W czym twoim zdaniem większość się myli właśnie w tematach, które ty czujesz, że głęboko zrozumiałeś? Okej. Myślę, że Będzie z nami gość, który zrozumiał coś, co pozwoliło mu nie tylko przetrwać na rynku ponad dekadę, ale i osiągnąć przy tym całkiem niezłe zwroty. są osoby, które problemy zgłaszają, które nad problemami pracują, no i są takie osoby, które są po prostu wiecznie niezadowolone, tak? Są jacyś nie wiadomo jacy oni. No ale czy czasem nie trzeba wykończyć konkurencji? Hej, fajnie, że wpadłeś. Wierzę, że dziś nauczymy się czegoś razem, bo będzie z nami gość, który zrozumiał coś, co pozwoliło mu nie tylko przetrwać na rynku ponad dekadę, ale i osiągnąć przy tym całkiem niezłe zwroty. Wierzę, że żeby to zrobić, trzeba albo odkryć działanie przynajmniej jednej rzeczy przez iterację, albo mieć farta. Wierzę, że to dużo rzadszy scenariusz. Lub musi zaistnieć mieszanka tych obu rzeczy. To jak jest w tym przypadku i czy da się wyciągnąć z tej historii wnioski, które nam pomogą, postaram się dziś dla nas dowiedzieć. Wierzę, że nasz gość będzie w stanie połączyć myślenie z kilku dziedzin, aby pokazać nam peryferyjną wartość dodaną powstającą na ich skraju. Bo powiedzieć, że wie coś o matematyce, byłoby tu mocnym niedopowiedzeniem. I to nie od strony teoretycznej, ale walczy o to, żeby teoria z tej dziedziny, przez to, że głęboko ją zrozumiemy, stała się praktyką właśnie. Zgaduję, że wierzy, a może dzięki tej rozmowie my uwierzymy także, że znajdujemy się w przełomowym momencie dla tej nauki, aby niebawem wykorzystać ją nie tylko w biznesie, ale również w zrozumieniu społeczeństw, naszych zachowań, pragnień, dążeń. Wiem, że językiem matematyki według niego możemy opisać otaczający nas świat oraz wszelkie prawa, które nim rządzą. I to nie tylko te, które intuicyjnie z matematyką kojarzymy, ale również takie, które dopiero zaczynamy nią opisywać. Myślę tu o sztuce, czy na przykład naukach społecznych. Bawi się na co dzień nie tylko swoim biznesem, ale i mikro, a czasem makroekonomią, teorią gier czy cybernetyką. Oddaję Ci naszego gościa, przedsiębiorca, z tym nie ma co dyskutować, inżynier, ekonomista, doktorant Politechniki Poznańskiej z dziedziny matematyki stosowanej, niezwykle otwarty człowiek, który, mam nadzieję, przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, jak się robi biznes, ale tak naprawdę. Współwłaściciel spółki Blue Owl, w której powstała marka Automation First Business. Przed Tobą Jacek Śledziński. Cześć Jacku, dzięki, że do mnie wpadłeś. Cześć, dzięki wielkie za takie przedstawienie. Miło Cię gościć, fajnie, że wpadłeś. Powiedz mi, czego mógłbym się od Ciebie nauczyć? Co czujesz, że zrozumiałeś na nieprzeciętnym poziomie? Nie czuję, żebym cokolwiek zrozumiał na nieprzeciętnym poziomie. Gdzieś pewnie w niektóre obszary, właśnie tak jak powiedziałeś, zastosowania matematyki w analizie strategicznej, w tworzeniu strategii, w zrozumieniu sytuacji strategicznej, to jest poziom, powiedzmy, powyżej przeciętności, natomiast nie jestem na pewno ekspertem w rozumieniu, w sensie stricte. Dobra, bardzo skromnie, widzę, zaczynamy, ale to spoko, rozumiem to. Z drugiej strony wydaje mi się, że mając styczność z biznesem i z matematyką, powstaje tutaj pewna wartość dodana. Popraw mnie, jeśli się mylę. Tak, jasne. Znaczy tak, ja faktycznie jestem zafascynowany matematycznością świata. Szukam różnych wzorów matematycznych i abstraktów w naszej rzeczywistości.
I łączę to z biznesem. No, biznes po prostu pozwala sprawdzić faktycznie, czy to działa, czy nie działa. Tak? To z mojej strony nie chodzi mi tylko o to, żeby tworzyć teorię dla teorii, ale też, żeby sprawdzić po prostu, czy to działa. Mhm. A jak to się sprawdza? Bo matematyka kojarzy się raczej z tablicą i raczej z teorią. Ty uprawiasz coś bardziej, co nazywa się właśnie matematyką stosowaną. Możesz w ogóle przybliżyć, czym się różnią te dwie dziedziny i czy to jest tak, że matematyka ta niestosowana, tak ją nazwijmy, teoretyczna, ona staje się z czasem matematyką stosowaną, jeżeli rzeczywiście znajdziemy po prostu jej odniesienie w rzeczywistości i to się tak właśnie przenika? Dobrze to rozumiem? Jasne, tak, to różnie bywa. Faktycznie jest taki podział właśnie na matematyków teoretycznych, którzy odkrywają matematykę. Też trwa pewna dyskusja na ten temat, czy matematykę tworzymy, czy odkrywamy. Ja jestem po tej stronie, że jednak matematykę odkrywamy. I jest spora grupa matematyków, którzy po prostu odkrywają matematykę dla samego jej piękna. Tak? To były nawet słynne przypadki matematyków, którzy twierdzili, że oni absolutnie nie chcą, żeby to miało praktyczne zastosowanie, bo to jest piękne samo w sobie. Tak? Jak dojdziesz do jakiejś konkluzji, wyliczysz coś, co logicznie wynika jedno z drugiego. Czyli bardziej jako sztukę to traktujemy. Jako sztuka, jako poznawanie tej, powiedzmy, tych abstraktów, które są uniwersalne. Natomiast ciekawe jest to, że część tych rozwiązań właśnie w ten sposób tworzonych potem wiele, wiele lat później znalazło swoje zastosowania. Tak? No, przykłady z zastosowaniem teorii węzłów na przykład dzisiaj we współczesnej biologii, tak? w badaniu łańcuchów DNA. No, jest ileś przykładów właśnie z teorii matematycznych czy rozwiązań matematycznych, które powstały setki lat wcześniej, a dzisiaj mają zastosowanie na przykład właśnie w technologii, w badaniach biologicznych i tego typu obszarach. Okay, natomiast matematyka stosowana no, odnosi się po prostu, no, tak jak słyszymy, tak, to pojęcie, odnosi się do naszego świata rzeczywistego i służy do tego, żeby opisywać świat rzeczywisty i żeby przewidywać stany świata w przyszłości, tak? Ja tak, żeby od razu może naprostować, ja nie jestem matematykiem, tak, ja zajmuję się naukami społecznymi, tak, inżynierią zarządzania, natomiast jako narzędzie stosuję teorię gier, która jest właśnie dziedziną matematyki. Okej, to dobra, to czyli bardziej, no tak, ale stosujesz tą matematykę do nauk społecznych, więc no, matematykiem też jesteś? No to czy nie czujesz się, tak? No, nie czuję się matematykiem, bo nie mam dyplomu matematyka i nie skończyłem studiów matematycznych. Natomiast no, stosuję po prostu konkretną dziedzinę matematyki w swoich badaniach i również właśnie w życiu codziennym, tak, czyli w prowadzeniu biznesu. Wierzysz trochę w to, że nie wiem, poznanie naukowe właśnie takich dziedzin, nie wiem, matematyka, fizyka, po tej stronie, chociaż nie, fizyka chyba musi być praktyczna. Chyba raczej tak. Raczej nie może być teoretyczna, ale czy wierzysz w to na przykład, że matematyka ta teoretyczna, ona po prostu z czasem każda jej część znajdzie zastosowanie? No nie, niekoniecznie, dlatego że świat rzeczywisty, w którym funkcjonujemy, niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki tego abstraktu, jakim jest matematyka. Także być może. Okej, no dobra, nie będziemy żyli w czterowymiarowym świecie, ale może. No. Okej. Tak, więc ja bardziej właśnie podchodzę od tej strony takiej, powiedzmy, praktycznej, tak, gdzie
teoria gier, którą ja stosuję, ona od samego początku została właśnie stworzona w odpowiedzi na realne problemy świata rzeczywistego, tak? Ona została stworzona gdzieś tam już tak stricte, powiedzmy, na przełomie początek II wojny, zaraz po II wojnie światowej. I chodziło twórcom o to, żeby przewidywać ruchy przeciwnika, tak? Pierwsza teoria gier bazowała na grze rozgrywanej przez dwóch graczy, gdzie generalnie mieliśmy sytuację konfliktową, tak? Czyli w jaki sposób logicznie analizując właśnie daną sytuację należałoby postąpić, żeby wygrać, tak? Potem ta teoria gier się rozwinęła na więcej graczy i doszły do tego też elementy współpracy, tak? Czyli gry kooperacyjne. No i przez te dziesiątki lat rozwinęła się do całkiem potężnego narzędzia, które ja stosuję właśnie w analityce biznesowej. Fajnie. No, mam wrażenie, że chyba większość takich nauk związanych z biznesem, czy strategia, czy w ogóle zarządzanie i tak dalej, to pochodzi ma militarne korzenie. Tak, tak, bo moją specjalizacją jest właśnie zarządzanie strategiczne, to właśnie w szczególności kwestia budowania rozwiązań typu win-win, tak, przechodzenia z sytuacji win-lose do win-win, budowanie sojuszy, budowanie aliansów strategicznych, tego typu obszary mnie najbardziej interesują. Do tego właśnie służy mi ta matematyka, ta teoria gier. I faktycznie widzimy, że patrząc nawet po klasyków, tak, że bardzo dużo czerpiemy z tych właśnie militarnych korzeni, tak, czy tam Sun Tzu, czy Clausewitz, Machiavelli, tak, no to bardzo dużo właśnie tych klasyków rozumowało w sposób taki bardzo logiczny, tak, oni nie tworzyli matematyki, czy nie odkrywali matematyki w taki sposób, jak dzisiaj rozumiemy, tak, to nie można powiedzieć, że oni działali w myśl teorii gier, która, tak jak powiedziałem, formalnie wtedy jeszcze nie istniała. Natomiast jak czytamy sobie właśnie tych klasyków, no to widzimy bardzo dużą taką dyscyplinę myślenia i bardzo logiczne klasyfikowanie różnych zdarzeń po to, żeby wyciągnąć abstrakt z tego, tak? Czyli po to, żeby zgeneralizować daną sytuację, tak? Jak mamy właśnie jakąś sytuację na polu bitwy, czy sytuację między wrogimi obozami, wrogimi państwami, wrogimi księstwami, to próbowali wyciągnąć z tego właśnie jakąś generalną zasadę, tak? No, jakiś wzór, co jest właśnie jedną, powiedzmy, z definicji, czy jednym z warunków nauki, tak, myślenia naukowego. Okej. O tym jeszcze porozmawiamy, bo to mnie bardzo mocno ciekawi. W czym twoim zdaniem większość się myli właśnie w tematach, które ty czujesz, że głęboko zrozumiałeś? Okej. Myślę, że bardzo wiele osób traktuje nauki społeczne, czy te sytuacje społeczne, tak, po prostu właśnie prowadzenie biznesu, codzienne zakupy, podejmowanie decyzji w sposób taki, że to jest sztuka. Tak, że to jest, że jedni to potrafią, inni tego nie potrafią, że ktoś ma większy talent do tego, ktoś ma mniejszy. Nie mówię, że tak nie jest, bo rzeczywistość jest zbyt złożona, żeby to w zbyt uproszczony sposób przedstawić. Natomiast istnieją reguły, w moim odczuciu właśnie, które da się przedstawić w sposób matematyczny, takie, że jeśli to opanujemy, to będziemy w stanie lepiej zarządzać danymi sytuacjami, tak? I to niezależnie od tego właśnie, czy ktoś jest zdolniejszy, czy mniej zdolny, tylko po prostu będzie w stanie, postępując zgodnie z tymi zasadami, osiągać lepsze wyniki. Czyli twoim zdaniem da się wyciągnąć jakieś wzory, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji przez konsumenta, nawet B2C. Tak, no to widzimy, to jest rzeczywistość, tak, że wiele lat były prowadzone badania takie bardziej, powiedzmy, behawioralne, jakościowe,
konsumentów. No, zobaczyliśmy już dobrych naście lat temu, że portale społecznościowe dużo lepiej określają preferencje konsumentów, bazując po prostu na badaniach ilościowych, tak? Czyli zbierają po prostu dane i potrafią stworzyć profil konsumenta, czy tam grup konsumentów. Czyli największy problem jest w posiadaniu tych danych, a nie w złamaniu tego kodu, tak myślisz, czy nie? Czy to są porównywalne problemy? To jest... Zadaj inaczej może to pytanie, bo... Czy twoim zdaniem większym problemem jest to, że mamy, jeżeli chodzi właśnie o te nauki społeczne, badania zachowania, nie wiem, konsumentów, ludzi, niekoniecznie konsumentów, w tym, że nie mamy dobrych wzorów, czy nie mamy dobrych danych, z których możemy te wzory wyciągnąć i czy te problemy są równej wagi, czy który z nich Nie jest odpowiem ci trudniejszy? tak bardzo wprost, ale trochę przez analogię, bo teraz chyba trochę lepiej rozumiem, o co chciałeś zapytać. To jest tak, że olbrzymi postęp techniczny nastąpił wtedy, kiedy nauczyliśmy się przedstawiać w sposób matematyczny zjawiska życia przyrodniczego, tak? Czyli fizykę, tak? Przede wszystkim. No tutaj jest główna rola pewnie Newtona. Tak. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Nazwisko, hasło Newton, który odkrył to już takie, bym powiedział, memiczne nawet spadające jabłko, tak, i opisał ruch tego jabłka, opisał na swój sposób, w sposób matematyczny grawitację, tak, i dzięki temu możemy wyciągnąć dalej uniwersalne wnioski i na przykład skonstruować rakiety, które dolecą na Księżyc, tak. Natomiast jeśli chodzi o nauki społeczne, jesteśmy jeszcze znacznie dalej, tak, znacznie wcześniej, tak, dokładnie. Nie nastąpiło jeszcze, nie mamy możliwości dokładnego opisania właśnie zachowań ludzkich w sposób matematyczny, ze względu na znacznie większą złożoność tego świata, tak, bo z światem fizycznym rządzi fizyka, rządzą tak właśnie te, no, dzisiaj możemy powiedzieć w miarę proste zasady matematyczne, to oczywiście to też jest tak olbrzymie uproszczenie, że aż mi głupio, tak, ale trzeba jakieś dawać do dyskusji. Tak, dokładnie. Jesteśmy w stanie, korzystając właśnie z różnych abstraktów matematycznych, opisywać rzeczywistość tą fizyczną, przynajmniej w tym świecie, powiedzmy, newtonowskim, tak, no bo fizyka teoretyczna tutaj akurat też istnieje, czyli właśnie na poziomie takim bardziej, powiedzmy, einsteinowskim, tak. Natomiast jeśli chodzi o nauki społeczne, no to faktycznie jeszcze teraz nie potrafimy opisać dobrze zachowań ludzkich za pomocą matematyki. Potrafimy tworzyć bardzo proste modele, gdzie jesteśmy w stanie przewidzieć jakby przyszłość, tak, czy zachowanie się tych modeli, ale jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie tylko modelu, tak, a nie z rzeczywistego obiektu, tak, człowieka czy organizacji. Okej, a czy w ogóle będziemy twoim zdaniem w stanie w przyszłości przewidzieć zachowanie właśnie jednostki, a nie tłumu, tak jakby? No bo te wszystkie wzorce, tu mi się przypomina piękny umysł i wzór na chodzenie gołębi. Nie wiem, myślę teraz o takich wzorach, które zresztą też
powstają, bo są algorytmy na zachowanie tłumu, jak rzeczywiście optymalnie zaprojektować ścieżkę na przykład ewakuacji ludzi ze stadionu narodowego, tak? I wiem, że istnieją takie wzorce, bo nawet się bawiliśmy podobnymi rzeczami. I teraz, czy twoim zdaniem w takim razie uda się kiedyś wyciągnięcie, wiesz, tego zachowania jednostki w oderwaniu? Pewnie do końca nie. No, w teorii gier mamy podejście pozytywne i normatywne, tak? Gdzie możemy opisywać albo jak organizacje czy ludzie faktycznie się zachowują, albo właśnie w tym modelu matematycznym, jak powinny się zachować racjonalnie, tak? Natomiast różne... Ludzie nie są racjonalni. Ludzie nie są racjonalni, tak? I stąd się wzięła teoria gier behawioralna, która bardziej właśnie opisuje to, w jaki sposób rzeczywiście się zachowujemy. I tutaj też ta teoria gier behawioralna też ma bardzo duże osiągnięcia właśnie tłumaczące, znaczy czy pokazujące te różne nieracjonalności i dzięki temu jesteśmy w stanie też w jakiś sposób na to odpowiadać. Okej, ale jesteśmy w powijakach, tak? Jesteśmy w powijakach zdecydowanie. Okej, dobra. To jest ultra ciekawy temat dla mnie, tylko nawet nie wiem, czy mam kompetencje, żeby ci zadać odpowiednie pytanie, żeby wydrążyć. No dobra, a co już wiemy w tym temacie? Co jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć, jeżeli chodzi o zachowanie takiej jednostki? Albo nawet tłumu, nie? No bo wiesz, to gdzieś... Tak, znaczy ja bym powiedział tak, że teoria gier mocno się skupia właśnie na tych jednostkach najbardziej racjonalnych, tak? Czyli im wyżej idziemy powiedzmy w hierarchii racjonalności, tak? Wbrew pozorom właśnie to będą politycy coraz wyższego stopnia i prezesi czy właściciele dużych biznesów, tak? Którzy po prostu muszą podejmować racjonalne decyzje i im wyżej jakby idziemy w tej hierarchii, to tym bardziej teoria gier nam odpowiada właśnie w jaki sposób oni się zachowają, tak? No bo to jest jakaś zasłona dymna, tak z Clausewitza, jak już nawiązujemy do klasyków. Często jakąś zasłoną dymną są właśnie słowa, gesty, tak, czy właśnie rzucanie, że z kimś się nigdy nie dogadam, tak, że w ogóle nie będziemy rozmawiali, tak, albo stawianie jakichś nierealnych żądań. Natomiast gra jest dosyć czytelna, tak, znaczy w modelu odrzucamy wszystkie te rzeczy, właśnie wszystkie te takie powiedzmy rzeczy nieistotne i musimy się skupić na tych rzeczach istotnych, nie? I na bardzo wysokim poziomie to tą zgodność modelu z zachowaniami właśnie tych ludzi najbardziej racjonalnych mamy dosyć dużo, bym powiedział. Tak? Czyli to wcale nie jest tak, że trochę wymyślamy mówiąc i trochę czujemy, tylko tak rzeczywiście jest, że w B2B są racjonalniejsze decyzje niż właśnie decyzje pojedynczego konsumenta, który jest trochę oderwany. Chyba że rzeczywiście te procesy są podobne, no bo zakładam, że innym wyborem jest wybór to, jakiego kupię batonika, innym wyborem jaką firmę wybiorę do postawienia domu, tak? To też będzie bardziej racjonalne, nie? Tak. Czy z kim chcę się zmerdżować na przykład, nie? Z kim wchodzę w sojusz, właśnie w jakiś sojusz strategiczny, alians, tak? Czy na jaki rynek wchodzę, nie? No, tutaj wchodzimy bardzo mocno właśnie w analizę strategiczną. No i analiza strategiczna to jest bardzo podobny proces, tak? Ja bym powiedział, że analiza strategiczna to jest takie trochę myślenie naukowe w jednym konkretnym przypadku bez publikowania tego dla świata nauki, tak? Ale jeśli chcemy sobie zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy jako firma, tak jako decydent firmy, tak jako prezes firmy, muszę podjąć decyzję właśnie, czy wejść na rynek zagraniczny, czy rozpocząć z kimś współpracę, czy wprowadzić nowy produkt na rynek, no to muszę przede wszystkim sobie zdiagnozować sytuację, tak? Czyli muszę ocenić zasoby mojej firmy, możliwości mojej firmy, muszę ocenić, jak wygląda moje bliskie środowisko, tak? Konkurencja, dostawcy, klienci i muszę ocenić dalsze środowisko, tak? Czyli tam właśnie wielką politykę, kurs dolara, zmiany klimatyczne i tak dalej, tak? I żeby to zrobić,
wzięcie wszystkich danych, które są dostępne w moim otoczeniu, no spowodowałoby zawieszenie systemu, czy wyciągnięcie danych, czy wyciągnięcie informacji, które są mi do niczego niepotrzebne. Dlatego tworząc analizę strategiczną, wybieram tylko te punkty, które są istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji i wszystkie inne odrzucam, tak? Czy to jest takie świadomie po prostu ignoruję, tak, świadoma ignorancja, tak? Świadomie ignoruję te Żeby elementy, oszczędzić które... RAM do podjęcia decyzji. Tak, Tak, naprawdę, tak, no bo one są nieistotne. Tak samo jeśli Newton opisywał ruch spadającego jabłka, to wziął pod uwagę jego masę, pominął jego kolor, smak, nie wiem, opór powietrza, czy oddziaływanie między, nie wiem, z jabłkiem a drzewem, tak? Ono nie jest zerowe, ale jest pomijalne, tak? Bo chodziło o to, żeby stworzyć model, który właśnie da się zgeneralizować i dzięki któremu potem dało się opisać ruch planet, tak? I tak samo jak podejmuję decyzje odnośnie tego, czy na przykład właśnie wprowadzić nowy produkt na rynek, no to wybieram te informacje, które są istotne, czyli właśnie tak jak powiedziałem, te trzy obszary, tak, od zasobów własnej firmy, mikro do makro otoczenia. I to jest klucz, tak? Jeżeli to może być No taki to jest framework takie... trochę decyzyjny, Tak. żeby, dobra, to stąd musimy wziąć to, stąd to, tak? I to są te 3 obszary, które wymieniłeś, tak? Znaczy no to jest takie intuicyjne, nie? To jest, jakby nie jest bezalternatywna wersja, natomiast tak intuicyjnie po prostu to jest się bierze z obszarów jakby wpływu, tak? Że w swojej własnej firmie mam wpływ, no powiedzmy niemal 100%, w bliskim otoczeniu mam wpływ pośredni, tak? Bo nie jestem w stanie wykonać swojej woli tak samo jak we własnej firmie. Nie jestem w stanie tam, nie wiem, kazać pracownikom coś zrobić, tak, czy przekierować środków konkretnie, no, żeby w dany sposób działały, no ale jestem w stanie oddziaływać właśnie czy z konkurencją, czy z dostawcami, czy z klientami. Po prostu jest jakiś tam kontakt i dzięki moim ruchom oni też w jakiś sposób odpowiedzą na to, tak? Ja mogę to sobie zaplanować. Okay. No a makrootoczenie to jest ten obszar, na który my nie mamy wpływu bezpośrednio, tak, no bo ani ty, ani ja nie mamy wpływu na kurs tam, nie wiem, euro-dolara. Natomiast z tego nie wynika, że... Istnieją tacy, co mają, nie? Tak, no tacy są, no to dla nich to jest mikrootoczenie w takim razie, a makro to jest Mars i Ziemia, nie? Tak. Kilku takich jest. Tak, po nazwiskach moglibyśmy powiedzieć. Dokładnie. No ale dla nas na poziomie mojego czy twojego biznesu, no to jest poza naszym zasięgiem, natomiast ma to wpływ na nas, tak, no bo to jaki będzie kurs euro-dolara na przykład, tak, czy nie wiem, te zmiany klimatyczne, czy zmiany polityczne na mapie Europy, tak, no to decydują, czy wchodzimy na ten rynek, czy nie wchodzimy na przykład. Nie? Dobra, a o jakich cechach twoim zdaniem zapominamy my, ludzie, jako gatunek najczęściej właśnie podejmując takie strategiczne decyzje, gdzie wydaje nam się, dobra, to jest dobra decyzja, ale twoim zdaniem, nie wiem, czy może wiesz, widziałeś takie case'y, albo czujesz intuicyjnie już ze swojego doświadczenia, że tam się czai jakiś potencjalny bug, nie? Jest mnóstwo błędów poznawczych, tak, które po prostu cały czas musimy mieć przed oczami, tak, żeby eliminować właśnie błędne decyzje. Jest mnóstwo narzędzi, czy właśnie konkretnie analizy strategiczne, tak, które pozwalają nam zgodnie z frameworkami pewnymi wybrać te elementy, które właśnie są istotne. Natomiast na koniec końców to człowiek te frameworki uzupełnia, człowiek jakby dokonuje tego procesu myślowego i to on podejmuje decyzje. No tak, i on nie będzie optymalny, tak? Ale... Nie będzie optymalny, no ale z drugiej strony rozmawialiśmy na przykład o twoim formacie z wywiadów, tak, że wiele osób tobie doradzało, żeby to miało formę krótką, tam półgodzinną, tak, czy maksymalnie 40-minutową. Tak, no, o minutowych się mówi teraz. O minutowych, tak, no. A ty idziesz pod prąd, tak? Mimo że eksperci tobie mówili inaczej, tak? Więc to często jest kwestia właśnie złamania jakiegoś paradygmatu i podjęcia tego ryzyka, tak? No bo to też jest kwestia właśnie podejmowania decyzji w zależności od tego, jakie mamy dane, tak? Mamy decyzję
podejmowane w warunkach pewności. Mamy decyzje w warunkach ryzyka i decyzje w warunkach niepewności, tak? Mhm. Jeśli podejmujemy decyzję w warunkach niepewności, no to nigdy nie wiemy, czym to się skończy, tak? Decyzje podejmowane w warunkach pewności są niebanalne, tak? To jest, Mhm. mając wszystkie dane dostępne, trudno jest podjąć optymalną decyzję, tak? To jak będzie zainteresowanie, to mogę jeszcze wyjaśnić, Mhm. czy trochę przykładów podać. Decyzje podejmowane w warunkach ryzyka to są te decyzje, które są obarczone jakimś prawdopodobieństwem, na przykład sukcesu czy porażki, Mhm. ale i to prawdopodobieństwo jesteśmy w stanie oszacować, tak? Natomiast decyzje podejmowane w warunkach niepewności to są decyzje, w których nie znamy nawet poziomu ryzyka, tak? Mhm. Gdzie po prostu nie mamy danych. Gdzie... Ale to nie znaczy, że decyzji nie możemy podejmować. Nie? Tak. No, ja intuicyjnie czuję, że te największe zwroty są właśnie tam, gdzie właśnie warunki Dokładnie. niepewności są największe, bo po pierwsze będzie trudno i mało kto się zdecyduje, żeby walczyć, no i w ten sposób powstają monopole, jak się dobrze obstawi, nie? No, na pewno dobre biznesy. Przez jakiś czas oczywiście, Mhm. tak? No bo to jest płynne, ale tak, ostatnio o tym sporo myślę. Czyli co? Nie ma czegoś takiego, nie, to byłaby idylla, gdybyśmy mieli framework, który pozwoli nam przeważnie podjąć dobrą decyzję, albo, to znaczy zwiększamy prawdopodobieństwo, nie dojdziemy do czegoś, co pozwoli nam, Tak. twoim zdaniem, podjąć optymalną decyzję, chyba że dojdziemy, czy nie? Nie, według mnie nie dojdziemy. Mhm. To się wiąże już mocno bym powiedział, byśmy zeszli do fundamentu świata, tak? Jednak z tym pierwotnym. Zejdźmy. Chętnie. Z nieoznaczonością, tak? Czy z chaosem z fizyki. Po prostu nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć przyszłości, tak? Tutaj kłócą się. No właśnie, czy świat jest deterministyczny, czy nie? Dokładnie tak. To jest ten problem. No, wszystko wskazuje na to, że nie, tak? Że nie jest deterministyczny, tak? Tak, to jest potwór Laplace'a, tak? To jest ten eksperyment myślowy, że gdyby jakiś stwór miał wiedzę o wszystkich cząsteczkach i siłach, które nim rządzą, to by był w stanie przewidzieć dokładnie układ tych cząsteczek tam, powiedzmy, w jakimś pojemniku, jak on będzie wyglądał w czasie n, tak? No to jest założenie raczej teoretyczne i właśnie ze względu na tą zaszytą u podstaw, powiedzmy, fizyki, tak, z struktury świata niepewność, prawdopodobnie jest to tylko i wyłącznie konstrukt myślowy, tak, że taki potwór Laplace'a występuje, tak? No dobra, ale to jest kwestia wiary? Czy świat jest deterministyczny, czy nie? Czy twoim zdaniem da się to w którymś momencie udowodnić? Znaczy, już nie mówię eksperymentalnie, nie? No bo eksperymentalnie pewnie w przyszłości będzie się dało jakoś to udowodnić, tak? Nie czuję się do końca kompetentny, żeby odpowiedzieć. To pewnie bardziej właśnie Zawsze tu jesteśmy na edge'u kompetencji. Tak. Już czuję, że kilka razy dzisiaj przekroczyłem ten edge. No to jest pytanie do fizyków przede wszystkim, nie? Natomiast z tego, co ja wiem, to na razie raczej konsensus naukowy jest taki, że świat nie jest deterministyczny, nie? Że jednak fundamentalnie rządzi tym wszystkim chaos, tak mówiąc bardzo popularno-naukowo. No dobra. Dobra, Jacek, jak to się zaczęło? Jak to w ogóle się stało, że ty zacząłeś rozwijać biznesowo? Co spowodowało w ogóle, że ty zacząłeś robić biznes? Spróbuj znaleźć coś, co wiesz, co mogło właśnie zdeterminować ciebie do tego, że tak się ułożyła ta ścieżka? Okej, bardzo, bardzo fajne pytanie. Znaczy ja w ogóle dzisiejszą rozmowę bardzo traktuję jako taki challenge, tak, że bez większego przygotowania tu się nie da przygotować. Okej, to jest tak, to jest na pewno plus z takiej rozmowy, ale to też traktuję właśnie jako taką siłownię trochę intelektualną. Super. Fajnie, tak. Przełóżmy teraz te wszystkie teorie na to, co u mnie się zadziało.
Jak to się zaczęło? Nie wiem, taki motywator, który teraz mi przychodzi do głowy, to jest patriotyzm. Mhm. Gdzieś tam jako dziecko lat późnych 80., czy tam przełomu lat 80., 90., czułem bardzo dużą potrzebę rozwijania technologii w Polsce po prostu, tak? Jak myślałem sobie, w jaki sposób najmocniej bym się dla swojej ojczyzny, czy dla swojego otoczenia przydał, to tak myślałem właśnie w ten sposób, że tworzenie firm technologicznych, gdzieś tam pewnie w podstawówce chciałem budować samochody, tak, stworzyć fabrykę samochodów. No to taki był Mhm. poziom myślenia wtedy. Okej. E, No, to na pewno jeden z motywatorów. No, inny motywator, byłem żywą osobą, która dużo robiła, miała dużo swoich własnych takich, powiedzmy, też prywatnych ambicji. Także od kiedy pamiętam, od kiedy tylko mogłem fizycznie pracować, to pracowałem. Jako tak naprawdę dzieciak jeszcze. Mhm. No i to gdzieś tam leży u podstaw. Mhm. A co robiłeś na początku? Mówisz, że jako dzieciak już pracowałeś? Pierwsza taka moja praca, że zarabiałem u kogoś obcego, to było roznoszenie ulotek. Mhm. Okej. Chodziłem po klatkach i wtykałem reklamy. Mhm. Miałem tam, nie pamiętam, 2 grosze za ulotkę chyba i to było jeszcze tak rozłożone, że 2 grosze chyba były za bloku z windą, 4 grosze za A, w kamienicy i okej. takie całe zestawienie pamiętam prowadziłem, że faktycznie tam skrupulatnie spisywałem, Ale gdzie, to gdzie rozumiem, że to deklaratywnie ci tak, wypłacali w deklaratywnie. To sensie. było wypłacałem, to były takie pieniądze, że tam Aha, rozumiem. kilkadziesiąt złotych pewnie No, za kilka dni pracy fajnie, intensywnej. fajnie. E, no dobra, byłeś też konsultantem. Co się stało od tego czasu, jak No tak, tak, bo roznosiłeś? co ja mówię, te ulotki to No były właśnie, co się stało od tych twoich ulotek do tego, aż byłeś konsultantem, że mogłeś nim być okej. i że w ogóle chciałeś w tę stronę iść, tak? Wiesz co, mm, finansowo jakby nie mam żadnego majątku, tak? Nie dysponowałem żadnym takim zapleczem na początku i po prostu uznałem, że to, w co mogę zainwestować, to jest po prostu moja wiedza, tak? Czy moje kompetencje, szerzej Mhm, mówiąc. Także nie miałem innego pomysłu na biznes. Pewnie nawet nie byłbym zainteresowany jakoś tak głębiej, bo po prostu też duża moja motywacja to jest po prostu ciekawość, tak? Jakieś takie właśnie mhm, podejście naukowe też od zawsze gdzieś tam miałem. E, I jak przyszło już podejmować decyzje odnośnie studiów, no to jakoś tak mi się połączyły te obszary właśnie, że fajnie by było wdrażać technologię, budować firmę technologiczną. Zaczynam od zera, no to ale właśnie w tym kierunku, no to Politechnika weszła. No i praktycznie od samego początku pracowałem jako konsultant, taki tam na początku jako od w banku, takie karty kredytowe, konta bankowe. mhm, Bardzo szybko przeskoczyłem na kredyty i finansowanie przedsiębiorstw. No i od tego się tak naprawdę zaczęło, tak? Bo to potem się dostałem do takiej firmy konsultingowej, która zajmowała się właśnie trochę pozyskiwaniem finansowania z dotacji unijnych, trochę z kredytów, leasingów. mhm, No i to był, ja wiem, taki pierwszy, drugi rok studiów. mhm. Cały czas byłem na własnej działalności gospodarczej i jeden z takich przełomowych momentów to było, kiedy udało mi się pozyskać finansowanie dla takiego małego centrum handlowego. Tam nikt się nie chciał podjąć takiego tematu, bo faktycznie był dosyć ciężki. Udało mi się pozyskać to finansowanie, zarobiłem pierwsze solidne pieniądze. No i te pieniądze oczywiście zainwestowałem w firmę, wykupiłem udziały w No to, spółce, to nie która jest mnie takie oczywiste, nie? Wiesz, zatrudniała. mówisz oczywiste, ale i zainwestowałeś w spółkę, która cię Tak, zatrudniała. tak. Okej, dobra. Jaka to była kasa? Rząd wielkości No, niecałe 100 000 złotych. okej, dobra. I ile udało ci się za to pozyskać z tej firmy? No bo to 1/3. 1/3. Spoko. Fajnie, fajnie. No, stałem się udziałowcem, Mhm, wszedłem do zarządu, no i to był tak naprawdę taki pierwszy poważny biznes. mhm. Dobra. I co dalej? I jak to się... No bo zakładam, że
to musiało się w jakiś sposób przerodzić w firmę, która była pośrednią firmą do tej, która dzisiaj zewoluowała. Jak to się stało? Tak, znaczy ta ścieżka była taka, że tam właśnie w tej firmie konsultingowej ja najpierw, znaczy no wcześniej jeszcze zanim nabyłem udział, byłem po prostu konsultantem, potem byłem takim menedżerem zespołu konsultantów. Jak wykupiłem te udziały, to troszkę przemeblowaliśmy firmę w stronę bardziej takiego kompleksowego opiekowania się przedsiębiorcami. Ale tam produkowaliście już soft? Nie. Nie. Znaczy, tam się poniekąd tak, tam się to zaczęło. Dołączyliśmy biuro rachunkowe, dołączyliśmy doradztwo. No, mieliśmy zaprzyjaźnioną kancelarię prawną, może tak, bo to doradztwo prawne jakby nie było w ramach tego, ale obok. Więc kompleksowo już załatwialiśmy różne potrzeby przedsiębiorców, tak jako firma właśnie taka konsultingowa. I założyliśmy spółkę, która miała być takim B+R-em, tak? Znaczy, która miała prowadzić funkcje właśnie badawczo-rozwojowe, współpracę z uczelniami, takie już właśnie w tę stronę technologiczną. No i to był mój konik. Ja się bardzo mocno skupiłem na tym właśnie, żebyśmy tę działalność rozwijali. Po jakimś czasie ze wspólnikami się rozeszliśmy i właśnie jako takie powiedzmy wiano ja otrzymałem tamtą spółkę, tak, tą technologiczną, która dzisiaj jest Blue Owlem. Okej, super, dobra, czuję to. Dobra, mówiłeś o tym, że czyli tak, ta spółka stała się Blue Owlem. Czy to jest tak, że od razu jak rozstałeś się z tamtymi wspólnikami, pytanie, dlaczego tak naprawdę się z nimi rozstałeś i dlaczego to się rozpadło? Rozumiem, że w sensie zgaduję, tak? Nie wiem, że to nie była kwestia konfliktu, że się nie lubiliście, tylko jakiegoś rozmycia innych, w sensie każdy chciał iść trochę w inną stronę biznesową, tak czy nie? Tak, dokładnie tak, bo była inna wizja rozwoju. Też mamy jakieś wytłumaczenie naukowe czy pseudonaukowe, także cybernetycznie jednak gdzieś tam musi być ten big boss, tak? Musi być ta powiedzmy osoba, która jest takim, nie wiem, i rozjemcą, i ostateczną instancją do podejmowania decyzji. U nas było tak, że było 4 wspólników, każdy miał porówną część głosów, tak? I trochę zabrakło właśnie takiego leadershipu po prostu, nie? Okej, to jest ultra ciekawe, no, bo takie spółki są najczęstsze. Z drugiej strony ja widzę, że te, które są, które się rozwinęły najmocniej, tam jest właśnie taka osoba, o której mówisz. Przeważnie. Nie mówię, że to jest reguła, bo to jest generalizacja, ale z drugiej strony jak nie ma właśnie, czyli co? Jedna wspólna wizja nadawana przez jedną osobę? Jesteś za tym? Tak, znaczy ja pamiętam... Nawet jeżeli to nie jesteś ty? Tak, i nawet teraz w ten sposób pracujemy w tych biznesach, w których ja jestem udziałowcą, tak, bo ja formalnie jestem cały czas prezesem w Blue Owlu, natomiast te biznesy inne, które rozwijamy, ja bardzo chętnie zostawiam tą odpowiedzialność dla moich wspólników i się dostosowuję po prostu do wizji, którą oni tworzą. Okej. Jaka była wizja tamtych wspólników w tej pierwszej spółce, jaka była twoja i dlaczego one do siebie nie pasowały? Moja wizja była taka, żeby iść mocno w stronę z takiego kompleksowego, właśnie holistycznego opiekowania potrzeb przedsiębiorców i ten mój rozwój naukowy, który niekoniecznie szybko przynosi pieniądze, krótko mówiąc. A wizja wspólników była taka, żeby skupiać się bardzo mocno na dotacjach unijnych, tak? Okej, Bo to przynosi na pewno Który to był rok? pieniądze. Ponad 10 lat temu. Okej. Około 10 lat temu, bo syn teraz będzie kończył 10 lat. Ja akurat wtedy, jak się urodził, to wychodziłem z tamtej spółki. Okej. I w dalszym ciągu pojawiła się rodzina, ale ty stwierdziłeś, że najbezpieczniej będzie być przedsiębiorcą w Polsce. To często się tu zdarza na fotelu, jak słyszę. Trochę się z tego podśmiewujemy, ale tak, no nie wymarzasz mindsetu przedsiębiorcy z człowieka? Chyba trochę tak jest. Nie? Tak. Czuję. No to jest jakiś też powtarzalny schemat, nie? Że
Nie chcę powiedzieć, że ktoś się rodzi przedsiębiorcą, ktoś księdzem i tak dalej, Zgadzam się, że tak nie jest. bo tak do końca nie jest. Ja sam na przykład też, jak ja o sobie myślę, to ja nie mam wielu cech takiego typowego przedsiębiorcy. Ja właśnie jestem bardziej jednak naukowcem niż tak o sobie myślę, tak, że A jakie twoim zdaniem ma typowy przedsiębiorca cechy? To, czego mi brakuje, to jest pewien dynamizm, szybkość podejmowania decyzji i Że walka to o w tobie tak, brakuje, tak, okej? i taka walka o swój interes. Nie? To są takie rzeczy, które musi być po prostu ten ciąg na bramkę, musi być właśnie chęć zarobienia dużych pieniędzy, tak? To bez tego po prostu, czy zarobienia dużych pieniędzy, albo oczywiście trochę inne motywacje też związane z taką, powiedzmy, z takim rycerskim dążeniem do chwały, tak? Ja bym to porównał, tak? Czy to współcześni sportowcy, czy średniowieczni rycerze, czy przedsiębiorcy, właśnie to muszą mieć bardzo mocno taką cechę, tak, że coś wielkiego osiągnąć, nie? Mocno skierowane w swoją stronę, tak? Ja tak do końca jakby tego wszystkiego nie mam, nie? Ja bardziej lubię analizować, mi satysfakcję sprawia zrozumienie rzeczywistości. I po prostu potrzebuję ludzi, którzy jako wspólników, którzy mają te cechy, tak? Czy jako menadżerów, czy jako wspólników, którzy mają takie cechy bardziej właśnie przedsiębiorcze. Fajnie, że to rozwinąłeś, bo ja nie wiem, czy bym się zgodził, że to są rzeczywiście takie niezbędne cechy dobrego przedsiębiorcy. Z drugiej strony, tak, rzeczywiście może się tak wydawać, że ten ciąg na bramkę, tak to nazwałeś, no, to jest, dosyć często się pojawia i taki chęć wygrywania tych takich szczytów, jakieś takie bardzo wygórowane motywacje. Z drugiej strony mam wrażenie, że twój pomysł jest nastawiony trochę na long term. Dokładnie tak. A właśnie kontynuując ten wątek, wydaje mi się, że ci, którzy mają najdłuższy horyzont w głowie, wygrywają najwięcej. Mocno w to wierzę. Nie? Wierzysz w to? Okej, dobra. Tak. To No co super. widzisz, no dobrze czytasz grę. Dobrze czytasz grę. Tak, i mam założenie takie, że faktycznie w długim terminie, jeśli chodzi o moje własne ambicje, właśnie takie, powiedzmy, jako przedsiębiorca, czy no po prostu facet, tak, że to przyniesie faktycznie zwycięstwo i razem ze mną wygrają te osoby, które dzisiaj ze mną są i które ze mną dzisiaj budują te biznesy. Okej, czyli są dwie strony tego medalu, o którym Tak. Ja nie twierdzę, że jestem w 100% altruistycznym z pięknoduchem, tak, który tylko i wyłącznie chce dobrze robić ludziom i ojczyźnie, tak? Znaczy to Chcesz jest... też wygrać. Chcę też wygrać, tak. Oczywiście. Tak. Dobra, fajnie. Czyli tak, w poprzedniej spółce czujesz, że wasze drogi rozminęły się, bo nie było tam takiego leadershipu. Później ty wziąłeś tą spółkę jakby na siebie. To jest tak, że ty wziąłeś jakby 100% tej spółki tak jakby formalnie, tak? Tej spółki, bo to była spółka córka, nie? Spółka ta matka to była właśnie ta firma taka, powiedzmy, już trochę większa, konsultingowa, do tego była osobna spółka pod tym samym szyldem jako biuro rachunkowe i właśnie te, powiedzmy, inne gałęzie doradztwa. A ta spółka taka właśnie technologiczna, B+R-owa, to był właśnie ten Blue Oak. I tam robiliście B+R, czy już stawaliście się bardziej takim, nie wiem, no tradycyjnym software house'em plus consulting? Bo to, co ty wymyśliłeś 10 lat temu, to mi się przypomina teraz rozmowa z Ewą Stripe 47, która dzisiaj mówi, że właśnie ma taki trochę model i konsultingowy,
i produkcyjny Mhm. razem. I jest też kilka innych firm, które trochę ten model Mhm. Mhm. hołdują, ale 10 lat temu wyobrażam sobie, że to nie było popularne. Może, nie wiem, Mhm. może w mojej głowie nie było popularne. Ja nie wiem, bo ja nie znaczy ja po prostu chciałem uczynić zadość swoim ambicjom, Okej. właśnie tym takim powiedzmy naukowym i e, tego stosowania tej naukowości, tak Mhm. żeby to nie była naukowość akademicka, że siedzę i czytam artykuły i przepisuję je w inny sposób, Zdobyć punkty. żeby zdobyć punkty, To tylko jest że ciekawe. faktycznie stosuję to w praktyce, tak? No, Mhm. a biznes pod tym kątem jest sexy, że po prostu no, albo się sprawdza, albo się nie sprawdza, tak? Tak. Na koniec dnia Albo masz musisz rację, albo się mieć mylisz, no ale się tak, no. rozwijasz, no. No tak, Mhm. i to jest niebezpieczne, no bo możesz zbankrutować, tak, czy możesz stracić kupę kasy, no ale właśnie to jest ten, powiedzmy, podniecający Tak, element, ale który szybko się uczysz, bo grasz prawdziwymi żetonami, tak? tak, tak, Okej. tak, dokładnie tak. Mhm. Dobra. Kiedy pojawił się Krzysztof, czy od początku z nim współpracowałeś? Krzysiek to był pracownik w tamtej większej firmie Mhm. od samego początku zdecydowaliśmy się właśnie współpracować przy budowaniu Blue Ola jako niezależnej działalności. Okej, dobra. I tam już nie popełniłeś tego, nie wiem, nazwijmy to błędu, chociaż w Mhm. cudzysłowie oczywiście, żeby nie było kogoś, kto jakby steruje i podejmuje tą ostateczną decyzję i to byłeś ty, tak? Tak, na Mhm. początku to byłem ja. Tam też przewinęło się kilka osób, które albo zaczynały wchodzić jako partnerzy, tak, albo nawet weszli potem w różnych, że tak powiem, okolicznościach się rozstawaliśmy. Natomiast faktycznie na początku tak była taka wizja właśnie dosyć ogólna jeszcze Mhm. tworzona przeze mnie ze mną jako prezesem i z głównym udziałowcem. Eee, Szybko się starliśmy z rynkiem i tutaj Krzysiek właśnie jako ta osoba taka właśnie, jak powiedziałem wcześniej, z tym wielkim ciągiem na bramkę, tak, i z szybkim podejmowaniem decyzji okazał się zbawienny, bo szybko przełożył na bardzo praktyczne takie umiejętność zarabiania pieniędzy z tych kompetencji, które mieliśmy, tak? Bo Mhm. na początku byliśmy taką agencją marketingową, potem powiedzmy takie warsztaty design thinking, trochę prowadziliśmy, trochę Mhm. robiliśmy ulotek, stron internetowych, no, jak młoda, początkująca firma. I tu muszę przyznać, że Krzysiek bardzo mocno wpłynął no właśnie na dalszy rozwój tej firmy, gdzie on po prostu też operacyjnie jakby to pociągnął marketingowo i sprzedażowo, nie? I w tamtym czasie, no to nie wiem ile to było, rok, półtora, 2 lata może, ja się dosyć mocno wycofałem, Mhm. właśnie żeby jemu też zostawić to pole, żeby właśnie nie popełnić tego błędu, tak? Żeby nie było tego rozdwojenia i żeby on prowadził firmę w stronę właśnie takiego praktycznego, dobrego zarabiania. Mhm. Czyli to Krzysztof tak na dobrą sprawę był bardziej odpowiedzialny właśnie za operacje w środku, Krzysiek czy był nie? Nie, właśnie właśnie za na marketing i odwrót, tak. sprzedaż, tak? Mhm. On został twarzą A ty byłeś w środku. Tak, Mhm. on został twarzą firmy, on sprzedawał, on dużo nadawał też tonu pod kątem właśnie budowania oferty, Mhm. tak, wizerunku firmy, tak, bo on też bardzo mocno się tam interesował, czy cały czas się interesuje kwestiami designu, tak, więc to Mhm. bardzo mocno było zbudowane i na jego marce osobistej, i na jego pomyśle. A ja się zająłem po prostu wtedy bardziej tym, powiedzmy, zapleczem, tak? Mhm. Z mojej strony to były właśnie kwestia finansów, prawa, całej takiej architektury właśnie Mhm. prawnej i potem takiego ciągłego doskonalenia, nie? To ciekawe, bo Mhm, w większości konfiguracji, jakie ja spotykam, oczywiście to są dane anegdotyczne, mhm, tak bym powiedział, to właśnie główny udziałowiec sprzedaje. mhm, I ten pierwszy owner, chociaż no, ciężko to zważyć, no bo wiadomo, że to się zmienia z mhm, czasem, mhm. ale to nie jest taki chyba typowy układ, tak jak Tak, mi się znaczy wydaje. to na pewno
dwa zupełnie różne charaktery się spotkały, zupełnie Mhm. niecodzienna sytuacja, no ale to znowuż pokazuje właśnie to piękno nauk społecznych, że tutaj nie ma prostych odpowiedzi, nie? Mhm. Że Tak. nie da się zrobić kopii wklej z jednej organizacji Mhm. do drugiej, nie? To Tak. mogę tutaj delikatnie przejść na No. teorię znowuż, tak, że właśnie jeśli chodzi o zastosowanie czy nauki przyrodnicze, fizykę na przykład, tak, to gdziekolwiek w świecie, nie wiem, zważymy ołów, czy zmierzymy gęstość wodoru, czy zmierzymy temperaturę wrzenia wody, tak, czy to będzie w laboratorium w Moskwie, w Krakowie, czy w San Francisco, no to zawsze będzie to samo, tak. Mhm. A jeśli chodzi o nauki społeczne, no to możemy zbadać jedną firmę, zbadać drugą firmę, możemy zbadać zachowania ludzi w jednym mieście, w innym mieście, na wsi, w Azji, w Europie, w Afryce. I nie wyciągniemy z tego Mhm. bardzo uniwersalnych wniosków, nie? To zawsze musimy dać to sformułowanie ceteris paribus, tak? Że tam, nie wiem, czy w ekonomii, czy w naukach, czy w no, innych naukach społecznych, tak? Zawsze musimy jednak zaznaczyć, w jakich warunkach te badania były przeprowadzone, nie? Kontekst. Mhm. Kontekst i właśnie to, że na przykład Lean czy tam Kaizen działa bardzo dobrze w firmach japońskich, no to nie możemy zrobić po prostu kopii wklej tych rozwiązań, które oni stosują i dać do firmy polskiej czy amerykańskiej na przykład, Mhm. nie? Tylko musimy zrozumieć, dlaczego one działają i wtedy je przeszczepiać, tak? No Tylko to jest trudne, tak? i zrozumieć ten kontekst i do tego już Mhm. służy nam inteligencja, tak? I Mhm. zrozumieć ten kontekst kulturowy, tak? Że jednak inaczej właśnie działają organizacje w Mhm. różnych rejonach świata, tak? Ale taki może przydługą anegdotę, czy tam W wyjście ogóle się nie krępuj. poza nawias. Mhm. Mówię też właśnie w kontekście mnie i Krzyśka, tak? Że tutaj nie może być takiego właśnie prostego schematu, tak? Bo faktycznie ja też go często obserwuję, tak? Że jeśli chodzi o firmy informatyczne, to zazwyczaj jest tak, że dwóch kumpli się spotkało na Polibudzie, jeden Tak. piwniczak programista, drugi wygadany bardziej Mhm. marketingowiec, który tylko tam na trójach się prześlizgnie, ale jest Dokładnie. gwiazdą Mhm. na dyskotekach, tak? Oni wspólnie zakładają spółkę, nie? I to jest bardzo powtarzalny schemat. No u nas było inaczej, tak? Ktokolwiek z was jest techniczny, tak Nie. do rdzenia? Nie. Właśnie Nie. i to też jest ciekawe, nie? Tak, to też jest kolejna ciekawa rzecz. No. Właśnie, że z tymi ambicjami moimi i Krzyśka tak się spotkaliśmy, no to coś 1 na milion, nie? Mhm. Można powiedzieć przypadek, tak, że dwie nietechniczne osoby postanowiły robić software house, tak? No I właśnie. to było, Mhm. no z moich obserwacji, jak No, zakładam, że to ma jakieś duże plusy, ta no, konfiguracja. ma Mhm. swoje, no jak wszystko, plusy i Tak, minusy, tak, nie? tak, no. Z moich obserwacji, z działania właśnie jako konsultant w firmie konsultingowej, no, jakby też widziałem to, jak można firmę informatyczną zbudować, jak można na tym zarabiać. No i widziałem bardzo fajnie to połączenie moich ambicji takich, powiedzmy, naukowych właśnie czy tam z ilościowa, jakościowa teoria informacji, cybernetyka i tak dalej. Te wszystkie elementy mnie interesowały. I tak jak powiedziałem wcześniej, marzyłem o tym, żeby zbudować firmę technologiczną. Tak jak z Krzyśkiem się spotkaliśmy już w tej spółce i myśleliśmy o rozwoju, no to przeprowadziliśmy sobie takie warsztaty strategiczne, gdzie nakreśliliśmy sobie, że faktycznie chcemy być software house'em. Mhm. No i zrobiliśmy to. Okej, czyli to wyszło z przemyślanej decyzji, Tak. to jest ciekawe. Mam drugi Mhm. przykład takiej firmy w głowie, która bardzo mocno urosła i gdzie dwóch wspólników, jest nietechnicznych mocno Mhm. i dzięki temu ja zgaduję, że to, jeden z większych plusów jest taki, że, rzeczywiście jeżeli budujesz już tą infrastrukturę produkcyjną, tak ją Mhm. nazwijmy, no to, nie kusi cię, żeby wchodzić, bo nawet nie Tak, wiesz, nie? Więc tak, jakby tak. rzeczywiście To to jest działo plus. Mhm. samo sobie, Tak, tak. nie? Znaczy ja generalnie, no tak jak mówiłem o tych wspólnikach biznesowych, że ja lubię im zostawiać właśnie pole do Mhm, manewru i lubię się mhm.
lubię się nie wtrącać do ich decyzji biznesowych. Tak samo lubię mieć osoby techniczne, które potrafią właśnie pracować, wytwarzać, czy operacyjnie pracować po prostu, wiedzą, znają się na swojej robocie, a ja podpowiadam im tylko w tych elementach, w których ja jestem dobry, tak, czyli te organizacyjne, nie? Tylko zgaduję, że kluczem jest tutaj też zdobycie kogoś wewnątrz zespołu, kto jest technicznie ultra dobry, taki Bezwzględnie, jakiś tak. CTO, nie? Który Tak, potrafi to zrobić. Bo tu jest duże ryzyko, że nie będziesz mógł ty wyczuć, nie? Tak. Co tam się Tak, dzieje. tak, nie? tak. No bezwzględnie musi być duże zaufanie, postawa etyczna, moralna, tak, i faktycznie jakiś poziom koleżeństwa, nie? To bezwzględnie I musi udało być. się wam trafić właśnie na takich Tak, technicznych, i ultra dobrych ludzi? tak. Wiem, że tacy mogą położyć firmę i ją wznieść na wyżyny. Nie? Bezwzględnie mamy super doświadczenie pod tym kątem. Nie chcę powiedzieć, że szczęście, bo też te poszukiwania długo trwały i kilka osób się przewinęło jako właśnie taki potencjalny Okej. wspólnik i właśnie ten lider techniczny. No, my mamy to szczęście, tak? Jest z nami Łukasz, to też mogę od razu pozdrowić Łukasza, bo już faktycznie wiele lat pracujemy. Został też naszym partnerem, tak? Też jest wspólnikiem. Także no to też pokazuje właśnie, jak się rozwijamy. No, jakbyś miał nie wiem, dać jakąś radę komuś, kto buduje właśnie taki zespół techniczny, jak to się robi, żeby trafić na dobrego człowieka? W sensie nie mówię trafić, czy da się to trochę sprocesować? Co byś sobie poradził, jakbyś wstecz, wiesz, miał jeszcze raz taką osobę namierzyć? Wiesz co, to było błądzenie po prostu, to było błądzenie i nie wiem, jak to dałoby radę zrobić sprawniej. Pewnie dobre określenie warunków, kogo potrzebujemy, spisanie sobie w tabelce, to by się prawdopodobnie przydało. Natomiast no, Tylko skąd to wiedzieć też? Musiałbyś mieć kogoś, kto cię pokieruje i będzie wiedział, co tam musi być. No tak, bo zgaduję, że łatwo się zatrudnia dyrektora, jak dokładnie już wiesz, jak on powinien wyglądać dosłownie, jeżeli chodzi o przekrój. Ale zakładam, że mogą istnieć takie osoby, które mogą pokierować cię. Czy jakbyś się cofnął w czasie, to właśnie myślisz, że dużo by zmieniło, gdybyś miał, nie wiem, no po prostu znajomka z innego software house'u, który ci po prostu powie, jak rzeczywiście taki lider, jak go sprawdzić, co on powinien mieć w sobie, jeżeli chodzi o mindset na przykład, nie wiem. Nie wiem, bo to jest jeden z tych elementów, które właśnie nie potrafię zgeneralizować i przełożyć tak, żeby dać komuś właśnie taką uniwersalną radę. No. Nie da się, twoim zdaniem? W sensie trudne to jest, tak? Znaczy, na pewno dałoby się lepiej poprowadzić ten cały proces. No, duża trudność na początku prowadzenia biznesu jest taka, że nie masz kasy, po prostu nie masz kasy, tak? I to, co musisz robić, to musisz dowozić po prostu, nie? Ja sobie często wyobrażałem tą sytuację taką, żeby zrozumieć te takie pierwotne motywacje ludzi, nie? Że jak to się stało, że tak, kolejna dygresja, nie? Jak to się stało, że taki Mieszko I został pierwszym historycznym władcą Polan, tak, i współczesnej Polski, nie? No w tamtych czasach na pewno było, to jest moje wyobrażenie oczywiście, ale wydaje mi się, że nie bardzo odległe od rzeczywistości. W tamtym czasie pewnie było wielu takich, powiedzmy, nie chcę obrazić Mieszka I, ale rzezimieszków, tak? Silnych facetów, którzy mieli jakieś swoje dobra i jak były jakieś najazdy, to potrafili obronić swoją ludność, a jak był głód, to potrafili najechać swojego sąsiada, tak? A jednak mimo wszystko właśnie ten Mieszko I uzbierał sobie taką drużynę, która była mu wierna i z którą odnosił na tyle sukcesów, że w tym swoim otoczeniu z najbliższym właśnie, tak no krótko mówiąc, wszyscy do niego się jakby przyłączyli, tak? To właśnie był ten taki big boss, tak? Który stworzył zaczyn czegoś większego, jakiejś większej organizacji, która potem ewoluowała w stronę państwa polskiego.
I tak trochę myślałem właśnie o startupie, tak, że jak zaczynaliśmy ten biznes, tak, że my jako liderzy, tak, jak ja i Krzysiek, musimy po prostu dowozić, tak, że ludzie nam będą wierzyli, czy ludzie będą za nami szli i będą z nami współpracowali, jeśli my będziemy spełniali nasze obietnice, tak. Obietnice składamy właśnie, przechodzimy znowu do tych decyzji w warunkach ryzyka czy niepewności. Obietnice składamy w warunkach niepewności, tak? My jako przedsiębiorcy nie wiemy, co będziemy robili za 3 miesiące, nie wiemy, czy będziemy mieli klientów, nie wiemy, czy zdobędziemy finansowanie na wszystko, ale musimy obiecać ludziom, że będą mieli wynagrodzenia, że będą mieli odpowiednie warunki, tam nie wiem, sprzęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że to zrobimy, tak? Wielu rzeczy się nie dowozi, ale trzeba mieć odpowiednią właśnie hierarchię tych wartości i najważniejsze rzeczy dowozić po prostu, nie? Jak ludzie widzą, jak ty się starasz, że te najważniejsze rzeczy w hierarchii dowozisz, no to zaczynają tobie ufać, nie? Zaczyna się rodzić jakaś więź, zaczynamy czuć, że jesteśmy jedną drużyną, że walczymy o jeden cel, pokazujemy tą naszą wiarygodność, uczciwość i w ten sposób tworzy się drużyna, która potem może zdobywać świat. I to twoim zdaniem jest trochę klucz, tak? Żeby Znaczy cały czas nam to budzić się udało. zaufanie. Tak, znaczy ta wiarygodność, nie? To tak dosyć często mi się to przewija. Słyszę to, bo jakoś tak specjalnie nad tym nie myślałem No fajne, bardzo nie fajne. budowałem jakby sobie w głowie tej narracji, natomiast tak zauważyłem, że od jakiegoś czasu, jakbym sam siebie posłuchał, to, że właśnie wiarygodność jest walutą, tak, no to często się po prostu w tych moich nie wiem, jakichś wystąpieniach, tak, czy w sformułowaniach używanych w stosunku do zespołu przewija, nie? Ja trochę wierzę, że w ten sposób buduje się markę i to nie mówię o marce takiej, wiesz, Że nawet znaczek? zewnętrznej, tylko mówię o takiej marce rzeczywiście, która ma poczucie i wewnętrzne w zespole, i zewnętrzne na zewnątrz, tak jak no, przykładem jest trochę, wiesz, trochę nawiązując do tego formatu, nie? Ten format ma pewną obietnicę, nie? Tak. Dla ludzi. Taką, że spróbujemy tutaj dokopać się głębiej niż w innych miejscach i spróbujemy znaleźć odpowiedzi na takie pytania, na które ciężko znaleźć odpowiedź w innych mediach, książkach i tak dalej. Tak. To jest trudne i między innymi dlatego ten format jest długi, bo to jest trochę strzelanie i więcej jest, na pewno więcej jest szumu, a mniej tych konkretnych rzeczy, tylko że konkretne rzeczy dla konkretnego człowieka są zupełnie inne niż dla innego, więc sumarycznie tych konkretów jest bardzo dużo, ale dla różnych grup, nie? Więc to jest takie trochę strzelanie, więc fajne jest to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście ja też w to wierzę, że tak się buduje chyba tą markę. Ja bym to nazwał, że to jest marka. Tak. Znaczy, to pierwsze, co mi się kojarzy, jak ty mówisz o tej marce, to jest taka marka, że możesz właśnie zmienić nazwę, możesz zmienić logo, ale ta marka, obietnica działa, nie? to jestestwo jakby twojego biznesu działa, tak? Fajne. I to się bardzo mi łączy z matematyką. Nie wiem, czy znasz profesora Blickle, to jest, ja pisałem w dużej mierze na jego doktrynie jakości swoją pracę magisterską na Politechnice. Okay. I od niego fajne zdanie takie usłyszałem, że jemu ojciec powtarzał, że dobry biznes to jest wtedy, kiedy dwie strony zyskują. Jak jedna strona zyskuje, a druga strona traci, to jest szwindel, a nie biznes. No i tutaj właśnie bardzo dochodzimy. w to wierzę. Tak, i dochodzimy tutaj właśnie do tych rozwiązań win-win, gdzie ideą biznesu jest to, żeby stworzyć dodatkową wartość, którą można się podzielić, tak? Jak my budujemy jakieś oprogramowanie dla firmy, no to ta firma ma na tym zyskiwać. Jest budowana ta wartość, na której firma zyskuje, ta wartość jest przelewana do nas w formie wynagrodzenia i my tym wynagrodzeniem dzielimy się z naszymi pracownikami. Tak? Jeśli zbudujemy taki system, gdzie równowagą jest to, że wszyscy są zadowoleni, no to wtedy ten biznes wzrasta. A koncepcja jest matematyczna, bo to jest równowaga. Equilibrium. Okej. Dobra, a co w takim razie w momencie, w którym
no jednak otoczenie biznesowe jest Mhm. dosyć agresywnym otoczeniem, tak czy siak. No tutaj raczej takie teorie ewolucyjne Mhm. typu, że no, dostosuj się albo zgiń, Mhm. rzeczywiście działają. Firmy umierają, niektóre działają. Czy w takim razie ty postrzegasz to bardziej, czy jednak kontekst militarny tutaj działa, że dobra, walczymy ze sobą, bo Mhm. mamy pewną konkurencję, którą nie wiem, no czasem, wiesz, no Tak. to jest takie Ale idylliczne, że wszyscy, wiesz, zarobimy razem. No mhm. czasem wydaje mi się, w sensie, nie wiem, może może Mhm. istnieją takie układy, w których rzeczywiście wszyscy rosną, bo ja o tym Mhm. słyszę często i to jest fajne, to Mhm. jest bardzo fajna myśl. No ale czy czasem nie trzeba wykończyć konkurencji? Mm. Nie wiem. Znaczy to zależy w jakim otoczeniu funkcjonujemy faktycznie, Mhm. nie? Em, głęboko wierzę w to, wyobrażam sobie, że Mieszko I nie doszedł do zbudowania porządków państwa polskiego przez to, że uprzejmie się dogadał z innymi No właśnie, nie? Jednak było to lokalnymi przemocowe, władcami. nie? Tak, natomiast z tym się różni właśnie biznes i współczesne państwo, chciałem powiedzieć tak, współczesne państwo w moim wyobrażeniu, Mhm. że jesteśmy w stanie budować właśnie tą wartość, tak? I po to ja prowadzę badania naukowe i to mnie najbardziej interesuje tak naprawdę, żeby właśnie wchodzić na te wyższe poziomy cywilizacyjne, tak? Że dzięki temu, że lepiej zrozumiemy naturę człowieka, dzięki temu, że lepiej opiszemy sobie interakcje międzyludzkie, to będziemy w stanie lepiej ze sobą współpracować. I ja nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy dojdziemy kiedyś do takiego momentu, że nie będzie wojen, że będziemy żyli w szczęściu tak, w przyjaźni wszyscy, tak, nie wiem, narody, czy może narodów już nie będzie, tak, Mhm. państwa, narody, różne tam, nie wiem, grupy społeczne i tak dalej. Eee, Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie, że przemoc, wojny będą zawsze i nie traktuję tego jako coś złego, tylko jako coś danego, tak, że być może natura ludzka tak wygląda, ale jesteśmy na pewno tym w stanie lepiej zarządzać, tak, co widzimy na przestrzeni lat, tak, na przestrzeni rozwoju cywilizacji człowieka. Mhm. Jacek, mówiłeś, że nie wierzysz trochę w to, że dojdziemy do takiego momentu, w którym nie będzie, wiesz, wojen globalnie i tak dalej, bo trochę może mamy to zapisane w genach. Chyba tak, bo ewolucyjnie Mhm. przetrwali ci, którzy mają to zapisane w genach po Tak. prostu, bo wszyscy inni zostali przez nich zabici. Mhm. Tak brutalnie mówiąc, ale no, trochę prawdy w tym jest. Co musiałoby się stać, twoim zdaniem, żeby jednak, wiesz, ten scenariusz rozwoju cywilizacji poszedł w tą stronę, że jednak będzie kooperacja, taka, wiesz, globalna? Bo ja często myślę o takich tematach Aha. i mam takie czucie, że gdyby zlikwidować w ogóle cały system monetarny i wiesz, i zlikwidować kasę, to wiem, że to jest totalnie Mhm. abstrakcyjne, bo zawsze do tego dążyliśmy, żeby móc wymieniać towar, własność Tak. i tak dalej, bo musiałaby zniknąć wtedy pewnie własność, musiałoby być tak, że wszystko to, czego nie chcemy do końca robić, robią roboty i tak dalej, i tak dalej. Taki Aha. trochę abstrakt, ale Mhm. twoim zdaniem masz jakąś taką wizję, czy jednak jako gatunek jesteśmy w stanie wyewoluować tak, żeby się nie bić? Nie potrafię odpowiedzieć na Nie? to pytanie. To znaczy, ja też nie powiedziałem, że w to, może tak powiedziałem sobie, że w to nie wierzę. Właśnie nie wiem, Nie, czy tak powiedziałeś, czy ja ci to wmówiłem, ale, nie, ale coś takiego padło, że... tak, nie wydaje mi się, żeby Aha, tak było, okej. że faktycznie będziemy w stanie zupełnie tą przemoc wyeliminować, ale głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie lepiej zarządzać konfliktami, tak? I Mhm, jeśli te konflikty będą, bo no będą na pewno, tak? Znaczy mhm. na pewno. Teraz No, mówię na no. pewno coś, co przed chwilą powiedziałem, że nie jestem w stanie tego No. określić. Mm,
Żyjemy tu i teraz, konflikty są częścią naszej rzeczywistości, konflikty są realne, czy jeśli chodzi o biznes, czy jeśli chodzi o wojnę, tak, politykę i sprawy militarne. I to jest część naszego świata, tak? Natomiast głęboko wierzę w to, że dzięki dobremu zrozumieniu ludzkiej natury i sił rządzących ludźmi, organizacjami, właśnie tymi interakcjami, jesteśmy w stanie lepiej tym zarządzić, tak? I historia pokazuje takie przykłady. Znowuż, jesteśmy w dziedzinie nauk społecznych, także nigdy się nie dowiemy, co by było gdyby, tak? No tak, nie ma testów AB. No nie ma testów AB, tak? Nie mamy z drugiego... Można byłoby tak zrobić, ale... Tak. Ale bardziej jako symulacja komputerowa na przykład? No, czekam bardzo na moment, kiedy dojdziemy kiedy będziemy mogli symulować cywilizację. No to by musiało powstać coś takiego jak mózg matrioszka pewnie, tak żeby cała energia słoneczna zasilała jeden superkomputer. To być może wtedy byłaby możliwa taka symulacja właśnie społeczeństw. Albo super zrozumienie, wiesz, na poziomie już takim, że te algorytmy nie będą takie ciężkie i nie będzie potrzebna aż taka moc obliczeniowa, bo okej, to jest kolejny poziom abstrakcji, ale ja tak trochę to widzę, no bo wzory, żyjemy w symulacji? A jakby tak było, to byś mi powiedział, co? Nie, ale ja pytam ciebie, nie? Z twojego doświadczenia. No, jest taka koncepcja, tak? Nie jestem w stanie tego wykluczyć, tak? No właśnie, ciężko to potwierdzić. Czy z science fiction, czy z czystej logiki jakby wynika to, że nie jest... Pewnie tak. Znaczy, nie, że pewnie tak, ale że nie jest to wykluczone, tak? Był taki, pamiętam, Księgi Robotów chyba Lema, tam było takie opowiadanie, gdzie jeden szalony naukowiec hodował mózgi i symulował właśnie, że dla nich życie, tak, że one były święcie przekonane o tym, że żyją, tak, czy Matrix nawet, nie, jak się nad tym dobrze zastanowić, tak, jeśli tak, wszystkie bodźce, które ty odbierasz, czy wszystkie doświadczenia, które ty masz, są spowodowane czujnikami, tak, węchem, dotykiem, wzrokiem, które są zamieniane na impulsy elektryczne, które docierają do mózgu, tak. No, gdyby twój mózg był w słoiku i byłyby dostarczane takie impulsy, no to byś nie rozróżnił, czy to jest świat rzeczywisty, czy właśnie symulacja, tak? No tak, zgadzam się. No i właśnie trochę tak czuję, że do tego dążymy. No, chciałoby się mieć właśnie drugą cywilizację i robić sobie testy AB, tak, nie? Tak, znaczy tak zaawansowani to na pewno nie jesteśmy, ale to jest dla mnie jeden z takich właśnie bardzo ważnych motywatorów w pracy naukowej. Okay. Także, że właśnie po to jest to budowanie modeli matematycznych, po to jest modelowanie tych różnych sytuacji społecznych, żeby powoli do tego dochodzić. Tak? No to też nie było tak przecież, że właśnie tam z prawa Newtona zostały odkryte milion, czy tam nie wiem, 100 000 lat temu, tylko zostały odkryte przez Newtona jakieś tam, 400 czy 500 lat dosyć temu. niedawno, no. Dobra, czyli wierzysz w to, że da się tak zaprojektować system, wiedząc, jakie mniej więcej są motywacje ludzi, czy znając wzory, żeby zminimalizować... Siły działające właśnie na ludzi i na interakcję między nimi, tak? No bo ja zakładam, że świat jest matematyczny, tak? Tak już chyba o tym mówiliśmy na początku, że raczej konsensus jest wokół tego, że świat jest matematyczny. To nie jest bezalternatywna wersja czy wizja rzeczywistości, ale ja tak po prostu w to wierzysz. Zakładam, no bo w fizyce to się sprawdziło, tak? Przynajmniej w tej fizyce właśnie newtonowskiej, powiedzmy, nie? Ja też w to wierzę. No i teraz, jak sobie zobaczymy na właśnie tych klasyków, którzy jeszcze nie znali teorii gier, tak? Książę Metternich na przykład, Talleyrand, Clausewitz, tak? Czy Machiavelli.
O, Mhm. to bardziej nawet bym takich, powiedzmy, szedł w dyplomatów i polityków niż wojskowych. To oni dosyć dobrze w swoich, pisząc o swoich doświadczeniach właśnie z różnych tam rozmów pokojowych, tak, wypowiadania wojny, traktatów i tak dalej, jakby logicznie uzasadniali, dlaczego dane rozwiązanie będzie trwałe albo nietrwałe, tak? Mhm. No i to bardzo przypomina już konstrukcję właśnie równowagi z teorii gier, tak? Gdzie musimy zbudować matematycznie, znaczy z modele, które budujemy, no to szukamy tej równowagi, tak? Mhm. Gdzie żadnemu z graczy nie opłaca się po prostu zmieniać systemu, tak? Czy sposobu postępowania w systemie, tak? Mhm. I na przykład bardzo mnie zainspirowało książka Kissingera, Dyplomacja, taka cegła Mhm. potężna, gdzie on opisywał, bo on zafascynowany jest Metternichem, tak, czyli dyplomatą z Cesarstwa Austriackiego, który doprowadził do pokoju, czy doprowadził, no, był jednym z graczy, który doprowadzał do pokoju w Europie po wojnach napoleońskich, tak? I on pokazywał właśnie tą, powiedzmy, mądrość z Metternicha, który usadził do stołu negocjacyjnego, również przegranego w wyniku tych starć, tak? Czyli Francję. Mhm. I dzięki temu został stworzony układ, który przetrwał no, dziesiątki lat w Europie, który nie był kwestionowany i tam, powiedzmy, równowaga została złapana, tak? I w kontrze do tego Kissinger pokazuje sytuację po I wojnie światowej, gdzie to jest niewygodne dla nas z Polaków, tak? Ale Mhm. No, gdzie, historii ale się nie oszuka. no historii się nie oszuka, ale Znaczy, też mi chodzi oszuka się, no. można w różny sposób Tak, tak, przedstawić. tak. Mi chodzi o ten model taki, no powiedzmy Mhm. matematyczny, tak? Mhm. Mhm. Czy może taki tam, nie wiem, wyciągnięcie właśnie tych ważnych Mhm. elementów, tak? Gdzie właśnie Kissinger pokazuje, że po I wojnie światowej Niemcy zostały upokorzone przez państwa, które zwyciężyły, tak? Zostały im odebrane ziemie ich wschodnie, tak? Czyli nasze zachodnie, tam korytarz pomorski, część właśnie Wielkopolski, Górnego Śląska i tak dalej. I Niemców nie zaproszono do rozmów pokojowych i doszło do bardzo kuriozalnej sytuacji, czy sytuacji, która była praktycznie no, nie mogła się zdarzyć na chłopski rozum ludzi z tamtej epoki, także Niemcy dogadały się z Rosją, tak? I przez to, czy Mhm. w konsekwencji już po 20 latach wybuchła II wojna światowa, tak? Okej, dobra, no to jest bardzo ciekawe i w sumie rzeczywiście zaproszenie tego przegranego do stołu nie jest kontrintuicyjne Tak. z naszego Mhm. takiego brutalnego, historycznego spojrzenia na Mhm. człowieka, ale rzeczywiście bez tego te Chodzi układy nie o to, będą żeby działać, no, tak, chodzi o to, rozumiem, no, żeby żeby układy były nie upokarzać, tak? No, trwałe. a wcześniej o Mhm. tym mówił Machiavelli, tak, że jeśli masz komuś zaszkodzić, to zaszkodź skutecznie, tak, żeby po prostu go uciszyć i Żeby go zgładzić. żeby go zgładzić, tak? Mhm. Ale najgorsze, co możesz zrobić, to podszczypywać Mhm. wkurzać i dręczyć, tak? No bo w końcu No tak, tak, to się odwróci, no, po tak, no to prostu. znowuż takie akurat bardzo brutalne, tak? No, z drugiej strony sugeruje rozwiązania ostateczne, tak? Natomiast matematycznie to gdzieś tam ma swoje uzasadnienie wtedy, nie? To nie wiem, czy oglądałeś Wikingów, ale to mi się pokrywa właśnie z tym, że Mhm. oni tam jak wybijali rodzinę, to tak konsekwentnie, żeby nie było opcji, Mhm. że jakikolwiek potomek Tak. rzeczywiście zostanie, nawet taki, Mhm. który się wydaje, że jest słaby i tak dalej, bo on No tak, tym, bo by się będzie mścił. Mhm. bo w nim ta agresja będzie rosła, a No tacy tak, ludzie są tak, potężni, no tak, więc tak. No to ciekawe. kolejny ciekawy element to jest właśnie takiej teorii ewolucji społecznej mechanizm zemsty właśnie, nie? Mhm. Że dzięki mechanizmowi zemsty ludzie bardziej muszą siebie szanować, tak? No bo jeśli mechanizmu zemsty by nie było, no to w społeczeństwach po prostu by ten najbardziej agresywny dominował, tak? A jak Mhm. mamy ten mechanizm zemsty, no to jednak ten agresywny musi uważać na to, że jest 2 pokolenia dalej Tak. Mhm. w pewnych sytuacjach
No, może się zwrócić przeciwko niemu tak zwana karma. Spoko. Masz jeszcze jakieś swoje przemyślenia a propos tego właśnie, za czym ludzie idą? Jak stworzyć takie środowisko w firmie, żeby ludzie rzeczywiście chcieli realizować ten... Mhm. I tak jak już powiedzieliśmy, dobrze by było, gdyby to był jeden klarowny, wspólny cel. Tak. I jak to Mhm. zrobić, żeby rzeczywiście ludziom się chciało? Mhm. Dzisiaj jest dużo takich kontrowersyjnych dyskusji a propos tego, który system jest lepszy, że Europa dzisiaj jest słaba No ja mam tutaj swoje nie, jednoznaczne zdanie pod tym kątem. dawaj, mów. No to, że Europa jest słaba i że ten stan nie może długo przetrwać, to ja pamiętam, Janusz Korwin-Mikke mówił jakieś, no nie wiem, odkąd uzyskałem jakąkolwiek świadomość polityczną, tak? I można powiedzieć sobie o tym człowieku cokolwiek, ale on często dobrze diagnozował sytuację. I ja miałem takie, no tak jak mówię, od początku mojej jakiejś tam świadomości właśnie takiej powiedzmy politycznej, ja w to wierzyłem, tak? Znaczy w sensie to mi się składało, to mi się dodawało, że faktycznie tak jest, tak? No i teraz to się potwierdza po prostu, nie? To oczywiście ten wątek można bardzo mocno rozwinąć. Natomiast mnie nic nie zaskakuje tutaj teraz w tej sytuacji, tak? Dobra. Wróćmy na chwilę do motywacji ludzi, zaraz przejdziemy do tego wątku, bo ten wątek jest moim zdaniem ultra ważny i fajnie by było go rozwinąć pod różnymi kątami. A propos tej motywacji ludzi, jak twoim zdaniem właśnie Kultura robi się... organizacyjna. Bezwzględnie kultura organizacyjna, kultura zaufania. Nie, to też z takich szybkich, że tak powiem, treści do zapoznania się, to doktryna jakości Blicklego znowuż. Tam profesor Blickle bardzo fajnie opisuje właśnie różnicę między kulturą strachu, bardzo charakterystyczną właśnie dla naszej części Europy, i kulturę zaufania, no powiedzmy tam trochę idealistycznie przedstawioną, natomiast to jest to coś, do czego powinniśmy dążyć, tak? Czyli właśnie, że ludzie nie boją się mówić o problemach, że ludzie zgłaszają problemy, że nikt nie zamiata problemów pod dywan, nie ma żadnych premii za jakość, problemy rozwiązujemy wspólnie, poświęcamy na to czas, nie dajemy się zagonić bieżączce, tak? To są te elementy, które budują nam po pierwsze cały czas nam doskonałą organizację za darmo, można powiedzieć, tak? A po drugie właśnie budują tą wspólnotę. Co masz na myśli, mówiąc za darmo? Za darmo to znaczy, że możemy wydawać kupę kasy na szkolenia, na drogie studia podyplomowe, na konsultantów, tak? I ich wartość jest no często taka no po prostu tak, no, dużo pieniędzy da się w ten sposób przepalić, nie? A wystarczy najprostsze narzędzia, bezwzględnie najprostsze narzędzia, 5 Why, tak? Dlaczego tak się stało, nie? Dlaczego strona czy tam sklep internetowy naszemu klientowi wyleciał w powietrze, tak, i my przez 3 dni nie byliśmy w stanie z tym nic zrobić, tak? Nie mam do ciebie pretensji, nie mam pretensji do ciebie, nawet jeśli skopałeś. To nie ma znaczenia, nie? Zastanówmy się wszyscy, co się stało, nie? Zastanówmy się, tak, czy właśnie jakie elementy techniczne zawiodły, jakie elementy ludzkie zawiodły, jakie elementy organizacyjne zawiodły, tak? Czy ktoś nie był za bardzo obciążony, czy mamy standard na ten temat, tak? Czy są właśnie jakieś tam, nie wiem, procesy, procedury pospisywane, czy każdy wiedział, w jaki sposób ma postąpić. Czyli niewinny człowiek, tylko szukamy winy w procesie, tak, i po procesie, w organizacji. I po prostu próbujemy ją naprawić. Jak zmotywować ludzi do tego, żeby zgłaszali, że coś złego dzieje się w firmie? No to jest długa praca, bo tak jak powiedziałem, to no też wiele badań właśnie takich socjologicznych na to wskazuje, że my mamy z tym w ogóle w tej naszej części świata mamy z tym duży problem, nie? U nas panuje tak zwana kultura folwarczna, tak, to no też możemy wątek rozwinąć, ale ludzie po prostu są nastawieni na to, że jest taka inna
etyka względem siebie na tym samym poziomie i inna względem ludzi na innym poziomie, tak? Czyli krótko mówiąc, pracownicy się łączą, żeby... My i oni, My tak? i oni, tak, tak, tak. Znaczy, No. ale tu mam na myśli konkretnie Jasne. hierarchię, nie? Nic innego, nie? Także zarządy, właściciele traktują ludzi jak leniwych pracowników, których trzeba zmuszać do wszystkiego, tak? I najlepiej dać im kij i marchewkę, tak? Albo pogrozić im tym kijem, tak, że nie wiem, zwolnieniem czy obcięciem premii, albo właśnie dawać marchewkę, tak, że jeśli dobrze wykonasz swoją robotę, to dostaniesz premię, nie? A z kolei pracownicy myślą w ten sposób, że tam są wyzyskiwacze, tak, że im zależy tylko i wyłącznie na prywatnym zysku kosztem innych, tak, czy właśnie bardzo niebiznesowo. Nie mają jakby tego zrozumienia biznesu. I pewną cnotą jest ukrywanie właśnie różnych tam, powiedzmy tam, nie wiem, no, z problemów czy z niezgodności, tak, przed pracodawcą. Nie? Czyli czujesz, ja trochę tak czuję, że jeżeli pracownik ukrywa jakiś problem, ale z nim sobie radzi, to on myśli, że właśnie dobrze robi, tak? Tak. No, to jest częsta postawa, nie? No bo to znowuż tak, no nie ma co generalizować, znaczy zwłaszcza właśnie w tych nowych biznesach pod tytułem software house'y, tak, czy jakieś tam agencje, tak, biznesy, które powstały po prostu już tam powiedzmy po roku 2000, powiedzmy, czy tam w tych okolicach, tworzone od podstaw przez młodych ludzi, którzy widzieli świat, znają języki i tak dalej, no to często to już inaczej wygląda. Natomiast kulturalnie mamy to głęboko zaszyte, no, co jest właśnie skutkiem tych procesów historycznych, które u nas były. Tak? To też nie znaczy, że my jesteśmy jacyś gorsi, tylko po prostu tak nas historia ukształtowała. Nie? No, to Dobra, nie jest to zmiany szybko. Jak się z tym walczy? Jak się to transformuje właśnie w tę stronę, w której rzeczywiście jak ktoś widzi problem, bo rozumiem, że twoim zdaniem, i ja też w to głęboko wierzę, popraw mnie jeśli się mylę, że dobra kultura to taka, gdzie jeżeli widzimy błąd, to pracownik, jeżeli widzi błąd, wspólnik, ktokolwiek podnosi rękę i mówi, tu jest błąd, naprawmy go. Dokładnie, tak? Dokładnie tak. Dobra, jak w takim razie z tego mentalu, w którym rzeczywiście ukrywa się takie rzeczy, jak zmotywować tych ludzi twoim zdaniem, żeby oni to zgłaszali? Znaczy pierwsza rzecz to jest odpowiednie dobieranie ludzi tak naprawdę, nie? Bo znaczy jeśli mam dawać rady przedsiębiorcom albo przyszłym przedsiębiorcom, no to dobieranie odpowiednich ludzi, tak? Którzy mają właśnie taki mental. Ludzie są... A jak to sprawdzić? W boju. W boju. W boju, no. Okay. Nie wiem, czy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej na przykład można to sprawdzić. Byłoby to pewnie ultra trudne. Znaczy, myślę, że tak, znaczy, ja myślę, że wiele osób myśli, że cnotą właśnie jest samodzielnie szybko rozwiązać problem i tego nie pokazywać na przykład, nie? No ale też na pewno nikt nie powie, ja uważam, że problem należy zamiatać pod dywan, nie? No nikt tak się do tego nie przyzna, nie? Tak. Także raczej właśnie sprawdzenie w boju i niestety metoda właśnie taka, żeby po prostu pozbywać się ludzi z zespołu, którzy nie potrafią się do takiej kultury organizacyjnej dostosować. Teraz jeszcze pytanie, jak takich ludzi namierzać, bo to też jest... No to akurat dosyć prosto. Znaczy, zależy oczywiście jaki duży zespół, tak, myśmy tam maksymalnie mieli zespół tam kilkadziesiąt osób, tak, to praktycznie każdego się znało, no to nigdy nie mieliśmy takiego problemu, żeby nie móc tego zrobić, ale to myślę, że w większych firmach też jakby nie ma tego problemu pod kątem, znaczy, jeśli dobrze to jest zorganizowane, jeśli są liderzy obszarów, no to oni powinni nie mieć z tym problemu. Tak? Okej, czyli lider to będzie widział. Tak, myślę, że tak, bo znaczy, z mojego doświadczenia tak jest, tak, że po prostu są osoby, które problemy zgłaszają, które nad problemami pracują, no i są takie osoby, które są po prostu wiecznie niezadowolone, tak, są jacyś nie wiadomo jacy oni, którzy czegoś nie dają, czegoś nie robią, tak. Czyli to jest ta postawa, dobra. No, to łatwo rzeczywiście. Tak mniej więcej, no to znowu to jest pewne takie generalizowanie, aczkolwiek z mojego doświadczenia
no po prostu widać, nie? Kto pracuje nad rozwiązaniem, kto szuka siły do tego, żeby znaleźć jakiś sposób, a kto szuka po prostu wymówek, nie? Okej, dobra. No jest to jakiś klucz, rzeczywiście czuję. Myślę sobie, że po prostu mogą istnieć tacy ludzie, którzy deklaratywnie szukają tych rozwiązań i jakby trochę to markują, ale może nie rozumieją rdzenia, że to właśnie chodzi o to, żeby ten proces zmieniać sam. I to mogłoby być trudne do wykrycia, no ale okej, no to już jest bardziej wchodzenie w bardzo mocne didaskalia, i w konkretne przypadki, nie? Tak by trzeba było to analizować, nie? Jasne. I też tylko jeszcze jedna rzecz może, bo powiedziałem, żeby się po prostu pozbywać ludzi, którzy z zespołu, tak, którzy są takimi hamulcowymi, którzy psują tą atmosferę. Nie chcę zwiększać tego przekazu, żeby było jasne, bo faktycznie tak uważam, że po prostu ten zespół musi być... Fajne porównanie, kiedyś słyszałem do Kosmiczny Mecz. Kojarzysz taką bajkę? No to mam dzieci. Właśnie. Sam też ją kojarzę w sumie ze swojego. No to z naszego dzieciństwa raczej. Tak. To jest fajny przykład właśnie zbudowania zespołu z różnych tam powiedzmy nieudaczników, tak? Nie chcę znowu tam nikogo obrażać, ale trochę tak jest. Znaczy wiesz, młodzi ludzie wchodząc w świat profesjonalny, no to są nieudacznikami, tak? No byłem nieudacznikiem, tak? No i co? Jasne. Trzeba po prostu się obczaskać, tak? No i teraz budując firmę właśnie tak od zera, no to faktycznie budujesz z różnych ludzi, którzy są nie potrafią grać w tą koszykówkę, ale dzięki temu właśnie, dzięki przywództwu, dzięki woli walki, dzięki szczerości, z zasadą właśnie w tym zespole, otwartości i tak dalej, no to budujesz ten zwycięski zespół, nie? Tak, i sztuką właśnie na tym poziomie rozwoju, na tym etapie rozwoju jest zbudować zespół właśnie z różnych osobowości, z ludzi, którzy niekoniecznie są super domenowo, ale którzy mają odpowiednie podejście, którzy mają odpowiedni mindset, tak właśnie, żeby się rozwijać, żeby i domenowo się rozwijać i właśnie w organizację, żeby rozwijać. No dobra, powiedziałeś o tym, żeby usuwać takich ludzi. Ja też to czuję, tylko pytanie, co w takim razie z programem naprawczym? Czy ludzie się też zmieniają? Czy ludzie się zmieniają, twoim zdaniem? Znaczy, no to zależy, jakie cechy, nie? No bo... Ja mam właśnie problem z tym pytaniem, bo mam wrażenie, że jeżeli mówimy o swoim kontekście, to zawsze mówimy, że tak, jeżeli mówimy o innych kontekście, to przeważnie, że nie. I to jest takie, wiesz, reklamy na mnie nie działają. Nie? To jest... No spoko. Znaczy nie, ja mam tutaj odpowiedź taką, wydaje mi się, dosyć czystą akurat, jak nie ja. No są cechy sztywne i są cechy ruchome, tak? No wzrostu nie zmienisz, tak? Dobra. No masz wzrost, jaki masz i tak samo poziomu inteligencji. O, to tutaj to bym polemizował. Jest w Stanach taka usługa, 15 centymetrów tak? Mogą ci dodać w ciągu tam 3 operacji, więc... No dobra, no to o tym nie wiedziałem. Jest taki gość, który się w tym specjalizuje, dosłownie. Ale to przedłuża kości te piszczelowe. Ale naciąga, czy nie, nowe. Nie, no po prostu przecinać nogę i ją przedłuża. No. Taki, jakiś jest na to proces, jest framework na to, nie? No dobrze, no to jest okej, jest jakiś edge case, ale moja myśl była taka i będę się i trzymał, że wyjątek potwierdza regułę, że są cechy sztywne i są cechy elastyczne, tak? No, jedną z cech sztywnych jest właśnie wzrost i jest na przykład inteligencja, tak? No inteligencji też nie zmienisz, tak? Znaczy w sensie, jak masz inteligencję tam, nie wiem, 116, no to dzięki ćwiczeniom, dzięki odpowiedniej tam diecie, ruchowi i tak dalej, no to może w testach ci wyjdzie 118, tak? Czy 120, nie wiem, w porywach, nie? Ale nie zmienisz na 240, ani też bez zniszczenia systemu pod tytułem, nie wiem, wylew krwi do mózgu, nie spadnie ci do 80, nie? Tak samo z siebie, nie? To jest cecha stała, tak? Okej, to z inteligencją to mnie zaskoczyłeś, że to wymieniłeś jako cechę stałą. Nie wiem, czy bym się tu zgodził, ale nie wiem, czy da się to zbadać też, nie? Ale to jest ultra ciekawe. Dlaczego tak sądzisz? Znaczy, ja to wziąłem z literatury. Okej, dobra. I się po prostu z tym zgadzam. To jest zbadane, tak? To jest cybernetyka profesora Mazura.
Profesor Mazur, dla mnie jeden z takich wybitniejszych myślicieli, który właśnie przykładał, bo to jest profesor techniczny, tak? Nie pamiętam, czy elektrykiem był, czy... No ale w każdym razie zajmował się cybernetyką taką stricte właśnie techniczną. Tworzył automaty i teoretyczne prace na temat systemów autonomicznych i przełożył to na systemy społeczne, nie? Czyli właśnie cybernetykę społeczną, nie? I tam dużo rzeczy ma sens. Dużo tych jego modeli czy konstrukcji myślowych dobrze tłumaczy rzeczywistość. Czyli dobra, jak rozumiem, to generalizując, dobra, zanim zadam to pytanie, to zadam wcześniejsze. Czy ludzie mają, twoim zdaniem... Czy się zmieniają? Czy mają talent do czegoś i czy to ma znaczenie w kontekście treningu? Talent versus trening? Czy może trening przeskoczyć talent? Czy w ogóle coś takiego jak talent twoim zdaniem istnieje, czy nie? Istnieje, tak, oczywiście, że istnieje. Dobra. Istnieje talent, na pewno istnieje talent. Czy trening przeskoczy talent? Uważam, że trening ma znacznie większe znaczenie niż talent. Natomiast na pewno istnieje coś takiego jak talent. Znaczy talent często paradoksalnie może utrudnić w osiąganiu najlepszych wyników, bo się człowiek rozleniwia. Nie? Bo człowiek będzie mniej trenował, tak. No, to z tym się zgadzam. Tak. Czy człowiek, który ma bardzo mocny talent versus człowiek, który będzie właśnie mocno trenował, tylko że mocniej niż... mocniej. Mądrze. Przeskoczy. Optymalnie. Przeskoczy tego. Tak, znaczy wiesz, to znowu byśmy myśleli na konkretnym przykładzie, tak? No bo jasne. No. Nie zawsze to jest generalizacja. No to jest generalizacja, no bo ktoś, kto ma tam, nie wiem, 1,50 m, nigdy nie będzie dobrze grał w koszykówkę, tak? Nie oszukujmy się, tak? No to nie jest tak, że wymyślę sobie właśnie, że będę matematykiem na przykład, tak? Dzisiaj w wieku prawie 40 lat, że faktycznie bym zrobił dyplom na Uniwersytecie Adama Mickiewicza z matematyki i będę świetnym matematykiem i będę zdobywał nagrody z matematyki. No już nie będę, tak? Okej, czyli uważasz, że mamy do pewnego momentu po prostu jakiś, w sensie, że nie wyprzedzimy tych, którzy długo po prostu trenowali, tak? W pewnym momencie twoim zdaniem mózg się usztywnia? Bo są dwie ścieżki tego, że jesteśmy rzeczywiście, mamy coś takiego jak elastyczność, to się jakoś nazywa elastyczność neuronalna, czy coś w tym stylu, że jesteśmy w stanie... Oczywiście ta efektywność się zmniejsza z czasem i to chyba jest niepodważalne, ale że jesteśmy w stanie do dosyć sędziwego wieku dalej modyfikować i mocno rozwijać swoją czachę, a w pewnym momencie nie, ale są też takie teorie, że jesteśmy w stanie do końca praktycznie mocno wpływać na to, jak myślimy. W co ty wierzysz i co może wiesz, że tak już jest? Nie wiem, to jest totalnie spoza mojego zakresu kompetencji. Znaczy na pewno mózg się starzeje, nie? Tak. No. Znaczy ciało się starzeje, to jest tak trywialne. Chociaż wiesz. No ja wiem, tak, można przedłużyć tak do 120 czy 150 czy 300 lat, nie wiem, no już tam różne rzeczy czytałem. Nie, no z mojej strony to by była pogawędka typu uczyć na imieninach, nie? To nie chcę w to wchodzić. Dobra. Wejdźmy do Europy versus Stany versus w ogóle świat. Ty powiedziałeś, że masz dosyć stałe zdanie, dosyć mocny statement w tym temacie. Jakbyś mógł to trochę rozwinąć? Znaczy, kilka rzeczy, na które zwracałem uwagę od lat, tak kierowany właśnie filozofami czy myślicielami, którzy się tym zajmowali, tak? Którzy po prostu nie łykali wszystkiego, no to kwestia rozleniwienia się niesamowitego, odcięcia się od korzeni europejskich, tak? Co? A co rozumiesz przez korzenie europejskie? Korzenie europejskie, no ta triada to jest słynna, tak? No, filozofia grecka, prawo rzymskie i etyka chrześcijańska, tak? No to też już takie aż memiczne jest, że tak powiem. Natomiast
Europa była bardzo trudnym do mieszkania kontynentem, tak, bo tutaj panowały srogie zimy, tak, i wojny między rodzącymi się państwami po upadku Imperium Rzymskiego, tak, no to spowodowało, że faktycznie zdobyliśmy pewien poziom rozwoju cywilizacyjnego, tak, dzięki któremu zbudowaliśmy dobrobyt. Tak? Natomiast potem ten cykl zaczął się domykać i dobrobyt spowodował, że ta zachodnia przede wszystkim część Europy po prostu mocno odpuściła. Tak? I na to się nałożyła demokracja, gdzie faktycznie jeśli ona wygląda w taki sposób, jak wyglądało to cały czas, nie wiem jak będzie za rok czy za 5 lat, tak? Ale jeśli przez lata to wyglądało tak jak właśnie w Europie Zachodniej od jakiegoś czasu u nas, tak, czyli właśnie przekupywanie przez polityków przez małe P, tak, po prostu łobuzów, surferów, tak, którzy schlebiają najniższym instynktom ludu i za ich pieniądze ich przekupują, żeby ludzie na nich głosowali, no to się nie mogło dobrze skończyć. Tak? Czyli taki jest fajny mem, który jest mega upraszcza jakby tą rzeczywistość, ale według mnie też fajnie to tłumaczy, tak nie wiem czy kojarzysz, jest takie podzielone na 4 pola jest plansza i pierwsza to jest chyba, że trudne czasy tworzą dzielnych ludzi, tak? Dzielni ludzie, czy twardzi ludzie tworzą łatwe dobre czasy, tak, dobre czasy tworzą miękkich ludzi, miękcy ludzie tworzą złe czasy. Nie? No niestety w mojej opinii to dosyć dobrze tłumaczy to, co się teraz dzieje, no i jesteśmy w tym ostatnim polu. Okej, czyli jakbyśmy mieli porównać, ostatnio widziałem takie zestawienie a propos takich kumulacji spółek o różnej wartości, Stany versus właśnie Europa. No i jeżeli ta grafika była prawdziwa, to jesteśmy naprawdę takim małym procentem tego, co jest rzeczywiście tam, co wpływa rzeczywiście na taką potencjalną, ostrą nierównowagę. No, mogą z nas zrobić praktycznie kolonię, tak na dobrą sprawę, bo kasą to się robi i to się trochę dzieje, tak? No to się dzieje. No. I to jest problem, nie? To się dzieje. Znaczy, to też znowu już ileś lat temu, tak, nie wiem, czy 15 czy 20, no ale to przecież przywódcy Chin się śmiali z Europy, nie? Że sprawy tego przylądka w Eurazji już nie mają większego znaczenia dla losów świata. Nie? I to, to nie były jakieś sygnały, które były tajne, tak? Czy tam, nie wiem, czy jest trudne do odkrycia. Nie? Myślisz, że jest jakieś rozwiązanie na to? Wiem, że to jest kontrowersyjny temat i wiem, że ludzie dziwnie na to reagują, ale dlatego zapraszam do komentarzy. Ale czy my mamy jakąś... Co musiałoby się stać, żebyśmy stali się z powrotem konkurencyjni? Jak twoim zdaniem... Znaczy jak to odwrócić? Jak trochę, to przetransformować na naszą korzyść? Nie? Najprostsza odpowiedź to jest stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Tak? No, świat jest brutalny, nie każdy... Świat jest brutalny i wymaga walki. Tak? Świat to nie jest miejsce, gdzie każdy ma prawo do mieszkania, opieki medycznej, do różnych tam powiedzmy zdobyczy współczesnej cywilizacji. No po prostu trzeba sobie na to zarobić, tak? I zakasać rękawy. I robić, tak? Jeśli na dzień dobry płacimy różnych tam obciążeń fiskalnych, tak? Jako młody przedsiębiorca, no dużo, po prostu dużo, tak? I idzie to na utrzymywanie właśnie, nie wiem, spółek Skarbu Państwa, tak, jakichś nierentownych przedsięwzięć, rozdmuchanej administracji, tak, jest mnóstwo ludzi, którzy no po prostu żyją z państwa, tak, po prostu tak, z państwa. Jest to nieefektywne na pewno. No to niestety, nie? I znaczy ja
tutaj nie jestem jakimś takim optymistą w krótkim terminie, że przyjdzie, nie wiem, znaczy na pewno nie będzie tak, że przyjdzie jakiś Nowa władza i nowa tak władza, tak, naprawi. i No to tak. zmieni, nie? Chociaż no, Trump się wydaje trochę taką osobą w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek no tutaj raczej trudno by się było spodziewać takiego układu, tym bardziej, że nasz system polityczny jest zupełnie inny, tak? Bo tam jest system prezydencki, tu mamy taki mieszany też nie wiadomo co trochę, nie? Tak. Także nie wiadomo nawet kto by miał to, czy kto, no, to jest taki mit rycerza na białym koniu, nie? Ale zmiana społeczna, która by powodowała to, że faktycznie idziemy w stronę po prostu wzięcia odpowiedzialności za siebie i za nasze państwo, z biegiem czasu mogłaby spowodować to, że będziemy się odradzać. Czyli ownership, ale na poziomie praktycznie obywatelskim. Trochę tak to widzę, znaczy w tym widzę jakąś tam nadzieję, nie? Ja mówię, no patrząc też na naszą sytuację demograficzną, to ja nie jestem w krótkim terminie optymistą, nie? Okay. Właśnie to podejście wielu ludzi, także no po prostu uciekanie od odpowiedzialności, tak? No też jest łatwiej robić firmy niż założyć rodzinę, nie? Często. Tak. I to no, może dobrze, żeby tutaj wybrzmiało, nie? Na takim kanale biznesowym, tak? Dla mnie człowieczeństwo wiąże się z braniem odpowiedzialności na siebie, nie? Za swoich bliskich, właśnie za swoje otoczenie, budowaniem nie tylko właśnie firmy, nie tylko organizacji, ale też z tej rodziny, nie? Tej podstawowej komórki po prostu, która sprawia, że możemy dalej się rozwijać właśnie jako społeczeństwo, jako cywilizacja, nie? Czyli z tego, co zrozumiałem, to twoim zdaniem postawa oddolna ludzi mogłaby rzeczywiście głęboka taka wzięcie takiej odpowiedzialności mogłoby zmienić te tory tak, w dłuższej perspektywie oczywiście. W dłuższej perspektywie, znaczy no... Też tak czuję, że to jest chyba jedyna ścieżka. Tak, jest jednak dosyć dużo przykładów na to, że właśnie społeczeństwo w Polsce wyprzedza państwo jako takie, nie? Że my mamy jako społeczeństwo większe aspiracje, jesteśmy dojrzalsi i tam, gdzie nie ma państwa, to tam lepiej sobie radzimy, tak, niż tam, gdzie państwo jest, nie? Tam tak naprawdę trudno wskazać elementy, gdzie państwo zadziałało dobrze, nie? No tam, nie wiem, budowa autostrad może jest okej, nie? Ale te wiele rzeczy właśnie, za które państwo się bierze, po prostu są słabe, nie? Natomiast my jakoś sobie radzimy, nie? Te domy budujemy, edukację sobie dla dzieciaków załatwiamy, organizujemy sobie właśnie alternatywny system ochrony zdrowia. Mimo, tak? No mimo, no dosłownie. Trochę tak, nie? Tak. Okej. Dobra, Jacek, powiedz mi tak, wróćmy trochę do waszej organizacji i chciałbym trochę wejść w to, jak powstał ten wasz projekt Automation First Business. Pilnuję się już. I to, o co chcę zapytać, to jest może takie kilkupoziomowe pytanie, ale wierzę, że zrozumiesz, o co mi chodzi. To nie jest tak, że to jest oddzielna spółka, ale to jest dzisiaj spółka w waszej spółce matce Blue Owl, ale ona się wydzieli, czy już się wydzieliła, czy jak wygląda ta transformacja z twojej perspektywy? Bo o tym się nie mówi, a wiem, że wszyscy tak robią. Jak zakładają jakiś kolejny projekt, no to nie opłaca się od razu wydzielić spółki i robić pod to podmiotu i tak dalej. Te ustalenia wszystkie są trochę wirtualne, rozmawia się z ludźmi, bardziej to jest wszystko oparte o zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś trochę opowiedział o tym procesie, jak to u was wyglądało i z Alkiem, i z Krzysztofem, jak to jest podzielone i mentalnie, i formalnościowo, i co tam się będzie działo. Nie? Tak. Znaczy pomysł na Automation First Business powstał w kilku głowach przynajmniej, tak, bo jeszcze wcześniej też z innymi osobami podmiot był tworzony. No i założeniem tam było stworzenie organizacji, która będzie
Z jednej strony miała super element taki konsultingowy, tak, gdzie ten konsulting będzie z takiego prawdziwego zdarzenia, gdzie operacyjnie właśnie przyjrzymy się, jak wyglądają procesy wewnątrz firmy, gdzie możemy uzyskać największą dźwignię, tak, gdzie będziemy w stanie czy organizacyjnie, czy technologicznie poprawić działanie tej firmy. No i ten drugi komponent to właśnie stricte technologiczny, nie? Czyli właśnie wdrażanie automatyzacji, cyfryzacji, automatyzacji procesów biznesowych za pomocą po prostu narzędzi informatycznych. Nie? No i dzięki temu, że z Alkiem się spotkaliśmy, dzięki temu, że on też zaryzykował, wszedł z nami w taki układ, udało się stworzyć markę, pozyskać pierwszych klientów i stworzyć jakby właśnie ten zarys tej usługi, która właśnie łączy te dwa komponenty konsultingowy i informatyczny. Tak? No tutaj na pewno ta wiodąca rola Alka jest niepodważalna. Nie? To bez Alka bezwzględnie by się to nie udało. Tak. I z tego, co ja rozumiem, no to Alek jest operacyjną postacią. Dba o to, żeby tam się działo, żeby były odpowiednie od procesów przez nawet takie praktycznie rutyny i tak dalej, tak? Więc on jest taką osobą. Ty jesteś osobą bardziej koncepcyjno-strategiczną, ale to wy jesteście odpowiedzialni za ten podmiot, a za wdrożenia, tak staram się to narysować na klockach, a za wdrożenia technologiczne Krzysztof, albo ty, chociaż ty byłeś operacyjny, jakbyś to rozłożył na klocki, no bo ja zgaduję, że to jest tak, że wy jako software house trochę dobudowaliście sobie coś, co rzeczywiście zapewni raz dodatkowy przychód, dwa zapewni stałych klientów i to jeszcze takich fajnych, no bo trochę na długim procesie, jak już wejdą, to ta transformacja jest długa i od konsultingu do technologii to koło tam się ładnie zamyka. Tak. Znaczy, zgaduję. Tak. No, w analizach strategicznych tak to mniej więcej wyglądało, ale bezwzględnie tutaj też bardzo ważny był ten czynnik taki powiedzmy ludzki pod tytułem pasja Alka. Nie? Bo Alek faktycznie jest osobą, która no w tym obszarze, tak ja to tak widzę, tak, jest takim wizjonerem, który wie, jak by chciał, żeby ta firma była poukładana, wie, jakie usługi do jakich klientów chciałby kierować i ma w tym wszystkim misję, tak? I to czuć, to widać jakby właśnie tą jego energię i ten ciąg na bramkę, tak? Ten ciąg na bramkę I to jest osoba, która będzie podejmowała główne decyzje? Tak. No, Alek jest prezesem, tak? CEO tego bytu, więc tutaj bezwzględnie jakby on podejmuje najważniejsze decyzje i po jego stronie jest dowiezienie jakby tego całego projektu. Super. Dobra. Jak to dalej będzie wyglądać? Powstanie nowy byt jako spółka? Tak jest zamiar. Jak strategicznie do tego podchodzicie? Kiedy i dlaczego wtedy? Myślę, że jak najszybciej. To jest kwestia ostatnich ustaleń tak naprawdę. Tutaj znowuż pomaga mocno teoria gier i właśnie takie logiczne porozkładanie tych wszystkich akcentów, bo to są bardzo niebanalne rzeczy, nie? Żeby dokładnie sobie dogadać co, jak, kto za co odpowiedzialny, kto ile wnosi i tak dalej. Natomiast no, tym paliwem bezwzględnie, tym paliwem, bardziej smarem bym powiedział, tak, który wypełnia te wszystkie nierówności, jest po prostu zaufanie. Nie? To jak to zrobić dobrze, skoro ty mówisz, że używasz do tego teorii gier, jakbyś mógł podpowiedzieć ludziom, jak podejść w ogóle do takiego mentalnego czy dzielenia tego biznesu, którego jeszcze tak na dobrą sprawę nie ma w takiej, dużej klasie. Mówię tutaj o tym, że przychody będą rosły dopiero, a no jest jakaś teraz pula, plus są pewne odpowiedzialności, plus są pewne symulacje tego, jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o zmianę tych obszarów odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego podejść, żeby to miało głowę? Bo wszyscy to na czuja robią, nie? Tak. Znaczy, przynajmniej ja.
No tak, znaczy ja myślę, że to jest najlepszy sposób jakby tak fundamentalnie, tak, no bo bezwzględnie tą wartością, która jest kryje się jakby za całym procesem, jest właśnie to zaufanie, tak, nie wiem, jakieś tam koleżeństwo i tak dalej, ale no jednocześnie z biznesowym podejściem, tak, bo tutaj więc nikt się nie obrazi, jeśli ostatecznie tam, nie wiem, ktoś się wycofa, czy z czymś się nie dogadamy, no po prostu Oczywiście. gra, nie? Tak. Odpowiednio. Natomiast no bezwzględnie właśnie to zaufanie, szczerość, tak, no to są te elementy, które w mojej opinii są niezbędne do tego, żeby prowadzić dobry biznes. Tak? To nie tak jak sobie pewnie część ludzi wyobraża, że właśnie na tych szczytach się dzieją jakieś podejrzane rzeczy, machlojki i tak dalej, tylko właśnie mówienie, co się zrobi i zrobienie tego, tak? I to dotyczy jakby każdej sytuacji, tak? Jeśli mówię, że nie wiem, że wejdę z takimi pieniędzmi, no to w takim i takim terminie, no to wejdę z takimi pieniędzmi w takim terminie, tak? Jeśli mówię, że wykonam jakąś akcję ofensywną, tak? Że nie wiem, no to pracownika, że cię zwolnię, jeśli coś tam, tak? Albo do potencjalnego partnera, że nie wchodzę w to, jeśli coś tam, tak? No to też to robię, nie? Konsekwencje. Konsekwencja i budowanie właśnie tej wiarygodności, tak? I to nie jest tak, jak właśnie tak jak przedstawiłeś. Ja też trochę tak widzę biznes, że to jest win-win i wszystko oparte na zaufaniu. To nie jest wcale tak, że ludzie wydzierają od siebie jak najwięcej, żeby zagarnąć. To nie jest wojna, prawda? W sensie nie wierzę w to, że może właśnie, że znaczy, może to być efektywne. Jest to tarcie, nie? To bezwzględnie, nie? No to... Zawsze będzie. Zawsze będzie, nie? Zawsze będzie i to nigdy nie ma tych jakby bezwzględnych wartości, nie? Że albo mamy współpracę, tak, bo w słowniku, jak sobie zobaczymy słownik antonimów, tak, no to mamy współpraca, przeciwieństwo, rywalizacja, tak, czy tam konflikt, nie? Konflikt, przeciwieństwo, współpraca, nie? No to jest czarne i białe, tak, 0 i 1. Nigdy tak nie ma. Praktycznie, znaczy są sztuczne sytuacje wywołane przez człowieka, gdzie faktycznie mamy sytuację zero-jedynkową. Tak? Taką sytuacją jest gra typu szachy. No dobra, tak uproszczę, bo też może być pad, nie? Ale... No tak. No, ale generalnie tak, gry właśnie takie towarzyskie, czy tam, nie wiem, czy piłka nożna, tak właśnie pomijając ten remis, to jest taka gra, gdzie faktycznie jest zero-jedynkowo, tak? My wygrywamy kosztem kogoś, tak? Krótko mówiąc, nie? Sport. Natomiast w rzeczywistości tak nie ma, tak? Jeśli zobaczymy sobie najbardziej wrogie organizacje, wrogich sobie ludzi, tak? Teraz trwa wojna między Rosją a Ukrainą, tak? No to mimo wszystko kanały komunikacyjne jakieś tam są, tak? Jak była wojna, jak Hitler zaatakował Polskę, no to przecież też nie było tak, że nie było żadnych kanałów komunikacyjnych, tak? Oni mordowali tutaj ludzi, robili potworne rzeczy, ale jakiś kanał komunikacyjny tam, nie wiem, czy z polskim rządem podziemnym, czy z pewnymi przedstawicielami państwa polskiego, kościoła i tak dalej, kanały komunikacyjne jakieś były, tak? Inaczej po prostu byśmy się wszyscy wycięli w pień, tak? Więc w najbardziej takich życiowo skrajnych sytuacjach ona nie jest nigdy całkowicie czarna, nie? Ona jest blisko czarnej, ale nie jest całkowicie czarna, nie? Otwiera to głowę, no. Z drugiej strony, nie wiem, wyobraźmy sobie najbardziej białą sytuację, nie wiem, małżeństwo, relacja, kobieta, mężczyzna. No tak, dziecko, rodzic, może bliżej nawet, dziecko, nie? rodzic, no. Nie ma tam konfliktów? No, są. Nie masz białego i czarnego, nie? To jest spektrum, tak? To jest spektrum, wielobarwne spektrum, tak? Nie masz nigdy czystej rywalizacji i czystej współpracy. Tak, ale właśnie czuję, że chyba jeżeli chodzi o rodzić dziecko, to jest jedna z najczystszych pewnie relacji, bo tam intencje są przeważnie i tak sprowadzają się do tego, że chcesz dobrze dla tej drugiej jednostki, nie? Przeważnie, bo oczywiście są skrajne przypadki. Nie? Mówimy o patologiach, nie? Natomiast generalnie tak, no ale znowuż konflikt tam masz, nie? Masz, no bezwzględnie. Totalnie. Codziennie i ile. Jasne. No. Ale ciekawe, otwiera to głowę. Dobra. Nie pamiętam już, od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od tego, jak dobrze frameworkowo podzielić spółkę. Aha, że zawsze jest otarcie. Tak. Że jakkolwiek byśmy się nie lubili, jakkolwiek
moja intencja i partnera intencja byłaby czysta, że chcemy uczciwie podejść do tematu, no to po pierwsze działamy w warunkach niepewności, czyli dzisiaj się na coś umawiamy, a jutro się sytuacja zmieni, a po drugie no jednak każdy ma swoje ambicje i nie do końca jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć co i jak, więc tarcia są po prostu normalne, tak? To jest po prostu... Nie, fajne jest to, że powiedziałeś, że tam rzeczywiście na górze powinna być jedna osoba, bo rzeczywiście ta dualność na górze może być po prostu... Istnieją twoim zdaniem takie... Istnieją. Istnieją. No, takie dobre przykłady? Małżeństwo jest takim przykładem, nie? A w biznesie istnieją takie układy, żeby to się udało? Ja nie jestem dobrym empirykiem, ale myślę, że tak. Znaczy, no często jest właśnie taki układ, jak powiedzieliśmy na początku, nie? Że jest ten piwniczek, który nie ma potrzeby, nie wiem, parcia na szkło i tak dalej, no i jestem przebojowy, nie? No w naszej relacji ale chodzi mi bardziej o to, że jednak ta ostateczna decyzja jest podejmowana przez dwie osoby. Nie, to myślę, że musi być jedna po prostu, nie? Okej, tu masz... Fajne było też właśnie, o Lemie już mówiliśmy coś tam o Lemie, nie? Coś wspominałeś, Kiedy, nie jestem pewien, czy to był Lema, ale była taka bajka o smokach wielogłowych i znaczy, że sposobem na walkę ze smokiem było wbicie mu drugiej głowy i wtedy jak te głowy zaczynały się między sobą kłócić, to smok się sam unicestwiał jakby, nie? Okej. No dobra analogia, no. Ciekawe. No dobra. Jak to w takim razie dzisiaj u was wygląda konkretnie, jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności w spółce? Czy jest AFB czy... Tak, chodzi mi o AFB. W AFB Alek jest osobą odpowiedzialną za rozwój spółki, jest osobą odpowiedzialną za całościowo jako prezes jest osobą odpowiedzialną po prostu, żeby ten biznes dowieść. Ja jestem odpowiedzialny za tworzenie tej części konsultingowej. No i jest Łukasz, który z nami, który pracuje właśnie z nami już od wielu lat, jest teraz już też partnerem, wspólnikiem w Software House'ie. I on jest odpowiedzialny za tą część technologiczną. Czy dzisiaj czujesz, że wy jesteście kompletną spółką w tym składzie, jeżeli chodzi o jakieś najbliższe lata? Wydaje się, że tak, natomiast daję sobie jednak dużą... wydaje mi się, że po wszystkich przejściach, jakie mieliśmy w ciągu ostatniego roku, tak, no bo to mniej więcej ten cały projekt trwa ciut dłużej niż rok, to wydaje mi się, że bardzo mocno przeturlaliśmy się przez takie błocko. Dużo się zmieniło, bardzo wiele koncepcji zostało przebadanych, dużo pieniędzy w tym utopiliśmy i wydaje mi się, że dzięki temu mamy teraz takie bardzo silne jądro właśnie ludzi, którzy są zdeterminowani, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć i mają właśnie tą spójną wizję, nie? I kompetencje. Także wydaje mi się, że tutaj obstawiam, że jesteśmy na dobrej drodze. Super. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast, jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem.
zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Ty bardziej koncepcyjno-strategiczny i teraz gdzie tu się pojawiają tarcia? Pytam pod kątem takim, czy to nie jest tak, że mieliście w spółce jakieś takie, no nie chcę powiedzieć konflikt, ale nie mam innego lepszego słowa, na punkcie takim, że na przykład ty według Alka, zgaduję, mogłeś być za mało operacyjny i że on może by chciał, żebyś ty wziął operacyjnie właśnie większy kawałek, bo pytam o to dlatego, że widzę, że wielu przedsiębiorców dąży do tego i teraz pytanie, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby do tego dążyć według ciebie, żeby to będzie... Chciałbym, żeby nie było to kontrowersyjne, ale to trochę mogę porównać do tego, że rzuca się myśl, a ona się po prostu dzieje w środku. Powiem to politycznie. Tak. Czyli po prostu ona gdzieś tam jest realizowana operacyjnie w firmie, a jakby wspólnicy czy ownerzy są takimi trochę nadającymi kierunek. I na tym polu, czy nie było u was jakichś takich tarć tego typu? Z drugiej strony ty powiedziałeś, że ty masz obszar odpowiedzialności trochę za tą część konsultacyjną. Może się to, nie wiem, zmieniło od początku? Tak, to znaczy ten podział on nie jest dobrze zarysowany, nie? To jeśli chodzi o wizję spółki, to ona jest bardziej po stronie Alka, tak? No, to znaczy Alek ma koncepcję, jak to powinno wyglądać. On ma bardzo dużo przemyśleń i ambicji skierowanych właśnie z nowymi technologiami. Tak więc on jako prezes w tak małej firmie jednocześnie jest odpowiedzialny za wykucie jakby tej wizji, tak? Ja pełnię bardziej rolę doradczą w tym, tak? Ja po prostu mając doświadczenie wcześniej jako konsultant w firmach powiedzmy tradycyjnych, tak? W produkcji, tam budownictwie, firmach handlowych, magazynach i tak dalej, logistyce, to no po prostu miałem kontakty z rynkiem i tutaj fajnie można wykorzystać to moje doświadczenia. Natomiast jakby odpowiedzialny za to jest Alek, no i potem kaskadowanie tego na realizację celów całego zespołu, no to jest po stronie Alka, nie? Czyli można to uprościć, że ty jesteś trochę takim... Ty wykładasz i kasę, i trochę doradztwo, i trochę jakby przestrzeń, w której się to wykluwa? Tak to mogę rozumieć? Czy nie? Czy to jest jakieś inne... Tak, to już jest bliższe, tak? Że przede wszystkim z naszej strony pochodziły zasoby, tak? Bo jednak ta część technologiczna to ostatecznie jest budowana po prostu na naszym know-how i na naszym zespole, na naszych zasobach. No i ta część konsultingowa, tak? No to właśnie tak jak powiedziałem, tak, jeśli mamy mieć te dwie nogi, tak? Konsultingową i IT, no to ja jestem odpowiedzialny po prostu za rozbudowanie tej funkcji konsultingowej. Okej, dobra, to już to Czyli no taki jest podział. On nie jest równy, na pewno. Tak, no właśnie, o to mi też chodzi. No i tutaj są tarcia, tak. Są tarcia, tak. No ten podział do tej pory też nie jest równy, dlatego że no, ja mam kilka spółek, tak, gdzie ja generalnie w każdej z nich odpowiadam za tą twardą część biznesu, tak, czyli właśnie finanse, kwestie jakieś tam administracyjne, negocjacyjne, tak, prawne. Jeśli są jakieś negocjacje właśnie prawne, no to tak, czy umów z klientami na przykład, czy to załatwianie z szeroko pojętym państwem, tak, no to jest w moim zakresie odpowiedzialności. Tych spółek jest kilka, także po prostu też mam co robić, tak, no to jest trochę przekracza jeden etat.
Dobra, zapytam wprost. W Blue Owlu jesteś większościowym udziałowcem? Jak to będzie tak? Znaczy z Krzyśkiem jesteśmy generalnie dogadani na pół, także, także no to jest ten element zaufania, nie? Gdzie faktycznie Dobra. od lat już w KRS-ie mamy... No to jest ciekawy wątek w takim razie. Tak, no to tak jest faktycznie, nie? Mhm. Jesteśmy dogadani pół na pół, po prostu nigdy nie było czasu, żeby to zrealizować, natomiast nie ma chyba ze strony nikogo, tak, no z mojej na pewno nie jest, myślę, że ze strony Krzyśka też nie, żadnych tutaj wątpliwości, jak wygląda stan faktyczny, tak? Dobra. Stan de jure jest taki, że jestem większościowym, de facto jest taki, że jesteśmy wspólnikami pół na pół w tych wszystkich biznesach, które mamy. Mhm. W przyszłej spółce nie będę na razie drążył, bo rozumiem, że to jest Teraz to się wykuwania, tak na dobrą sprawę. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest etap negocjacji w takim właśnie dobrym rozumieniu, tak, bo to ostatnio miałem takie zdarzenie z klientem, tak, że przedstawiłem opcję tam zbudowania strategii technologicznej, podałem cenę, podałem termin wykonania, podałem zakres, jaki w tym będzie obowiązywał, wysłałem umowę i dostałem informację od klienta, że on będzie chciał negocjować. No dobra, no to jest, skoro chcemy negocjować, no to nie ma problemu oczywiście, tak, to siadamy do rozmowy, tak? No, pierwsze słowo klienta było, to ile będzie mniej? Okay. To chyba nie są negocjacje. No to nie są negocjacje. Nie? Podałem cenę, ona się nie wzięła z kapelusza, tak? To są konkretne wyliczenia za konkretną pracę. Mam alternatywy w konkretnych innych projektach, tak? No taka jest wypadkowa jakby, nie? A jeśli chcemy negocjować, no to nie wiem, coś mogą dać, coś, nie wiem, termin wydłużyć albo no cokolwiek innego, nie? Ale nie po prostu ile będzie mniej. Tak, to jest chyba tak, że rzeczywiście jest taka obiegowa opinia, że negocjacje tak wyglądają, ale to nie jest mniej, więcej, tak, nie. No to tak negocjuje 5-letnia córka, no. No i teraz właśnie prowadzimy negocjacje. Tak jak mówię, no to im bardziej świadomie te negocjacje są prowadzone, im lepiej rozumiemy właśnie swoje własne motywacje, tak, no bo to jest kwestia zrozumienia też swoich własnych motywacji, nie? No bo jakby zapytać kogoś w ogólniaku, czy mnie w ogólniaku, no to ja bym chciał być prezesem firmy, ja bym chciał mieć najwyższe wynagrodzenie, ja bym chciał mieć pewnie najwięcej udziałów, nie? No, tak jakby... tak, nie? Ale nie to, że robić coś. No tak, no prezes, no to wiadomo, nie? No to już nic nie robi, nie? No, natomiast właśnie teraz, jeśli dużą trudnością dla ludzi, dla mnie, tak, a wydaje mi się, że z moich obserwacji, że ja nie jestem odosobniony, dużo ludzi ma problem z odkryciem właśnie własnych motywacji, nie? Czego tak naprawdę chcą, nie? To zgadzam się. Tak, czy biorąc na siebie właśnie, nie wiem, kolejny tytuł, kolejną prezesurę w kolejnej spółce na przykład, tak, czy kolejny projekt, na którym zarobią dobre pieniądze, czy jednocześnie nie tracą na przykład właśnie czasu dla rodziny, nie? No to jest sztuka życia. Tak. Albo który jeszcze projekt wybrać i jak i tak dalej. Tak. Kiedy dobierać kolejnych wspólników, kiedy się rozstawać? Masz na to w ogóle jakiś... Wiem, że generalnych zasad tutaj nie będzie, ale jakbyś miał sobie coś poradzić, jesteś po wielu takich układach w spółkach, więc jesteś w stanie już coś o tym powiedzieć, co jest dobrze, co jest źle. Tak, na pewno wspólny mindset, tak? Znaczy jakiś element, który... To takie fundamentalne zaufanie, tak? To jest potrzebne, nie? To tak z perspektywy iluś tam lat doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bezwzględnie po prostu jest potrzebne, nie? I nie ma opcji twoim zdaniem, żeby udało się stworzyć jakąś spółkę, jeżeli wszystkie klocki grają, a nie ma tego... Jest opcja. No. Jeśli ma się, nie wiem, odpowiednio dużo pieniędzy na przykład, czy odpowiednio dużą siłę, odpowiednio jest właśnie równowaga sił, tak, bo nie musimy się, no to wrócę do tego Metternicha, czy tam tego Kissingera, tak, no nie musimy się lubić, żeby zachować równowagę, tak, możemy być wrogimi państwami, czy wrogimi sobie wspólnikami. To zadziała. Ale jeśli mamy ten wspólny interes i jesteśmy do niego wystarczająco zmotywowani,
to może to działać, nie? Okej, jestem w stanie sobie wyobrazić układ, gdzie odpowiednia ilość zasobów po obu stronach pozwala trochę jakby, może nie to, że zakopać to, ale na przykład, nie wiem, no, kupić sobie przykładowo nawet moc stworzenia czegoś, jeżeli ktoś na przykład nie chce danego obszaru, to zasypać to trochę kasą. No, na przykład. Na Albo przykład. innym zasobem. Znaczy, Albo stworzyć w ogóle układ, tak jak mówisz, który będzie trwały. Tak. Niekoniecznie. Tylko że z drugiej strony teraz pytanie, czy można to zrobić prawdopodobnie bez takiego ostatecznego, tak jak ty to nazwałeś, głębokiego zaufania? Jakoś to nazwałeś fajnie. Fundamentalnego zaufania, ale ze wspólną wizją, tak? Tak, Czyli znaczy, to musi być. odnośnie jeszcze tego fundamentalnego zaufania, tak, no jeśli tworzymy konsorcjum firmy z, nie wiem, z koreański producent czołgów i z polska firma zbrojeniowa, tak, no to oni przecież nie zdobędą fundamentalnego, tak. Znaczy, nie, ja nie mówię, że to się nie uda, tylko... to się uda, ale nie będzie fundamentalnego zaufania. Tak, więc to jest biznes a biznes, znaczy w sensie MŚP, a prawdziwy biznes, nie, rozróżnijmy to, nie, no bo to jednak są zupełnie inne rzeczy, nie? Natomiast w takiej sytuacji, jak jestem ja, tak, czy ludzie, którzy zaczynają biznesy z niewielkimi czy zerowymi środkami, tak naprawdę, to fundamentalne zaufanie jest według mnie podstawą, nie? Super. Dobra. I ten mindset, tak, no bo co z tego, że będziemy mieli zaufanie, tak, no mogę mieć zaufanie do mojego kolegi, który jest troszkę leniwy i troszkę mało zdolny, mogę mu wszystko powierzyć, tak, natomiast biznes z takim kolegą też się nie uda, nie, więc musi być właśnie mindset, tak, że pewna pokora, tak, że jeszcze wielu rzeczy nie umiemy, wiele problemów przed nami, tak, ale zakasujemy rękawy i działamy i walczymy. Czyli growth mindset, o tym trochę mówisz? Tak. Dobra, jest niezbędny. Też mi się wydaje, że z takimi ludźmi chciałbym tylko pracować. Dobra, w tym układzie waszym był też Przemek Jóźwiakowski. Tak. Czy możesz powiedzieć, co tutaj się stało, że wy się rozdzieliliście, dlaczego, z jakich powodów? Czy właśnie to były kwestie spojrzenia na ten biznes, czy po prostu wam nie było po drodze, czy kwestie, nie wiem, rozminięcia wizji zasobowe, czy... Na pewno Przemkowi dużo zawdzięczamy pod kątem właśnie takiego otwarcia na AI, tak, i zrozumienia technologicznego. Ja cały czas z Przemkiem współpracuję, tak, swoją drogą i ta współpraca dobrze mi się układa, tak, więc no tak naprawdę liczę na to, że w innym układzie będziemy dalej ze sobą współpracowali. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bycia wspólnikiem i realizacji wspólnej wizji spółki, to raczej bym wolał to skwitować, że po prostu nasze drogi się rozeszły, czy nie wiem, czy nie było wspólnej wizji, nie? Dobra. Ja widzę, że ty wychodzisz z takiego fajnego, pozytywistycznego myślenia, że z ludźmi po prostu się rozmawia i jeżeli jest po drodze, to coś robimy, jeżeli nie, to nie, a może w innej konfiguracji i tak będziemy współpracować. Dobrze to czytam? Tak. Tak na to patrzysz? Tak. Bo to jest trochę pozytywne. Znam trochę ludzi, którzy jeżeli już robią jakieś spółki z kimś, no to przeważnie kończy się to, jeżeli się rozstają, to jest to konfliktowe. Nie? No, oczywiście to jest pewna generalizacja, ale no, widziałem takie rzeczy, że one się mogą powtarzać u niektórych. Nie? A mało jest takich ludzi, którzy się rozstają właśnie w dobrych stosunkach i później kontynuują współpracę na jakichś innych polach. Czy ty masz takie przykłady obok siebie? Może ja jestem po prostu w jakiejś bańce. Masz więcej takich przykładów, że ludzie zawiązują spółki, później się rozstają, później łączą w innej konfiguracji? No musiałbym chwilę pomyśleć. No, to znaczy,
jasne, że tak, że ileś tam takich różnych przykładów mam, ale nie sądzę, żeby... Znaczy, ja nie byłem nigdy zaangażowany jakby w rozwiązywanie takich konfliktów, czy konfliktów, czy w budowanie tego, tak? Także, no krótko mówiąc, nie mam tutaj nic ciekawego do opowiedzenia. Dobra. Dobra, rozmawialiśmy trochę o waszym układzie. Jakbyś mógł powiedzieć, jak wy tak naprawdę pracujecie z klientami, jak klient do was przyjdzie, to czego on miałby oczekiwać po tym, co wy robicie? Na jakie bóle trochę odpowiadacie? No bo automation first business, już wiemy, że first business Tak. I to naciskacie mocno, a później automation. Kto do was przychodzi i kto jest waszym klientem, który najmocniej skorzysta? No, przychodzą do nas firmy, które po prostu mają potrzebę automatyzacji procesów biznesowych. Tak, czy widzą, że coś się nie gra, tak? Widzą możliwe zyski z tego, że tak, czy oszczędności, czy dodatkowe przychody z tego, że te procesy poprawią. Tak? I często jest właśnie tak, że zaczynając naszą pracę, podpowiadamy rozwiązania technologiczne, które oni sami są w stanie wdrożyć, natomiast bardziej my zaczynamy pracować konsultingowo nad tym, żeby poprawić organizację, bardziej firmę uprocesowić, poprawić kaskadowanie celów strategicznych na cele operacyjne. Tak więc właśnie duży jest ten komponent konsultingowy. I to jest tak, że firmy przychodzą do was dowiedzieć się, jak lepiej nie wiem, jak lepiej operacjonalizować to swoje wewnętrzne działanie i wtedy wy wychodzicie z komponentem konsultingowym, ale kończy się przeważnie na dalszej pracy już z softem, już z automatyzacjami, czy jednak ten klocek konsultingowy to jest długi proces i w międzyczasie po prostu dobudowuje się na przykład te wszystkie automatyzacje. Jak bardzo to jest kompleksowe? Jak wiesz, jakbyś mógł trochę w szczegóły wejść. Jasne. Nie? Znaczy, generalnie klientów można podzielić na dwie kategorie. Tak? Jedni klienci to są tacy, którzy przychodzą i mają gotowe propozycje automatyzacyjne. Tak? Na przykład tacy też są. Tak, jest całkiem sporo. Tak? Jest dosyć dużo, co cieszy, firm na dosyć wysokim poziomie uprocesowienia, gdzie dyrektor operacyjny na przykład, tak, albo prezes, albo dyrektor techniczny przychodzą i konkretnie pokazują tak, jakie mają procesy, z czym mają problem, gdzie widzą możliwość automatyzacji. Tak? No, dostajemy listę 5-7 procesów. I wtedy super. I wtedy proces konsultingowy zazwyczaj sprowadza się do tego, że zmapujemy ten proces dobrze, tak, określimy wszystkie edge case'y, pokażemy na co, czy po prostu zwrócimy uwagę na najważniejsze elementy tego procesu, tak, gdzie uda się uzyskać odpowiedni efekt, tego odpowiednie ROI, a gdzie może być tak, że operacja technologiczna może okazać się, że się nie zwróci, tak, że po prostu nakład będzie za duży do potencjalnego zwrotu. No i wtedy wchodzi ten komponent informatyczny i robimy tam właśnie automatyzację, integrację. Zależy jak to jest proces, tak? Zostawmy jeszcze ile przy tych firmach, to jakie to są firmy, które już mają właśnie tak mocno zmapowane procesy? Jakbyś mógł, nie wiem, da się to zgeneralizować? Bo raczej firmy nowoczesne, usługowe, bym powiedział internetowe, nie? Młode firmy zarządzane przez młodych ludzi, z takim nowym podejściem, nie? I często to są firmy na przykład z inwestorem, tak? Gdzie już pozyskali jakieś finansowanie właśnie z tam kolejną rundę inwestycji zapinają, tak? I mają realne jakby, znaczy takie
dobrze pojęte spojrzenie biznesowe, nie? Że faktycznie wiedzą, że co do firma musi mieć procesy, tak, że musi być powtarzalna i na tym buduje. Nie? No, to tak. Trochę zaskoczyły, bo ja kojarzę, ja tak w głowie mam trochę zakodowane, że to bardziej są firmy na przykład produkcyjne, bo u nich te procesy muszą istnieć na produkcji, a właśnie te firmy technologiczne często kontrintuicyjnie wydawałoby się, że powinny mieć procesy, ale z drugiej strony to pasuje mi do tego, że to są młode firmy. Tak, ci ludzie, nie? Tak. No, znaczy technologiczne w tym rozumieniu, jak, nie wiem, Windows jest technologiczny, nie? Czy Amazon jest technologiczny, tak? No to są, ostatecznie wszystko się dzisiaj do technologii sprowadza, natomiast są firmy usługowe, które po prostu z założenia już nie świadczą usługi na osiedlu, przy ziemiu, tak? Tylko po prostu przez internet. Nie? Jakiej wielkości to są firmy, które was najbardziej interesują? Kilkadziesiąt osób zazwyczaj tak się zaczyna. Kilkadziesiąt do kilkuset osób. Okay. No i to jest specyficzny rodzaj klienta. No i jest dużo firm, które chcą się załapać jakby na tą falę automatyzacji, które takie właśnie bardziej tradycyjne często, które czytają wszędzie naokoło, tak w mediach ekonomicznych, czy jeszcze w prasie drukowanej, że teraz AI i właśnie automatyzacja. No i one się często zgłaszają właśnie z informacją taką, że chcielibyśmy coś wdrożyć, tylko gdzie dokładnie, to nam pokażcie. Tak, albo jakie macie pomysły. Ale nie wiemy właśnie, jak to działa. No, okej. Dobra, mówiłeś o tym, że wiem to też, że liczycie ROI, tak? Tak. I też to powiedziałeś. I mówiłeś, że czasem nakład jest za duży do tego, do kosztów. Tylko pytanie, jak to liczyć? Bo tak jak próbuję sobie gdzieś twój mindset zakodować, no to ty jednak myślisz w dłuższym terminie. Czy są klienci, których ciężko przekonać do tego, że okej, teraz ta inwestycja, czy w ogóle myślisz ty w takim frameworku z takimi klientami, że dobra, okej, teraz wam się to nie zwraca, ale fajnie by było w to na waszym miejscu zainwestować, bo konkurencja też widzi, że to się jeszcze nie opłaca i dzięki temu w long termie wygracie. Czy na takim poziomie rozmawiasz na przykład z zarządami? Rzadko to się zdarza. Okay. Nie, to zazwyczaj oni mają jakieś swoje założone okres zwrotu i znaczy to jest tak, że znowu te decyzje w warunkach ryzyka bądź niepewności, nie? Jak wygląda podobna rozmowa, tak? Co do treści, ale niekoniecznie co do swojej istoty. Możemy zbudować prostsze rozwiązanie low-codowe, które wdrożymy znacznie szybciej i będzie mniej kosztowało, ale potem w perspektywie będzie trudniejsze do rozbudowy, tak? Czy rozbudowa będzie niemożliwa, nie? I teraz możemy się zakontraktować, że na przykład tam, nie wiem, za 20 czy 30 tysięcy złotych zbudujemy właśnie rozwiązanie, które na dzień dzisiejszy spełnia oczekiwania klienta, no ale za, nie wiem, pół roku, rok, 2-3 lata, może być z tym problem, tak? Jeśli klient będzie chciał się rozbudowywać, tak? I jako alternatywną wersję przedstawiamy rozwiązanie bardziej customowe, zaprogramowane od podstaw, które będzie można rozbudowywać, tak? No, natomiast ono kosztuje w tym momencie więcej, tak? To trzeba włożyć tam, nie wiem, 1,5 czy dwukrotność wartości tego rozwiązania, które zostało prezentowane jako budżetowe. I wtedy mamy rozkminy z klientami. I to są fajne rozmowy. To się będzie co? No i tutaj nie ma znowu żadnej reguły, nie? No bo sytuacje są naprawdę bardzo różne, nie? No, niektóre biznesy są skrojone na najbliższy rok na przykład, nie? I sprzedaje, albo się wycofuje. O, to ciekawe. Macie takie rozmowy, tak, z klientami, że my przygotowujemy spółkę do sprzedaży i chciałem teraz tak... Ale to było ultra ciekawe, nie? Wyposażyć spółkę, żeby
Są takie spółki. Są, tak, to też tak, no to jest jasne, nie? Dobra. Jakie są twoje przewidywania scenariusza na takich dużych klockach, jak wasza organizacja będzie się zmieniać? Wydaje mi się, że tak patrząc na naszą rozmowę, robisz sobie jakieś takie projekcje, że nie wiem, no zgaduję, tak, że teraz jesteście w takim i takim stadium, ale no w czasie będzie się to zmieniać i byś naruszył trochę przewidywanie. Taki scenariusz podstawowy dla mnie jest taki, że znaczy oczywiście zakładam wzrost, tak, że będziemy obsługiwali większych klientów z większymi piketami, trochę bardziej specjalizacja technologiczna, ale to rozumiem, że nie do końca to by też, tak? Nie do końca o to, ale i uważam, że to nie jest tak oczywiste, tak jak powiedziałeś, ale tak, no tego się spodziewałem. Okej. No, natomiast jeśli spojrzymy sobie na to, co się dzieje właśnie w tym makrootoczeniu, to ja się spodziewam tego, że będzie coraz mniejsza rola specjalistów technicznych, bardziej podstawowych, takich typu właśnie no junior developer to na pewno, taki regular developer myślę, że też, tak, przez sztuczną inteligencję i rozwiązania, które możemy sami u siebie wdrażać. A będzie rosła rola konsultantów, tak? Konsultantów i tych specjalistów technologicznych na takim wysokim poziomie, tak? Znaczy specjalistów technologicznych, którzy jednocześnie potrafią łączyć kropki, nie? Którzy potrafią spojrzeć z punktu widzenia właśnie i technologii, i biznesu, tak? I to połączyć w rozwiązanie, które faktycznie generuje po prostu zysk dla biznesu. Czyli jak dobrze rozumiem, to ultra dobrzy technicznie seniorzy będą musieli mocniej patrzeć w stronę biznesu. Nazwijmy ich konsultanci, analitycy biznesowi, trochę w część techniczną i może nawet no-codowo bardziej budować już jakieś rozwiązania, a ci od poziomu regulara w dół po prostu z czasem znikną. No takie, znaczy no mniej więcej, to jak proszczenie, w bardzo dużym uproszczeniu, tak. Znaczy, no bo skądś też muszą powstawać później ci seniorzy, nie? Więc jakby to jest mocne uproszczenie. Ja słyszę to, że ludzie tak mówią, że właśnie dzisiaj regulara, może nie dzisiaj, ale za pół roku regulara się z programistę zastąpi się AI-em, to tylko gdzieś muszą powstawać też ci seniorzy. Oni się nie rodzą. Tak, jak tak. Tutaj nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo do końca, co się wydarzy. Znaczy być może po prostu będzie faktycznie nacisk na tą edukację, tak? Albo będzie długi czas rozbiegu właśnie, gdzie te osoby, które mają kompetencje techniczne, będą dojrzewały do tego poziomu seniora i jednocześnie będą zdobywały te kompetencje miękkie. No, różnie to może być, natomiast ja też widzę właśnie, że te nożyce się rozszerzają, tak, że zaczyna być ta dziura, tak, właśnie między tymi seniorami i z właśnie tymi łebskimi gośćmi, którzy potrafią właśnie myśleć i technicznie, i biznesowo, i tymi deweloperami, którzy po prostu klepią kod, tak, no jest jakoś takie. Już ta część. Klepacze kodu już znikać, nie? Z drugiej strony, kurczę, na tym klepaniu kodu najwięcej doświadczenia chyba się zdobywa później, nie? Więc no, to jest takie... No tak, no ale no, z drugiej strony, żeby dostać, nie wiem, lekarzem, no to też nie jesteś w stanie praktykować jakby od samego początku, nie? No masz ten długi czas edukacji, nie? I teraz w sumie tak, w zaawansowanym technologicznym społeczeństwie no może być tak, znaczy tak wielu przewiduje, nie? Że będzie jakaś taka elita technologiczna, nie? Która po prostu rozumie, jak to działa, tak? Rozumie, jak działa smartfon, jak działa komputer taki, tak? Jak działa oprogramowanie i tak dalej, nie?
I ta elita technologiczna będzie po pierwsze mogła robić dobre pieniądze, a po drugie będzie no, miała pewną władzę, tak? Okej, dobra, w sumie, dobra, rozumiem. No, zaawansowanie technologiczne to takie dosyć celowe chyba, nie? Że rodzi coraz bardziej zaawansowanych specjalistów, którzy po prostu no, te kompetencje muszą zdobywać no, przez długi czas, tak? I staje się coraz bardziej taką właśnie elitą. Nie? Czuję, że rzeczywiście taki specjalista chirurg od nie wiem, operacji serca czy przyszywania kończyn, no to tak jak mówisz, to jest droga 15 lat często. No i tak może być, że za jakiś czas, że nie będzie tych znaworów i innych tych babek leczących po wsiach, tylko właśnie tak, czyli juniorów i regularów. Tak, tylko po prostu będą studenci, którzy przez wiele lat studiują, praktykują przy tych mózgach i przy tych mistrzach, a potem oni sami będą zostawali tymi mistrzami. Nie? I będzie taka elita, jak jest elita prawnicza, jak jest elita lekarska, to tak będzie być może elita właśnie taka technologiczna. Jola, fajne. Znaczy, nie wiem, czy to jest fajne i czy się podoba, no ale tak rzeczywiście no, wynik... Znaczy, nie jest to będzie. Znaczy, kolejny raz powtórzę to samo sformułowanie. Nie jest to bezalternatywny scenariusz. Jeden z możliwych. Ale jeden jest prawdopodobny. Jeden jest prawdopodobny, tak. Czy to będzie dobre, czy niedobre. Polecam książkę Algokracja. Nie wiem, czy czytałeś. Nie. Profesor Rybiński i Królewski. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwisk. Wygooglujemy, poprawimy w odpisie, w razie czego. Fajne. Powiedz mi, Jacek, czego ty się tak naprawdę nauczyłeś o biznesie, gdybyś miał powiedzieć taką rzecz, która na samym początku była dla ciebie, w sensie rozumiała się odwrotnie, a co się stało rzeczywiście prawdą, w co na początku nie wierzyłeś? Jesteś w stanie namierzyć coś takiego? Myślę, że na samym początku ja miałem za bardzo idealistyczne podejście. To znaczy właśnie samo budowanie biznesu dla mnie było trochę takim eksperymentem, nie? Że bardziej czując się właśnie takim naukowcem, poznając właśnie a to statystyki, a to metody typu Lean, Kaizen. Miałem Data Quality Management, tak? Miałem takie podejście, że skoro to są dobre metody zarządzania, to wdrażając je w swoich organizacjach, po prostu będą rosły, będą to dobre biznesy, tak? I to generalnie się sprawdziło, tak? Natomiast miałem trochę takie za bardzo, nie wiem, bombistyczne podejście, bym powiedział, tak, że właśnie wszyscy ludzie mogą się zmienić, tak, że wystarczy, że ja pokażę zaufanie do ludzi, to oni mnie jakby się oddzięczą tym zaufaniem, tak, że dam im wolną rękę do podejmowania decyzji, to będą podejmowali decyzje. Tak, no to w dużej części się nie sprawdziło, nie? I tutaj mogę się znowu odnieść do praktyki. Krzysiek dużo pewnie jakby stąpa po ziemi, nie? W tych obszarach. Okay. Tak, on niejednokrotnie właśnie bardzo ścinał jakieś takie moje podejście właśnie tak powiedzmy idealistyczne i niejednokrotnie się okazywało, że miał w tym rację. Nie powiem, że zawsze czy zazwyczaj, ale na początku naszej drogi biznesowej... Ale jest to dobra kontra, tak? W sensie tak, tak. I to jest jako ten jeden z przykładów, gdzie właśnie te przeciwności, tak, czy gdzie przeciwności dobrze ze sobą działają, tak? Albo no tak samo jak się dyskutuje, to dobrze dyskutować z kimś, kto się z tobą nie zgadza, tak? No bo dzięki temu coś z tego wynosisz, tak? Dokładnie. Jak po prostu dyskutujesz cały czas we własnej bańce z osobami, które mają takie samo zdanie i sobie cię potakują, no to nie jest tak nie unika, no poza tym, że się utwierdzacie w swoich przekonaniach, tak? No, a tutaj faktycznie jakby właśnie ta woda z ogniem, tak, czy te przeciwności się gdzieś tam ścierały i to wyszło na dobre. Czyli trochę czujesz, że z tego twojego podejścia
i przeciwnego podejścia Krzysztofa trochę wychodzi taka średnia, która jest lepsza niż te skrajności dwie, tak? Tak. Tak myślę. Znaczy, to chyba wczoraj o tym rozmawialiśmy, tak, że na przykład właśnie Krzysiek jest taką osobą, która tworzy chaos, nie? I to jest bezwzględnie potrzebne w każdej organizacji, znaczy przy każdym rozwoju, tak? Nie da się rozwijać bez chaosu, nie? Naszym zadaniem często jak ludzi na ziemi jest porządkowanie tych chaosu, tak? No bo lubimy żyć w uporządkowanej przestrzeni, tak? Wolimy, żeby w mieszkaniu było czysto, żeby były usystematyzowane pory posiłków. Zmniejszanie entropii. No tak, dokładnie tak. No, po to mamy granice, tak? No, zwiększamy entropię w jednym miejscu, to jest kosz na śmieci na przykład u nas w domu, tak? No, tam jest ten poziom chaosu maksymalny, ale stawiamy granice i poza kosz na śmieci, czy poza ten obszar chcemy, żeby był porządek, tak? I często jako konsultant ja trafiałem do firm właśnie, gdzie pierwsze zdanie jest podane przez ludzi, z którymi prowadzę wywiad w ramach diagnozy, tak, że tutaj jest taki chaos i że to byśmy chcieli zaopiekować jakby ten problem, nie? No i istotnie dążymy do tego, żeby ten chaos zmniejszyć w tej działalności operacyjnej, natomiast nigdy nie będzie tak, że ten chaos wyeliminujemy, no bo to jest istota jakby działalności gospodarczej, czy prowadzenia biznesu, czy rozwoju, tak? I wręcz przeciwnie, osoby, które są, wręcz przeciwnie, w tym obszarze operacyjnym, tak, gdzie mamy tą pełną powtarzalność, tak jak chcemy budować Toyoty, no to niech każda będzie taka sama, tak, niech ona powstanie w tym samym zakresie, ale tak, dokładnie, ale jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy wprowadzać nowe pomysły na rynek, tak, nowe technologie, jeśli chcemy nawiązywać współpracę z nowymi partnerami, no to musi być chaos, nie? To porządek nam przeszkadza, nie? Tak, gdzieś nawet czytałem, nie pamiętam gdzie, o różnych strategiach zmiany. I jedną z takich strategii szybkiej zmiany było właśnie celowe wywołanie chaosu po to, żeby zmienić cały system. Że on się zmienia albo właśnie zmieniając wszystkie jakieś małe składniki bardzo rozproszone, albo rzeczywiście wręcz wywalamy całość, albo jeden, który jest znaczący, tak, żeby on stracił połączenie ze wszystkimi, żeby to się zreorganizowało i tam jakieś takie pewne strategie chyba. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o na przykład tej Europie i Polsce, tak? Jak to wygląda, jaki mamy stan zastany, powiedzmy z mojej strony negatywnie oceniany, tak? I teraz z jednej strony wydaje się, że jest jakaś tam opcja na to, żeby właśnie oddolnie tam zostały przeprowadzone, tak, że społeczeństwo jakoś zmusi te, powiedzmy, elity do tego, żeby albo wymienić te elity najlepiej, tak, albo zmusić do tego, żeby to zaczęło w końcu działać. Ale to jest według mnie małe prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Tak? Jakieś tam minimalne jest, tak? Natomiast bardziej prawdopodobne jest, że system zostanie zniszczony. Po prostu właśnie, że nastąpi czas chaosu. Tak? Jak z tego chaosu się wykuje jakieś solidne jądro, jak właśnie te wspólne wartości, twardzi ludzie, no to wtedy to się po prostu odbuduje. Trochę odpowiedziałeś mi na to pytanie, które chcę zadać, ale chciałbym chyba je trochę uściślić. Czy ty postrzegasz rynek jako właśnie pole bitwy, bardziej militarnie, czy bardziej złożone zależności, które po prostu się dzieją i chcesz się w nie wpasować? Wiem, że to jest podobne do siebie, ale są takie... Ja tak czuję, że są takie dwa podejścia. To z Przemkiem właśnie rozmawiałem. On mówił, że on właśnie nie chce walczyć, nie? W sensie za wszelką cenę chce wykorzystać to, jak wygląda właściwości tego pola, a nie, że tak. Dobra, to jest przeciwnik i z nim walczymy. Tak. Znaczy, to nie jest do końca kwestia podejścia, tylko
Znaczy zrozumienia sytuacji, tak? No mamy zupełnie inne narzędzie na polu militarnym, a zupełnie inne narzędzie na polu biznesowym. Nie? Inne cele mamy na polu militarnym, inne cele mam na polu biznesowym. No tak, ale są firmy, które w biznesie działają na takiej zasadzie, że no, można by je ocenić tak generalizując jako taki walec, który przyjeżdża, niszczy wszystko i jakby i wzrasta jakieś takie też właśnie agresywne. No nie chcę powiedzieć, że no agresywne przejęcie to zawsze jest złe. No nie, no jest strategią, ale bo są firmy, które można by określić bardzo agresywnymi, a są firmy takie, które właśnie można by określić, no one powstają bez jakiejś takiej walki, trochę może w taki sposób, że właśnie wykorzystują kształt tego otoczenia, trochę nie szkodząc innych, trochę nie inwazyjnie. Chyba da się tak określić firmy, nie? Że są i takie, i takie. Myślę, że bardzo zależy to właśnie od zrozumienia sytuacji przez właścicieli albo przez menadżerów. Natomiast no, fakt jest faktem, że nie mamy tych narzędzi, czy zgodnie z prawem, tak? Tak nie straszymy naszych przeciwników na polu gospodarczym, nie wiem, bombą, tak, no. Znaczy, ale da się działać w granicach prawa, ale tak wiesz. No tak, znaczy, wiadomo, że można podrzucać świnie, tak, czy nie wiem, czy negatywnie oceniać tam inne firmy w internecie, tak. To wiesz, to jest F-Jowe, nie? No bo to już jest takie po prostu nie wiem, no to jest nieczyste. No to jest nieetyczne zachowanie, tak? No, krótko mówiąc, tak. Ale da się postępować, chyba. Da się, może się nie da. Może właśnie do tego dąży to pytanie, bo sam nie wiem, czy da się postępować właśnie i etycznie, i agresywnie w takim militarnym. Znaczy w militarnym, ale znaczy, no, bo próbujesz... Nie, no w biznesie, nie? Ale tak. To jest znaczenie, nie? Znaczy, no da się, no nawet w stricte militarnym sensie, tak? No, można prowadzić wojnę i siebie zabijać, ale robić to w sposób, no źle to zabrzmi, ale szlachetny, tak? No jeśli na bitej ziemi stają naprzeciwko siebie rycerze, którzy mają ze sobą konflikt i tak jasno deklarują, tak, my was zabijemy, jeśli nam nie ustąpicie, a oni mówią, my to rozumiemy i chcemy walczyć, no to jest to inna sytuacja niż podstępne mordowanie i trucie gazem, tak? No to jakby są tak, no etycznie jakby to rozgraniczą, tak? Natomiast super temat jest wywołany i obawiam się, że nie jestem w stanie na niego dobrze odpowiedzieć. Ale wątek jest dla mnie absolutnie fascynujący, tak? Bo dotykamy, załóż właśnie kwestii tej współpracy i rywalizacji, tak? Że ja wcześniej powiedziałem tak, że nie mamy właśnie białe, czarne, tylko te elementy się nakładają. Natomiast dla mnie fascynujące absolutnie jest to, że i rywalizacji, i współpracy potrzebujemy, żeby budować coś wielkiego, tak? Nie zbudujesz międzynarodowej stacji kosmicznej, czy wielkiej tam, nie wiem, Tamy, tak, czy kanału panamskiego, czy zderzacza hadronów, no dobra, można wymieniać, nie? Się nudne zaczyna robić. Bez współpracy, tak? Tak. No, zgadzam się. Życia ludzkiego by zabrakło, żebyś zbudował wahadłowy. Nawet jakbyś miał kompetencje i wszystkie materiały, tak? Ale po prostu musi współpracować, tak? Ileś osób. Natomiast z drugiej strony jednym z najbardziej, jeśli nie najbardziej takim właśnie fundamentalną przyczyną do zmiany, do rozwoju cywilizacyjnego jest wojna, tak? I rywalizacja. No. I to jest... Dlatego ja z takim, tak jak pies dojeżdża, podchodzę do tego tematu, że ja mam na ten temat milion przemyśleń, pracuję nad tym naukowo, to mnie absolutnie fascynuje i ja nie mam na ten temat wiele do powiedzenia, tak? Znaczy nie mam nic mądrego do powiedzenia, tak? Potrzebujemy jednego i drugiego, tak? Potrzebujemy to jakoś powiązać.
ale na litość boską nie wiem jak. Ja szukam cały czas tej odpowiedzi. Tak? Okej, no to cieszę się, że zadałem takie pytanie, które... No i teraz jak to ma się do pytania, czy w biznesie lepiej jest postępować militarystycznie, czy współpracująco, tak? Mogę ci podać ciekawostkę. W badaniach społecznych można wykonywać też eksperymenty. Jednym ze sposobów robienia eksperymentów są symulacje komputerowe. I matematycy teoriogrowi wymyślili taki konkurs. To jest w sobie dosyć znana kwestia. Wymyślili taki konkurs, gdzie zespoły z całego świata przesyłały sobie programy komputerowe, które miały rozgrywać grę i miało to właśnie w taki, powiedzmy, w ewolucyjny sposób udowodnić, jakie postępowanie jest najlepsze, żeby grę wygrać. Kojarzę to. Ale to Mega proste zadanie, tak? Bo tam są dwie możliwe... Coś za coś, tak? Tak. Są dwie możliwe strategie, tak? Znaczy, dwa możliwe działania, to nie jest strategia, nie? Są dwa możliwe działania, tak? Albo współpracuje, albo nie współpracuje, tak? Czyli albo powiedzmy, jeśli byśmy byli jako gracze ludzie, tak, no to albo odpowiada pozytywnie na twoje zaproszenie do współpracy, albo tam wykazuje ci faka na przykład, nie? No i teraz powstało nie wiem ile, ale setki czy tysiące różnych strategii i się okazało, że w iteracyjnym rozgrywaniu tej gry Jeszcze tylko wspomnijmy tutaj, że jest punktacja, nie? Że za współpracę, jeżeli drugi współpracuje, to jest 1 punkt, każdy dostaje, a jeżeli ty nie współpracujesz i ktoś współpracuje, to dostajesz 2 punkty. To nie ma znaczenia już dokładnie ile, ale faktycznie jest to dzięki budowaniu narracji jest 10 punktów życia. Istotne jest to, że jeśli... To jest dylemat wierzcia, nie? Tak, dylemat wierzcia. Tak, że jeśli dwie osoby ze sobą współpracują, jeśli dwóch graczy ze sobą współpracuje, to dostają stosunkowo małą wypłatę, ale na plus. Jeśli jedna osoba współpracuje, druga nie współpracuje, to ta, która nie współpracuje, dostaje więcej wypłatę, najwyższą możliwą, a tamta nie dostaje nic, albo tamta dostaje minus. A jeśli obie ze sobą nie współpracują, to jest najgorszy możliwy rozmiar, to każdy dostaje baty, nie? No. I teraz jaka jest równowaga? Bo to jest właśnie matematycznie udowodniona równowaga, jeśli mamy takie coś. No równowaga jest taka, że obie strony ze sobą nie współpracują, tak? To jest na przykład sytuacja taka jak deweloperzy w centrum miasta, tak? Mamy park w centrum miasta. I teraz model, nie? Modele muszą być uproszczone, tak? Mamy piękny park w samym centrum miasta, tam jest ziemia najdroższa możliwa i teraz deweloperzy, zakładamy, że oni są decydentami w tej grze, mają możliwość albo zbudować tam blok, albo nie zbudować tam bloku, tak? I teraz tak, jeśli jeden deweloper zbuduje tam blok, a drugi nie zbuduje, no to ten, który zbudował, wygrywa wszystko, tak? Ma piękny blok, który sprzeda za kosmiczne pieniądze w pięknym miejscu, a ten drugi, no stracił na tym, tak, no bo po pierwsze odpadł z tej rywalizacji, a po drugie tam no też jakieś kwestie prestiżowe i tak dalej, nie? To jest zwycięstwo, a to jest przegrałem, tak? Jeśli w dwójkę zbudują, tak, jeden mówi, dobra, buduję, to drugi mówi, też buduje, no to kończymy w jakimś mordorze, tak? Blok obok bloku, park jest zniszczony, wartość nieruchomości w całym mieście spada, tak wszyscy tracą wtedy, nie? Czy deweloperów? Nie, deweloperzy też tracą. Okay. Deweloperzy też tracą, no bo no to jest model, który, no wiadomo, trochę uszyty pod... Teraz zakładamy tę opcję, że obu deweloperów buduje, no to oni zniszczyli park, nowi mieszkańcy tych bloków będą żyli w mordorze, tak, patrzyli sobie w okna, a że miasto już nie ma parków w centrum, no to ceny nieruchomości w całym mieście spadają, tak, no więc wszyscy na tym tracą, łącznie ze społeczeństwem, które jest trzecim graczem, którego akurat w tym wypadku nie analizujemy. Mhm. No i opcja
Ostatnia, jaka zostaje, to jest taka, że żaden z deweloperów nie wybuduje bloku w tym miejscu. Tak? No, mogłoby się wydawać, że wtedy żaden z nich ani nie zyska, ani nie straci, aczkolwiek można tę sytuację zamodelować w ten sposób, że oboje zyskają, bo nie stracili właśnie na tej nieudanej inwestycji. Albo jakieś inne ich inwestycje zarobią, bo to jest fajnie. Tak, dokładnie tak. A dzięki temu, że jest park w centrum miasta, to nieruchomości w całym mieście zyskują, tak? Czyli to jest bardzo powtarzalny schemat, właśnie jeden z takich generalnych schematów, gdzie po prostu mamy reguły matematyczne, które pokazują, że jeśli nic nie zrobimy w sytuacji, kiedy się znajdujemy właśnie w tym dylemacie więźniów, to lądujemy, mimo najlepszych chęci, lądujemy w najgorszym możliwym rozwiązaniu, tak? Tak samo jest na przykład z jeżdżeniem własnym samochodem i transportem publicznym, tak? Jeśli wszyscy zdecydują się na jeżdżenie własnym samochodem, no to ulice są zakorkowane, nikt nie trafia na czas do pracy, tak? Wszyscy są spóźnieni, wściekli, wydają kupę pieniędzy na paliwo i na samochody, tak? Jeśli część ludzi pojedzie transportem publicznym, tak, czyli współpracuje, a część ludzi wybierze samochody, no to ci, którzy wybiorą swoje własne prywatne samochody, zyskają więcej, tak? Zdecydowanie więcej, bo już nie ma korków, a oni szybciej docierają na miejsce niż te osoby, które jeżdżą transportem publicznym, tak? Natomiast gdyby się umówić i wszyscy jakby jeździli transportem publicznym, no to mamy właśnie tą sytuację, gdzie jest współpraca, tak? I ten zysk nie jest największy z punktu widzenia gracza, który mógłby oszukać, tak? Czy mógłby nie współpracować. Natomiast z punktu widzenia całego społeczeństwa, czy tego układu, który analizujemy, ten zysk jest globalnie największy, nie? Z tego co pamiętam, to najlepszy, najbardziej skuteczny algorytm, który wygrywał najwięcej i tworzył właśnie takie stabilne otoczenie, to był taki, który przeważnie współpracował. Jeżeli ktoś zrobił mu krzywdę, to on oddawał tak samo oko za oko, ale że miał pierwiastek wybaczania. Dokładnie też, tak. Bo jeżeli go nie miał, to się zapętlali wtedy. Dokładnie tak. I to jest, to jest chyba najbardziej optymalna w tym schemacie strategia, tak? Tak. I właśnie tych strategii powstało bardzo dużo, różne konfiguracje były wynikające z różnych tam obliczeń i tak dalej, no ale to zostało po prostu empirycznie sprawdzone, że ten właśnie to lustrzane odbicie, tak, czy tam wychodzenie ze współpracą, natomiast w momencie, kiedy my dostajemy szkody od drugiego gracza, odpowiadamy właśnie z tym samym, ale potem mu przebaczamy, dajemy mu możliwość wyjścia właśnie z takiej sytuacji, no to globalnie właśnie ta strategia wygrywa, nie? No i to widzimy też w społeczeństwie, tak, że tak mówiliśmy też wcześniej o zemście, nie? Że musi być ewolucyjnie jest optymalne zemszczenie się, natomiast jest potrzeba tego przebaczenia, bo inaczej byśmy się wszyscy powyżynali, no a większą skuteczność jakby, tak, czy lepszy efekt uzyskują społeczeństwa, które ze sobą współpracują, tak? I tutaj możemy na to właśnie nałożyć, są takie fajne wykresy, które pokazują dobrobyt społeczeństw, a zaufanie społeczne, nie? Jakie panuje w tych krajach, tak? No i tam nie wiem, Szwajcaria, Norwegia wypadają dosyć dobrze, tak, gdzie ludzie po prostu sobie ufają i no to jest uzasadnione w przełożeniu na ekonomię, że te koszty transakcyjne są po prostu niższe, nie? Że ludzie mogą sobie właśnie nawzajem zaufać, dogadać się na uścisk dłoni, tak, i nie muszą, nie wiem, spisywać mnóstwo dokumentów na przykład, czy inwestować w jakieś super zabezpieczenie. Fajne, to jest ultra pozytywna myśl, że rzeczywiście to jest lepsza strategia, tak? Tak. Znaczy no właśnie ewolucyjnie lepsza, no w takich warunkach, w jakich my żyjemy aktualnie. Dobra, czym, Jacku, twoim zdaniem różni się dobra strategia od złej?
O rany, taka książka powstała. Dobra strategia, zła strategia. Tak, i bardzo, mi się... bardzo w ogóle dobra pozycja. Super, tak. Znaczy, dobra, ona jest skrojona pod potrzebę konkretnej narracji autora, która jest ciekawa i ja się generalnie z nią zgadzam. Czyli twoim zdaniem jest trochę pod tezę, tak, pisana? Znaczy pod tezę, w sensie pod konkretne doświadczenie autora, tak? No bo on tam wyciągnął, nie pamiętam dokładnie, bo już dobrych parę lat temu to czytałem, ale tam 3 elementy chyba takiej dobrej strategii, nie? Tam jądro, jakieś tak, nie, już dobrze nie pamiętam, ale tam kilka tych elementów, jak tą strategię wykonać i to są bardzo dobre elementy, nie? To, co mi się tam podobało, to znaczy generalnie ja książkę bardzo polecam i uważam, że jest bardzo dobra i moim partnerom, wspólnikom też mówię, żeby tą książkę przeczytali. I tam jest między innymi właśnie to sformułowanie, że dobre strategie nie powstają na podstawie jakichś tam frameworków, tak? Czy nie ma takiej... Nie jest budowaniem strategii, po prostu przejście przez framework jakiejś tam firmy konsultingowej. Ja się z tym w 100% zgadzam. Tak? I to jest to, co ja cały czas powtarzam, że nie ma copy w klej. Tak? To, że strategia w firmie Toshiba wypaliła, tak? I zrealizowali swoje cele biznesowe, tak? Czy w Nvidia, czy nie wiem, Google'a, tak? No to nie znaczy, że w moim 20-osobowym biznesie ta strategia się sprawdzi. Tak? Także z tym się w 100% zgadzam. Konsekwencją tego jest takie naukowe podważenie, że nie jest jedynym dobrym sposobem to, co autor Hamel, tak? Rumelt, okej, pardon. Nie jest jakby prawdą, tak, że tylko jakby strategia, która właśnie tam zawiera te elementy, jest dobra strategia. Znaczy jedna z myśli, która mi się tutaj pojawia, to jest taka, że czym w ogóle jest strategia, tak? Bo używamy tego pojęcia bez zdefiniowania. Super, zdefiniujmy. Znaczy tych definicji jest ileś tam, tak? I w A czym dla ciebie jest? Znaczy strategia w tym rozumieniu, w którym my pracujemy na uczelni nad tym, tak, czyli w rozumieniu teoriogrowym, jest związana z interakcją, tak, czyli jeśli ja wykonuję jakiś ruch, to wynik tego ruchu jest nie tylko zależny od tego, co ja zrobiłem, ale też zależny od otoczenia czy od graczy, którzy ze mną grają, tak? Taka trochę naokoło ta definicja, ale chodzi o to, że jeśli jestem drwalem, idę ściąć drzewo, to nie jest strategia, bo drzewo jakby mi nie odpowiada, tak, aktywnie, tak, na moje działania. Natomiast jeśli jestem generałem i chcę zdobyć tam, nie wiem, wioskę, tak, no to jest strategia, no bo w odpowiedzi generał przeciwnej strony w jakiś tam sposób będzie odpowie. się zachowywał, dobra. No i to jest tak, czyli możemy wtedy mówić o strategii negocjacyjnej na przykład, tak, możemy mówić o strategii wobec pracowników, wobec, nie wiem, strajku pracowniczego, możemy mówić o strategii przeprowadzenia na przykład Czyli strategia jest wyborów. wtedy, kiedy układ jest dynamiczny, tak? Tak. Można tak? Tak, dobra, znaczy dobra. To jest za mało. Dobra, okej. To jest za mało, bo chodzi o interakcję, o oddziaływanie z... Nawet niekoniecznie z inteligentnym przeciwnikiem, bo przeciwnikiem, graczem. Tym graczem może być też natura, nie? Więc ona nie intencyjnie, nie intuicyjnie, tylko nie intencyjnie, tak? Ona nie intencyjnie może nam przeszkadzać albo pomagać, tak? Ona nie ma w tym żadnego celu, natomiast może być traktowana jako gracz, nie? Tak. Nie, zgadzam się z tym, że natura, w sensie, że deszcz nie ma celu w tym, że no tak, pada. no. A może z jednej strony albo nam pomóc, albo nam przeszkodzić, tak? Okej, dobra, rozumiem. No to dobra, to konkludując, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie twoim zdaniem cechy powinna mieć strategia, żeby była dobra? Znaczy w tym rozumieniu strategia, jakby dobra strategia wynika bezpośrednio z matematyki, tak? Okej, czyli to jest taka, która jest skuteczna po prostu. No taka, która jest skuteczna, to znaczy możemy zminimalizować nasze straty na przykład, tak? Model takiej współpracy gospodarczej Polska-Niemcy sprzed paru lat, tak? No bo dzisiaj to już trudno znaczy to już ten model się zupełnie zmienia, można powiedzieć, tak? Przez problemy Niemców gospodarcze
ich branży motoryzacyjnej między innymi. Ale ta strategia, czy ten model rozpisany właśnie na poziomie państw, tak, Polska-Niemcy, był taki, że jeśli my z Niemcami współpracujemy, to my na tym zarobimy, ale oni zawsze zarobią więcej, tak? My, Tak. no, To tak jak piłka nożna jest. no, Tak, 11 na 11, a zawsze na końcu wygrywają Niemcy. znaczy, na poziomie jakby właśnie, że tu i tu się pojawiają Niemcy, to tak, aczkolwiek tutaj jakby jest ta... Nie, trochę się śmieję. No. No, to tutaj jakby tej analogii nie ma, nie? Chodzi o to, że czy opłaca nam się... Zakładam, Polska 3 lata temu, tak, czy 5 lat temu, nie? Czy opłaca nam się współpracować z Niemcami, czy nie, tak? Czy naszą najlepszą strategią jest współpraca z Niemcami, czy nie? I teraz możemy sobie na to odpowiedzieć, tak, że nigdy nie dogonimy Niemców, jeśli w ten sposób będziemy działali, no bo tak jak mówię, tak, no my zarobimy sobie na produkcji tam, nie wiem, łożysk, czy tapicerki do Skody, czy Volkswagena, a Niemcy zarobią na sprzedaży do Ameryki tych samochodów, tak? Czyli oni zawsze więcej zarabiają, z tego co oni zarobią, to nam odpalą, nie? Te nożyce będą się powiększały, tak krótko mówiąc, nie? Natomiast wciąż prawdopodobnie jest to najlepsza strategia, no bo nie współpracując z Niemcami, z kim, tak? Z Czechami, z Litwą, nie? Okej, czyli uważasz, że po prostu to jest rzeczywiście jednym z takich dobrych pomysłów, jak w ogóle podchodzić do strategii, no to jest taka po prostu analiza zysków, strat i pomyślenie, jak nad tym... Wyliczenie tego, wyliczenie właśnie tego optymalnego rozwiązania, krótko mówiąc, nie? No i teraz jest tak, że właśnie w tym podejściu normatywnym w teorii gier, tak, jeśli zbudujemy sobie model, no to jakby rozwiązanie gry jest jasne, tak, jeśli zbudujemy odpowiedni model, nie? Natomiast no to rozwiązanie gry jest w modelu, nie? I na podstawie modelu możemy dokładnie przewidzieć, tak, bo matematyka się nie myli, jak ten model się zachowa w przyszłości, nie? No, tylko, że musimy zwrócić uwagę, żeby ten model nam się z rzeczywistością nie rozjechał. Że rzeczywistość to nie model. Rzeczywistość to nie model, dokładnie. Okej, dobra. Czyli tak do tego podchodzisz. Dobra, czuję już. No, tylko że tutaj mocno trzeba postawić, tak, że właśnie w różny sposób jakby, znaczy zaczęliśmy od dyskusji o różnych strategiach, nie? O różnych pojęciach, tak? Nazywanych tymi samymi słowami, tak? No bo strategia biznesowa, tak? O czym jest właśnie w książce Dobra strategia, zła strategia, to jest bardzo kompleksowe, szerokie zagadnienie społeczne, tak? Które trudno zdefiniować, nie? Którego nie da się de facto zdefiniować, nie? No bo czym jest strategia właśnie dla sklepu spożywczego, czym jest strategia dla globalnej firmy motoryzacyjnej, nie? To jest jakby to jest pojęcie, które funkcjonuje które wydaje nam się, że rozumiemy, no bo funkcjonuje w przestrzeni między nami, tak, ale jeśli... I często używamy tego słowa, a tak na dobrą sprawę... Znaczy, jest dużo takich, nie? No, nie wiem, sprawiedliwość, czy tam, nie wiem, czy miłość, czy coś takiego, nie? No, tak, dużo. Też niezdefiniowane. No tak, I nie da się wszyscy tak, no, rozmawiasz z dziewczyną o miłości, no to każdy sobie coś tam myśli, jest jakieś tam pole wspólne, tak, gdzie te pojęcia się pokrywają, natomiast każdy w głowie czy w sercu ma coś zupełnie innego, tak? I tak samo pewnie, samo jest z wieloma pojęciami abstrakcyjnymi, nie? Dobra. Czyli uważasz, że strategia to jest jednak pewne pojęcie abstrakcyjne, którego nie da się do końca zdefiniować, ono będzie miało różne definicje, jeżeli chodzi o różne pola, tak? No tak. Znaczy, no jest to jakieś zjawisko społeczne, tak, w takim rozumieniu właśnie, jak jest przedstawione właśnie w takiej książce, czy w podobnych książkach. Jest to jakieś zjawisko społeczne, które ma różny zakres i różne jakby obrazy, nie? Clausewitz na przykład, no znowuż tak postać sprzed nowoczesnej nauki, określił zjawiska strategiczne, on konkretne 4 przykłady podał. Na pewno gry towarzyskie, na pewno... ale to się też do interakcji w zasadzie odnosi, nie? Gry towarzyskie, polityka, w tym wojna
i handel, nie? Czyli biznes byśmy powiedzieli. Okej. Ja nie pamiętam, czy polityki i wojny on nie rozbił na dwie, bo tam 4 chyba były przykłady, Mhm. nie? Ale to też w zasadzie się odnosiło właśnie do interakcji, tak? Że strategia, czy trochę takie teoriogrowe bym powiedział definicja, nie? Że strategia jest wtedy, kiedy ktoś wykonuje ruch, a druga strona jakby Odpowiada, na coś niego robi. odpowiada. Mhm. Okej, dobra. Ja tutaj próbuję w tym podcaście odpowiedzieć na pytanie, jak się robi biznes dobrze. Tak, to wiem, że to jest kolejne z takich pytań, na które się nie da odpowiedzieć, ale ty ze swoim takim podejściem strategiczno-matematycznym, gdzie patrzysz trochę schematami na świat, może miałbyś jakąś podpowiedź, jak do tego podejść, bo na razie jedną z moich strategii, powiedzmy, na to, żeby do tego dojść, jest po prostu zebranie dobrych mózgów, zadanie im milion pytań i dopiero zastanawianie się, co z tego można wywnioskować i jak to można ukształtować z tej całej bazy danych. Co byś powiedział o tym, jak to zrobić lepiej? No jest na pewno kilka takich elementów wspólnych. No według mnie zawsze tym elementem będzie właśnie ta, nie wiem, bym powiedział uczciwość. Tak, że uczciwość no i wiarygodność, tak? Znaczy w sensie dosłownie, tak, że mówisz, co zrobisz i robisz to, co powiedziałeś, że zrobisz, tak? Okej. No to jest na pewno... Tylko to też nie jest, to nie jest uniwersalna zasada. Znaczy w sensie do długoterminowego zbudowania biznesu czy jakiejś tam, nie wiem, swojej sprawczości w świecie, to tak. Natomiast w szczególnych przypadkach niekoniecznie, nie? No bo czasami matematycznie znowuż ci wyjdzie, że bardziej opłacalną strategią jest oszukanie na przykład, nie? I tutaj cała misternie utkana teoria pada. No. Natomiast operując w tym świecie rzeczywistym, tak, sprowadzając do konkretu, tak, że żyjemy Polska 2025 i w takich, a nie innych warunkach kulturowych i tak dalej, no to według mnie to faktycznie to zaufanie, dowożenie, budowanie wiarygodności, tak, i realizacja po prostu tego co się obiecało. No. Powiedz mi, Jacek, czego ty się dzisiaj boisz w kontekście albo biznesowym, albo w sumie prywatnym? Nie wiem, co jest mocniejsze, bo to jest chyba jedno z ciekawszych zagadnień, jeżeli chodzi o taki strach przedsiębiorcy. Mam pewną teorię na ten temat. Jak ty czujesz? Nawet jakbyś miał, teraz znaleźć coś, bo wiem, że to mogą nie być tematy, nad którymi się zastanawia człowiek na co dzień, ale jakbyś spróbował to nawet od nowa nakreślić. Czego się boję jako przedsiębiorca, bądź żyjąc we współczesnych realiach? Nie wiem, znaczy jest takie mityczne, co mi się udziela, tak? No, jest to takie mityczne podejście negatywne do szeroko pojętego państwa, tak? Kontrole, jakieś takie sytuacje właśnie tego typu, jakieś tam nakładanie mandatów, kar i tak dalej, to nigdy nie znasz dnia ani godziny, wszystko możesz robić idealnie, mieć wszystko dobrze w papierach i tak cię to trafi, nie? Ja nie mam takich doświadczeń. Tak? Znaczy w sensie gdzieś tam mam takie doświadczenia, które mi się bardzo nie podobają, że faktycznie jak dostaje się tą kopertę z Urzędu Skarbowego, no to tam ma milion tych pieczątek, nie? Wszystko na czerwono i tego, no to jednak ciśnienie wtedy trochę skacze. Ale ja nie mam negatywnych doświadczeń tak naprawdę z szeroko pojętym państwem, nie? Może tam jakieś tam, powiedzmy, drobne jakieś niedogodności, nieprzyjemna babka w okienku, tak? Ale to człowiek, nie? No, więc trochę dla mnie to jest w tym momencie taki mit, nie?
Aczkolwiek udziela mi się, no siłą rzeczy, nie? Jeśli takie jest powszechne zrozumienie. E, Nie, nie mam czegoś takiego, czego bym się bał jakoś, nie wiem, co by mi nie pozwalało spać, czy... Ja mam bardziej takie przemyślenia właśnie długoterminowe, że jakby taki system nie może się utrzymać długo, tak? Że jesteśmy... No to trochę wchodzimy w taką, wiesz, filozofię, czy takie bardziej osobiste rzeczy. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, tak ja nie mam optymistycznego spojrzenia w krótkim terminie na to, co się będzie działo w Europie i w Polsce, tak? Załamanie demograficzne jest jakby faktem, nie? To tego się jakby nie odwróci w prosty sposób, nie? To musi powodować napięcia społeczne, tak? To jakby nie ma siły, jeśli teraz, tam liczby teraz wymyślam, tak? Ale jeśli powiedzmy, że na jednego emeryta pracują 2 osoby, tak? A zaraz ma się wyrównać 1:1, a potem na 2 emerytów będzie pracowała 1 osoba, no nie ma bata, nie? Żeby to Tak, uciągnąć. nie złoży nie? się system, no. Z drugiej strony, tak, no albo będzie jakieś właśnie bardzo silne napięcia tutaj międzypokoleniowe, albo napięcia związane z imigrantami, tak? Okej, czyli boisz się... Coś będzie się tutaj działo bardzo, bardzo gwałtownego, nie? Okej, czyli ty czujesz, że przychodzą Trudne czasy? trudne czasy. No trochę tak. Mhm. Spełniają się te rzeczy właśnie, które słyszałem, jak byłem nie wiem, w ogólniaku, tak, czy tam mieliśmy ja miałem bardzo dobrych kolegów, którzy takie mieli pootwierane głowy, zupełnie z różnych jakby stron i w sensie z różnych, że tak powiem, opcji politycznych, tak, i z różnymi światopoglądami i do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny za tamte dyskusje, które prowadziliśmy, bo były one w taki właśnie bardzo otwarty sposób, z bardzo dużymi różnicami, a jednak prowadziliśmy w sposób, bym powiedział, kulturalny i to dawało fajny efekt, fajne przemyślenia. Dużo ja też zmieniłem zdania dzięki właśnie takim rozmowom. No ale wtedy jakby te argumenty, które ja stosowałem, czy to przewidywanie, to bardzo mocno były zbieżne z tym, co się aktualnie dzieje. Tak? Także można powiedzieć, że są pewne wymysły ludzi, którzy nie wiem, żerują na strachu społecznym, ale jeśli to się sprawdza w dużej części, no to coś w tym jest. Czuję to. Jaki problem ty czujesz, że w przeszłości był jednym z trudniejszych do przeskoczenia w kontekście biznesowym, jeżeli chodzi o firmę, ale udało się go dobrze rozwiązać? Na pewno odejście dużych klientów, tak, to były takie momenty, gdzie jak się wysypuje jakiś duży klient, no to zawsze jest nerwowo i nieprzyjemnie. Złe decyzje strategiczne, właśnie wejście w produkty, które nie do końca, nie wiem, były przetestowane na przykład, tak, czy to jest podejmowanie ryzyka normalne w biznesie, nie? Jasne. Gdzie się okazywało, że potem wiele lat musieliśmy, może lat to przesadzam, ale wiele miesięcy na pewno musieliśmy sprzątać i płaciliśmy za to wysoką cenę, tak? Okej, a dało się przed tym ustrzec? Tak jak teraz z perspektywy patrzysz? Czy po prostu nie mieliście danych i nie mogliście ich mieć do podjęcia lepszej decyzji? Mam na myśli teraz 2 sytuacje. Przed jedną dało się na pewno ustrzec. Po prostu mieliśmy ambicje, żeby wejść w inną technologię. Zrobiliśmy to dosyć, bym powiedział, podręcznikowo, że przeanalizowaliśmy sytuację, zweryfikowaliśmy, czy będziemy mieli taką możliwość. I podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w daną technologię, natomiast się okazało, że nie umiemy takiego czegoś. okej. Tak. Dobra.
No i potem musieliśmy to no, z różnymi klientami w różny sposób odkręcać. No, Okej, lata czyli- temu to było. Okej, czyli jakieś projekty nie wyszły, tak? Tak jak Tak, no to spodziewaliście na się. pewno nie była taka jakość, którą byśmy chcieli dowozić, nie? Mhm. No to tak, no... Dobra, a jak Aha. by dało się przed tym ustrzec, tak jak teraz mówisz? Bo powiedziałeś, że czujesz, że dałoby się... Myślę, że jednak ta decyzja została podjęta na zasadzie takiej bardziej naszych ambicji i emocji, a nie na myślenie życzeniowe, a nie tak, dane. trochę myślenie życzeniowe, no, pod tym Okej. kątem tak. A Dobra. inna sytuacja, dosyć podobna z inną technologią. No niestety, tak to jest, nie? Że w firmie technologicznej wdrażasz nowe technologie i na kilka projektów udanych, kilka wdrożeń udanych, co jakiś czas no, jest ten element B plus R, który jednak jest właśnie tym elementem niewiadomej, nie? No B plus R, tak? No tak, to no, nie no, jest no eksperymenty, tak, nie tak. wiadomo, No, czy no, się wyjdzie. z definicji można No. powiedzieć, nie? A druga sytuacja myślę, że nie była możliwa do ogarnięcia, bo wtedy nie mieliśmy za bardzo innej możliwości. Po prostu zaczęliśmy realizować technologię z nowym partnerem, tak, gdzie wszystko wydawało się dobrze poukładane, wszystko wydawało się, że będzie, składało się to wszystko, tak. Okej, i okazało się, że co, że partner nie umie? No, tak w największym skrócie można powiedzieć. No to jest jakiś punkt łączący te dwie historie. Ktoś ocenił, że umie coś, Tak. czego nie umiał. No tak, nie? tylko- w tylko- tych obu przypadkach. Tak, no tylko, że mówię, No że... rozumiem, że... w jednym nie miałeś na to wpływu. No. Tak, ale bardziej mi chodzi o to, że dzisiaj widzimy właśnie, że były te elementy, że czegoś nie umiemy, czy że wydaje nam się, że umiemy, a potem się okazuje, mamy weryfikację, że nie umiemy. Natomiast no, na te dwa przykłady jest kilka innych przykładów, gdzie to się udało, nie? Gdzie Okej, manewr się dobra, udał. Tak, dobra. więc no to znowu, że jest właśnie podejmowanie decyzji w Dobra, warunkach rozumiem. ryzyka, czy tam niepewności, nie? Okej, czyli no to było po prostu... No, Czasem jak nie wychodzi. jak tyle, grasz, nie? czasem wygrasz, czasem przegrasz, tak? Chodzi o to, żeby ten bilans wychodził na plus, nie? Okej. Dobra, ale czujesz, że dzisiaj lepiej byś podejmował tego typu decyzje? Bardziej byś zwrócił... Ostrożniej, ale Okej. to nie znaczy, że lepiej, nie? No Okej, bo znowuż, dobra. tak? No, czy ostrożniej, no to równie dobrze może oznaczać, żebym nie skorzystał z okazji, która byłaby okej, nie? Mhm. Znaczy, tak, Rozumiem, no, rozumiem. zmieniam się, tak? Mhm. Mam coraz więcej lat, inne zobowiązania, inaczej się patrzy pod kątem też rodzinnym i tak dalej, więc na pewno tak, inaczej się właśnie podejmuje te decyzje, nie? Mhm. Mając tam 20 kilka lat i zaczynając biznes i nie mając tam wielkich zobowiązań, a dzisiaj. Mhm. Czy jest coś takiego w zrozumieniu, czego pomogła ci właśnie nauka, matematyka, czego bez tego nie mógłbyś twoim zdaniem zrozumieć? Wiem, że ciężko się oderwać od tego, co wiesz i przez ten pryzmat spojrzeć, ale zakładam, że da się Wiesz co, strzelić. Ostatnio miałem takie wystąpienie, taki mini wykład i nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Właśnie okej. znaczy ty powiedziałeś dlaczego, tak? Bo ktoś mnie zapytał, tak, czy ja stosuję tą teorię gier w rzeczywistości w biznesie? No tak, no stosuję. No to jakie przykłady? No teoria gier daje mi pewne zrozumienie, którego bym nie miał, gdybym nie znał teorii gier. Tak, no ale konkrety. Ciężko to powiedzieć. No konkrety, no negocjujemy na przykład właśnie z trudnym klientem, albo negocjujemy umowy, albo negocjujemy właśnie zasady stworzenia nowej spółki, tak? No to znam teorię gier, tak? Czy powiedzmy na poziomie jakimś tam podstawowym, chociaż tą teorię gier znam, tak? I nie wiem, jak to jest, gdybym jej nie znał, tak? No tak. No to jest właśnie trudne, nie? Żeby się oderwać. Z drugiej strony wydaje mi się, że da się, wiesz, strzelić, nie? Na takiej zasadzie, że kurde, to jest element, który czuję, że rzeczywiście dzięki temu matematycznemu podejściu naprawdę rozumiem i gdybym tego backgroundu nie miał, no to mógłbym tego nie zrozumieć, nie? Więc na pewno sytuacja jest, nie? na pewno, znaczy ja mogę powiedzieć w jakich obszarach, nie? Na pewno właśnie sytuacje związane z negocjacjami, nie? Że
Tak, ja negocjacje rozumiem właśnie trochę dzięki teorii gier w ten taki, nie wiem, łagodny sposób, jak ty to tak, może to słowo nie padło, ale trochę ja to tak odbieram, tak, że to jest dojście do tego, żeby zbudować wspólną wartość, nie? Że negocjacje dla mnie to nie jest walka, znaczy trochę ma ten element oczywiście właśnie, Tak. ale właśnie dojście do tego, że budujemy tą sytuację win-win, nie? Żeby każdy był zadowolony, przynajmniej w takim obszarze, w jakim jest to możliwe w danej sytuacji. No i jest jedna książka a propos negocjacji. Negocjuj tak, jakby od tego zależało twoje życie. Gościa, który negocjował uwolnienie porywanych zakładników. Aha. I oni w ogóle tworzyli całą praktycznie metodologię od zera. To chyba FBI, tak? Okej. I ta książka mówi trochę co innego, bo tam jest to zero-jedynkowe, no bo tu albo ginie człowiek, albo nie ginie. Tak. Z tym, że i to jest jedna z lepszych książek moim zdaniem o negocjacji, tylko że z drugiej strony tam jest pewien taki niedopowiedziany moim zdaniem błąd myślowy, że bo oni prowadzą konsultacje biznesowe na podstawie tej technologii, tylko że tamta sytuacja jest bardzo odrealniona od rzeczywistości, bo tam jest jeden klient i ktoś nie może odejść od stołu. Tak. I ja się nad tym długo zastanawiałem, bo myślę sobie, jeżeli to działa, no to tak, to przetestujmy to i testując to w różnych sytuacjach stwierdziłem, kurde, to wcale tak nie działa, nie? Ale i tutaj trzeba patrzeć moim zdaniem przez pryzmat tego, że tamta strategia działa wtedy, kiedy masz taką konfigurację, że druga strona nie ma wyjścia i nie może odejść od stołu, to wtedy te wszystkie techniki zaczynają nagle działać. Ale w momencie, w którym, no bo tam jest prosta sytuacja. Masz zakładnika, którego tylko tobie na nim zależy, nikomu innemu praktycznie. Nie? Możesz sprzedać to jednej osobie, więc oni nie mogą odejść od stołu. Jasne. I to jest ciekawe, ale wydaje mi się, że ta teoria gier jest dużo bardziej pomocna w negocjacjach. Tak, znaczy właśnie to, co ty mówisz, to jest właśnie dobre rozumienie gry, nie? Że tak, no w teorii gier mamy gry dwuosobowe, mamy gry trzyosobowe, mamy gry N-osobowe, tak, mamy gry o sumie zerowej, mamy gry o sumie stałej, mamy gry o sumie dodatniej i tak dalej, nie? I chodzi o to właśnie, znaczy to podstawową umiejętność właśnie matematyka stosowana, nie? Podstawowa umiejętność to jest rozpoznanie, w jakiej grze bierzemy udział. Tak, no czuję to. I tak, no bo często może być tak właśnie, że znaczy często jest tak, że dobry gracz maskuje właśnie grę, tak? Wykonuje ruchy, które tak które świadczą o tym, że to jest inna gra. Tak, dokładnie dobra, tak. Nie? Tam koncentruje uwagę na przykład, nie wiem, w trakcie negocjacji na czymś, co jest zupełnie nieistotne, tak? I oto trwają boje i na końcu weźmie, ustąpi. Dobra, no to masz, to w takim razie wygrałeś, nie? Ale, ale przy wszystko okazji, inne przepchnął. Tak, wszystko inne przepchnął i ten, nie? I całą rozgrywkę wygrał, nie? Więc jakby siłę, którą daje właśnie teoria gier i logiczne spojrzenie po prostu, tak? No to jest właśnie rozumienie gry, w jakiej się bierze udział. A czy to ma w ogóle jakąś, czujesz, że ta wewnętrzne środowisko, jakim jest firma, ta teoria gier, matematyka też ma bardzo duże zastosowanie właśnie w tym. Mógłbyś coś o tym powiedzieć? Gdzie... No, jasne, znaczy, no bo tak, no bo faktycznie takie z czego się wzięła teoria gier? Właśnie z tych gier konkurencyjnych, gdzie mamy rywali, tak, i właśnie te pierwsze, najprostsze gry to są gry o sumie zerowej, gdzie ja wygrywam kosztem kogoś i tam były rozwiązywane, były szukane, czy zawsze taka gra ma rozwiązanie, tak, czy istnieje optymalna strategia i tak dalej, i tak dalej. I to powstało ileś tam teorii i te rzeczy zostały udowodnione, że tak powiem, dosyć szybko, no bo te gry to bardzo proste macierze są, nie? Potem to było
rozbudowane właśnie o gry kooperacyjne, znaczy o gry z większą ilością graczy, gry iteracyjne, tak, czyli właśnie powtarzane, no i między innymi właśnie gry kooperacyjne, tak. W grach kooperacyjnych nie chodzi o to, żeby ze sobą wygrać, tylko zbudować jak największy tort i potem ustalić podział tego tortu, nie? I to na przykład, znaczy i teraz tak, i te modele matematyczne możesz stosować do tego, żeby na przykład właśnie umówić się z obcą firmą, tak, czy nie wiem, czy z rywalem rynkowym, albo z kimś, kto dysponuje zasobami, których tobie brakuje, tak, i stworzyć alians strategiczny, tak, że tam jakieś porozumienie strategiczne, czy w ogóle zmerczować te firmy, nie? Ale też stosujesz do tego, żeby na przykład zespoły lepiej ze sobą współpracowały, nie? Albo w rozwiązywaniu konfliktów, tak, no to jest bardzo, bardzo dobre właśnie narzędzie do zarządzania konfliktami. Znaczy do zrozumienia, tak, no bo do zarządzania sensu stricte nie, to jest do analizy bardziej, nie? Zarządzanie to już jest efektor, nie? To już jest egzekucja tego, nie? Dobra, natomiast do zrozumienia sytuacji i do wyjaśnienia sytuacji, tak, no bo zobacz, do czego może służyć teoria gier? Po pierwsze, ty jako gracz, żebyś rozumiał właśnie grę, w której bierzesz udział, nie? Żebyś rozumiał intencje drugiego gracza, czy jego motywatory i żebyś rozumiał, o co ty tak naprawdę grasz, nie? Ale z drugiej strony, jeśli to rozpiszesz i wytłumaczysz drugiemu graczowi, na czym ta gra polega, tak? I pokażesz, w jakiej jesteśmy pułapce, no to możesz dojść z nim do porozumienia, nie? To tak jakbyście wzięli tablicę i rozrysowali sobie sytuację po prostu, nie? Jeśli jest tych dwóch deweloperów, tak, o których mówiliśmy w dylemacie więźniów, to jeden z drugim, tak, może na emocjach walczyć do upadłego o tą działkę w parku i tylko emocjonalnie odbierać właśnie tak podejmować decyzje pod wpływem emocji, tak, ale jeśli się ich weźmie do tablicy i się im pokaże, że ta gra w ten sposób wygląda, tak, i że lądujemy w najgorszym możliwym położeniu, jeśli każdy zrobi intuicyjnie to, co jest dla niego najlepsze, tak, no to oni mają szansę zrozumieć, że jeśli się porozumieją i odpuszczą ten park, tak, to wszyscy wylądujemy w miejscu dużo lepszym, nie? I to ma praktyczne zastosowanie. No, między innymi konflikt zimnowojenne został w dużej części rozpracowany, tak, czy mocarstwa nuklearne, tak, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wyszły z konfliktu nuklearnego właśnie dzięki wsparciu naukowców, matematyków z teorii gier, tak. Schelling, nie? Napisał taką książkę Strategy of Conflict, chyba, nie pamiętam dokładnie. To jest właśnie książka o strategii nuklearnej, nie? Że Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim usiadły do stołu właśnie pod... Można powiedzieć, nie? No to też jakby na potrzeby tego nagrania to fajnie będzie brzmiało, trochę uproszczenie, ale tak można sobie to wyobrazić, że usiedli pod tablicą, przy której stał matematyk i oni rozrysowali, tak, no jeśli będziemy cały czas eskalowali, tak, no bo to też jest dylemat więźniów, nie? Wszyscy przegramy, tak? No to jest dokładnie dylemat więźniów, nie? Jeśli my tworzymy nową broń jądrową, tak, no to druga strona musi podbić stawkę, tak? No to my znowu, tak? I w ten sposób właśnie to jest to pole w macierze, gdzie lądujemy w najgorszym możliwym rozwiązaniu, no bo w którymś momencie to wybuchnie po prostu, nie? Tak. No i jeśli to zostało pokazane, rozpisane, no to strony miały możliwość negocjowania na tej podstawie, w jaki sposób dojść właśnie do tej stabilności, tak? Do równowagi, nie? No i tam został wymyślony właśnie sposób taki, że tam odwiedzają siebie nawzajem, tak, mają te inspekcje, stworzą, jest jakaś tam równowaga w Europie przede wszystkim odnośnie właśnie tam ilości pocisków atomowych, tak, tam broni strategicznej, taktycznej i tak dalej, no i powoli schodzą, tak, że najpierw schodzą tam, nie wiem, ileś tam jednostek, nie tam, nie wiem, 100 jednostek powiedzmy, tak? Jak jedni zjedzą o 100 jednostek, to drudzy schodzą o 100 jednostek, nie? Jak ci zeszli o 100 jednostek, tak, mają inspekcję, sprawdzają siebie, to ci schodzą o 100 jednostek, nie? Tak dalej, i tak dalej. Okej, deeskalacja. Tak. I rozbrojenie na podstawie powolne. matematyki, nie? Bo tam faktycznie Schelling, no chyba Nobla nawet co to dostał, nie? Schelling faktycznie tam był jednym z głównych negocjatorów, czy tam powiedzmy twórcą tej koncepcji, nie? Okej, czyli konkludując, twoim zdaniem da się rzeczywiście wykorzystać matematykę po to, żeby
rozmawiać i żeby rozłożyć ten konflikt logicznie i żeby po prostu wyciągnąć coś, co się opłaca bardziej Tak. obu stronom, a dzięki temu, że obu stronom opłaca się przeważnie właśnie kooperacja, a nie wojna bardziej, Tak. no to jest to narzędzie, które zmienia świat na pozytywną Dokładnie stronę. tak. Dokładnie tak. Zajebista myśl. Ja tutaj bardzo lubię... Bardzo mi się podoba. Ja tutaj bardzo lubię myśleć o sobie, że mam dzięki temu wpływ na przesunięcie, nie wiem, czy znasz skalę Kardaszowa? Tak, No. czytałem tak pobieżnie, chociaż tam są takie elementy, które są dla mnie takim science fiction, że... No bo jest, nie? No bo to znowu, że nie jest bezalternatywna wizja przyszłości, aczkolwiek dla widzów, tak? Skala Kardaszowa to jest hipotetyczny, teoretyczny rozwój cywilizacji po prostu, tak? Bo to nie jest określone. Na podstawie wykorzystywania energii. Tak. No generalnie na podstawie wykorzystywania energii, nie? Cywilizacja z typu pierwszego to wykorzystuje tam bodajże, czy panuje w 100% nad siłami przyrody swojej planety, tak? Czyli przekładając na Ziemię, to byśmy tam nad huraganami, trzęsieniami ziemi i tak dalej panowali. To na ten, bo tam już wpływ na pogodę wchodzi. Wpływ na pogodę, tak. No. Znaczy panujemy w 100% nad przyrodą tej planety, tak? No to na tym poziomie na pewno nie jesteśmy, nie? No, potem panujemy czy zbieramy całą energię z gwiazdy, z galaktyki, tam super gromady i tak dalej, nie? No i moją myślą do podjęcia właśnie tej pracy naukowej i z rozwoju, czy byciu w zgodzie jakby z rozwojem technologicznym, budowaniu firm w obszarze tym technologicznym jest to, że jeśli właśnie będziemy zdobywali kompetencje w tym, jak lepiej się dogadywać, jak będziemy poznawali te nasze interakcje międzyludzkie, tak, no to będziemy w stanie tworzyć lepsze organizacje, które będą w stanie tworzyć lepszy świat, postęp cywilizacyjny. Okej, czyli taką masz lubię, misję, tak? tak? Lubię o sobie myśleć. Super. Fajne. No jest to pozytywne. No. I to cię nakręca, tak? To mnie nakręca. I to jest ta myśl. Tak, to jest ta misja. Fajne. Podoba mi się to, no bo to jest ultra pozytywne, no i rzeczywiście oparte można sobie, nie chcę powiedzieć, bo to może być, nie chciałbym, żeby to było ofensywne, że matematyka racjonalizuje tą misję, ale tak, no, pozytywnie patrząc, w sensie patrząc na ten układ, no to można powiedzieć, że dzięki matematyce możesz czuć, że jest w tym bardzo duże uzasadnienie logiczne. Tak, tak. No ale ta skala Kardaszowa też jest przez umysły ścisłe stworzona, nie? Tak. Tam jeszcze widziałem skręty tej skali Kardaszowa, że jest używany ten przykład przy różnych powieściach science fiction, że tam istnieje jeszcze takie pojęcie jak na przykład zbudowanie czegoś takiego jak quasi-planety wokół gwiazdy, która byłaby jakimś takim pasem. Sfera Dysona. Sfera Dysona. Tak. Sfera Dysona, no to jest koncepcja, znaczy to jest tam teoretyczna, ale chyba raczej niemożliwa, bo to by trzeba było, Chyba w naszym Układzie Słonecznym nie, bo nie mamy chyba tyle materiału. Tak, nie ma tyle materii, żeby zbudować takie. Tak, ale chodzi właśnie o sferę, która by obejmowała gwiazdę i dzięki temu wykorzystywałaby 100% właśnie tej energii gwiazdy, nie? Tak, no. Ciekawa koncepcja w ogóle. Powiedz, Jacku, kim ty się czujesz? Trochę już o tym mówiłeś, ale określ to wprost. Ojcem, mężem, przede wszystkim. Tak? I to jest na pierwszym miejscu? Tak, zdecydowanie. I to czujesz, że cię definiuje, tak? No jeśli miałbym coś... Jeśli musiałbyś. Jeśli musiałbym, no myślę, że tak. No. Okej. Znaczy, dalej mogę ciągnąć, tak? No, dawaj. Mężczyzną, Polakiem, przedsiębiorcą, naukowcem, pewnie w pierwszej kolejności raczej naukowcem niż przedsiębiorcą, menadżerem, chociaż menadżerem czuję się bardzo słabym, nie wiem, właścicielem,
tak? No to no ileś tam. Dobra, tych czyli mógłbym- wyżej jesteś naukowcem niż przedsiębiorcą? Tak, To mnie tak się zainteresowało. Okej. Czyli gdybyś miał tylko jeden wybór, na przykład kontynuowanie właśnie, nie wiem, robienia doktoratu, rozwijanie się w tych naukach versus zrobienie dużego biznesu? to wybrałbym to, doktorat. No. Okej, dobra. To Tak. Natomiast, ciekawe. natomiast No, 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 to jak widać, jestem. Ale rzeczywistość pokazuje co innego, tak? Tak, znaczy, tak, no właśnie to chciałem powiedzieć, że mam prawie 40 lat i można się zastanawiać, dlaczego tak było. No to moja odpowiedź jest prosta. Ja nie chciałem wejść w taki tryb akademicki w rozumieniu takim właśnie Czysto teoretycznym, tak? czysto teoretycznym. No. Okej. Mówiłeś o sobie, że nie jesteś typowym startupowcem. Ja się zastanawiam, co ty masz przez to, co miałeś przez to na myśli. Znaczy, no to jest prawie to samo, nie? Że właśnie czuję się bardziej, znaczy nie, że czuję się bardziej, że to nie jest powód, że czuję się bardziej. No według mnie po prostu moja osobowość, charakter, motywator taki, nie wiem, podstawowy do działania, czyli ciekawość raczej niż chęć zdobywania, no to są cechy właśnie bardziej naukowca, tak? I ja przekuwam to na biznes w ten sposób, że bardzo dobrze, no nie, to jest pycha, dobrze czy trochę lepiej może niż przeciętna osoba, rozumiejąc rzeczywistość, potrafię w długim terminie, wydaje mi się, podjąć lepsze decyzje, tak? Okej. Potrafię stworzyć przestrzeń do pracy dla ludzi, którzy w innym przypadku nie osiągaliby takich wyników, albo do tego, żeby nawiązać współpracę właśnie między ludźmi, którzy beze mnie by tej współpracy nie nawiązali, tak? To jest dzięki temu, że mam właśnie takie, w mojej opinii, no ciut może wyżej niż właśnie średnia na rynku, że tak powiem, umiejętność zdiagnozowania sytuacji, tak? I przewidzenia tego, co się stanie w przyszłości, nie? Z tym układem. Okej. Natomiast nie jestem takim typowym doerem, nie mam, no tak jak mówiliśmy o tych cechach wszystkich innych, tak, ja wielu tych cech nie mam, tak, po prostu. Czyli potrzebujesz do tego wspólników i to Tak. jest fair enough, tak? Czy ty wierzysz w Boga? Tak. Okej. W sensie, to jest w jakikolwiek sposób kontrowersyjne pytanie Nie, dla to ciebie? nie jest dla mnie Nie. kontrowersyjne pytanie. No, kontynuuj pytanie. Nie, zastanawiam się nad tym, bo ja sobie kojarzę, nie wiem, czy tak, czy prawidłowo sobie kojarzę, że naukowcy nauk ścisłych przeważnie nie wierzą w Boga. Nie wiem, czy można tak zgeneralizować, Tak. bo to jest, Tak, bo to tak, może być znaczy, obraźliwe, nie? Dla kogoś, ale nie wiem. Badania sprzed iluś lat, znaczy w sensie stosunkowo niedawno, tam nie wiem, 20-30 lat, pokazywało, że faktycznie tam wśród profesorów, tam nie pamiętam, Oxfordu czy Stanforda, tam chyba 2% było praktykującymi religijnymi osobami, nie? To tak, to jest prawda. Natomiast Okej, czyli to nie jest... Ja bardzo chętnie tak naprawdę wchodzę w te tematy. No. Szczerze mówiąc, totalnie się nie spodziewałem u ciebie. Ja też. To jest tak, że ja mam w sobie bardzo dużo pokory i nie jestem w stanie powiedzieć, że coś jest albo czegoś nie ma, tak, w sferze tej duchowej, tak? Natomiast jestem w stanie powiedzieć, że człowiek jest istotą religijną, bezwzględnie, tak? Jeśli nie mamy, inaczej, nie ma cywilizacji, która by powstała bez Boga, tak? Czy bez jakiejś takiej koncepcji filozoficznej
religijnej bądź bliskiej religii, tak? Absolutnie to się nie wypowiadam jako ekspert, bo pewnie Jasne. jak jakiś ekspert nas będzie słuchał, to za głowę się złapie, jak mylę pojęcia, ale każda cywilizacja, która się Ale rozwinęła, kupuję to, no. ma jakiś System wierzeń. I znowuż, że ja to mogę matematycznie pokazać, matematycznie pokazać, mam na to matematyczne uzasadnienie, tak? Mówiłem, że mamy oprócz teorii gier takiej normatywnej, która pokazuje, jak powinno się zagrać, jest teoria gier pozytywna, która pokazuje, w jaki sposób rzeczywistość wygląda, to znaczy prowadzimy badania empiryczne, tak? Czyli w jaki sposób ludzie faktycznie ze sobą wchodzą w interakcję. Nie? I tak na przykład rzeczy, które są są różne zadania matematyczne, czy takie logiczne, tak? Tam nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale na przykład chodzi o podział z pieniędzy, tak? Czy tam, nie wiem, czy handel tam dolarem. Jakoś tak to było. W tym nie siedzę jakby, co nie? To bardziej gdzieś tam przy okazji gdzieś tam sobie przeczytam takie ciekawostki, tak? Racjonalne zachowanie takie w takim modelu matematycznym pokazuje, że człowiek powinien postąpić w dany sposób, natomiast jak przeprowadzamy te badania, to się okazuje, że ludzie nie postępują racjonalnie, tak? Że tam nie proporcjonalnie jakby dzielą zysk między sobą, czy mniej wyciągają niż by mogli wyciągać z danego układu i tak dalej, nie? Bo tak jest zbudowany nasz... nie są maksymalizatorami pewnie, tak. Znaczy, nie potrafią na przykład dobrze ocenić sytuacji, tam wielkości pieniądza, albo na przykład względy etyczne sprawiają, że nie maksymalizują właśnie swojego zysku, tylko właśnie jakoś tam się dzielą inaczej z przykładowym graczem właśnie, który bierze udział w tym eksperymencie, nie? I jest takie pojęcie jak punkt ogniskowy, tak? Właśnie w tej teorii gier takiej behawioralnej. Jeden z eksperymentów polega na tym, że zbieramy grupę ludzi w obcym mieście i mówimy im, że się na przykład w Poznaniu, tak, Poznań znasz? Nie. No to świetnie, to ty jesteś w tej grupie ludzi, przyjeżdżasz na Politechnikę Poznańską, ja was zbieram w sali, mówię, słuchajcie, umawiamy się w Poznaniu na jutro, tak? I to jest wszystko, co mówię. I teraz pytanie, gdzie ci ludzie się zbiorą, nie? No i gdzie byś poszedł i po pierwsze nie znasz godziny, a po drugie nie wiesz, gdzie iść, tak? Tylko to jest wszystko, co usłyszałeś. I teraz gdzie byś poszedł? No tam, gdzie pewnie Google Maps by mnie zaprowadził na środek miasta, albo bym szukał rynku jakiegoś, o to chodzi. No. I sprawdziłby, i pewnie bym przyszedł w południe, nie? Mniej więcej. Dokładnie tak. I 80% ludzi, nie znając miasta, tak, bo to były badania takie przeprowadzone właśnie empirycznie, tam nie wiem, w Bostonie, w Chicago, w różnych miejscach, tak, no to generalnie w sposób intuicyjny właśnie wybierają ten punkt ogniskowy, nie? Czyli właśnie zbierają się w tym miejscu, które wydaje im się najbardziej prawdopodobne, o godzinie, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, czyli to jest stary rynek, generalnie jakiś tam pręgierz, czy tam, nie wiem, czy pod ratuszem, w samo południe, nie? Bo to jest punkt ogniskowy, wokół której społeczność się gromadzi, nie? Podobne... To ciekawe, że i tak domyślnie ludzie myślą. Dobra, tak, i to różnice są znaczące, czy istotne różnice się pojawiają wtedy, kiedy ludzie są z danego miasta albo są spoza miasta, nie? Bo jeśli są ludzie z danego miasta, to oni mogą znać te takie jakieś smaczki, nie? Że u nas na przykład być może dużo ludzi z Poznania by się spotkało w Starym Browarze, nie? Bo to jest takie, nie? Ale ludzie spoza Poznania będą właśnie szukali miejsca na Starym Rynku, nie? Na przykład, nie? Inne takie doświadczenia właśnie z punktem ogniskowym, takie kulturowe też, to jest konkurs piękności, tak? Który też dobrze pokazuje mechanizm działania giełdy. Tak? Historia jest taka, że mamy gazetę, w której są drukowane zdjęcia pięknych pań i naszym zadaniem jest wybranie najpiękniejszej z dziewczyn. Tak? Jest głosowanie
i na końcu wygrywa oczywiście ta Miss i wygrywa ta osoba, która dobrze wytypowała, kto to Miss zostanie, tak? Okej. Zamysł jest taki, że powinna wygrać kto? Najładniejsza No, osoba. a czy tak będzie? No Nie. nie, bo wygra No. ta, która według ludzi będzie wybierana przez innych. Dokładnie tak. Okej, Dokładnie dobra, tak. No czuję. i tak samo to wygląda właśnie Mhm. na giełdzie, nie? Stąd się często biorą bańki i tak dalej, nie? Że jeśli my chcemy wygrać tą nagrodę, tak na końcu 1000 zł dostanie właśnie osoba, która prawidłowo wytypowała z panią, która wygra, no to on nie będzie tak, jak mu się podobają pulchne rudę, Tak. ale on nie zagłosuje na pulchną rudę, no bo on Bo wie, myśli tak, co myślą inni, tak? I teraz, a ci inni myślą, co myślą inni. I teraz wchodzimy właśnie w taki ciąg myślenia strategicznego, który tam ma zazwyczaj 2 albo 3 poziomy, nie? To w zależności od tego, jak bardzo zaawansowani są inni gracze, nie? Ale wchodzimy właśnie w ten cykl myślenia, tak? Że modne są teraz takie, a takie kształty i taki kolor włosów, no to prawdopodobnie wygra ta osoba, nie? I No to jest dobra. punkt ogniskowy, który właśnie jest determinowany, to jest dyskusja a propos wolnej woli na przykład, nie? Że to jest ten punkt ogniskowy, który jest determinowany naszą kulturą, naszym społeczeństwem, tak? No, wyszliśmy od Boga. No właśnie. Dlaczego o tym mówię, tak? No. Jesteśmy istotami religijnymi, żyjemy w jakiejś kulturze, w jakiej musimy mieć jakiś tam system wierzeń i musimy mieć jakiś, nie musimy, tak? Ale jak mamy punkt ogniskowy, to jesteśmy w stanie dokonywać jakichś tam wspólnych wyborów, wokół czegoś się jednoczyć, tak? Jeśli tego nie ma, no to co się stanie? Nie wiem, co się stanie, ale nie ma takiej cywilizacji na Ziemi, która by wyrosła bez wspólnej wiary, bez wspólnego, bez właśnie tego punktu ogniskowego, nie? No dobra, ale czy to musi być koniecznie jakaś siła wyższa, czy to może być filozoficzny system wierzeń? Może być filozoficznym, bo znowuż zastrzegam, że nie jestem tutaj specjalistą, to jest takie właśnie u cioci na imieninach, nie? Nie znam się dobrze na hinduizmie i buddyzmie, tak? Aczkolwiek z tego, co wiem, no to nie ma jakby bezpośredniego przełożenia jakby na naszą religijność, tak? W rozumieniu żydowskim, muzułmańskim czy chrześcijańskim, tak? Natomiast no, jest to system jakiś taki spójny system wierzeń, tak, nie? no. Tak. No. Buddyzm pewnie pod to by podszedł, No. z tego co ja wiem. Ma Ja też spójną nie jestem specjalistą. symbolikę, spójny kodeks jakiś tam właśnie co wolno, czego nie wolno, tak, jakąś postacie, tak, no u nas w chrześcijaństwie to jest bardzo mocno w ogóle, tak w świecie europejskim, no, tak, ten Jezus, który przeciwko wszystkim innym, tak, wychodzi i mówi prawdę, tak, i mówi, prawda was wyzwoli, nie? Może pójść na śmierć przeciwko wszystkim zgromadzonym naokoło niego, tak? Ale on świadczy o tej prawdzie, tak? Znaczy on ma w sobie tą siłę i tą śmierć przełamuje, nie? Niesamowicie silne symbole to są, tak? I jeśli mamy społeczeństwo zgromadzone jakby wokół tych symboli, to właśnie takiej postawy, tak? Które właśnie no to jest bardzo powiązane z tym europejskim podejściem, takim europejskim racjonalizmem, tak, że prawda leży tam, gdzie leży, tak, nie wszyscy naokoło mogą przegłosować tak demokratycznie, że prawda jest tam. 2 plus 2 jest 5, tak, no ale jeśli ty wierzysz w tą prawdę, że 2 plus 2 jest 4, no to jesteś w stanie przeciwko wszystkim, tak, przeciwko tłumowi wystąpić, nie? Okej, czyli twoim zdaniem to jest po prostu taki klej, który jest potrzebny do społeczeństwa, żeby ono rosło, żeby było stabilne? Coś w tych kwestiach? Coś tak, w ten deseń, więc mówię, no nie jestem w tym specjalistą, to są jakieś takie przemyślenia, no nie totalnie jakby z czapy, ale no bez odpowiedniego przygotowania. Dobra. Nie ma cywilizacji, która by wyrosła bez tego, nie? Tak, no też mi ciężko znaleźć w ogóle jakikolwiek przykład. Co twoim zdaniem powinien robić właściciel, prezes, CEO spółki na co dzień?
Zależy jakiej firmy. Mhm. Jeśli Firmy technologicznej. firmy technologiczne jakiej wielkości, nie? No bo jeśli jesteśmy na etapie dynamicznego rozwoju, no to ten prezes robi wszystko, tak? I to tutaj naprawdę w kieszeni można sobie schować właśnie w teorię tak, że tam podział obowiązków, bla, 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 nie? Taki właśnie amerykański model zarządzania i właśnie trochę wypruwań, znaczy trochę, no myśmy tak budowali ten biznes, tak? Wszystkie nasze biznesy, tak? Wypruwaliśmy sobie flaki, tak? Mieliśmy niesamowite i czasami mamy konflikty w rodzinach z tego względu, tak? Tak ta rzeczywistość wygląda, nie? Czyli wierzysz w to, że tak właśnie się buduje biznes po prostu ciężką pracą? W dużej części tak. No. Znaczy ciężką pracą, dobrymi decyzjami, tak? To musi być powiązane, tak? No bo możesz zachorowywać się na śmierć, a jak robisz to w głupi sposób, no to nic więcej ci nie czeka. To nic nie zrobisz, no. Okej, dobra, to jest ciekawe. Natomiast jak potem firma ma już jakąś stabilność, no to ja bardziej widzę model prezesury takie, że niech on sobie tam jeździ na jakieś tam, nie wiem, jachty i gra w golfa i buduje właśnie ten network i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam niech będzie tym silnym liderem w organizacji również, tak? Także nie, że faktycznie nic nie robi, ale żeby faktycznie był tą taką twarzą od tej strony i wydaje mi się, że dobrym modelem jest to, żeby od czasu do czasu operacyjnie wziął udział w obsłudze klienta, nie? Prezes, tak, żeby dosłownie stanął za ladą, nie? Bardzo się zgadzam z tym. Gdzieś tam mam takie swoje wyobrażenie właśnie, jeśli chodzi o firmy, że warto po prostu incognito nawet tak zmienić głos, przykleić sobie wąsy, stanąć za ladą i zobaczyć właśnie jak firma działa od dołu. To jest fajne, że to mówisz. Wydaje mi się, że ludzie z backgroundem konsultingowym trochę tak mają, że właśnie czują, że tam właśnie w customer success, w takich miejscach, gdzie rzeczywiście gęba to Japończycy tak nazywają. Wejdź do gęba, zobacz, coś tam się dzieje, żeby przyłożyć ucho i zrozumieć, co... Aczkolwiek z takich firm produkcyjnych, które znam, z którymi współpracuję też jako konsultant, to dosyć częstym motywem jest to, że właśnie ojciec budował to koniec lat 80., początek lat 90. Teraz już synowie przyjmują, ale pierwsze co, to oni tam na tych tokarkach i tam różnych krawarkach stali i robili, nie? I to jest super, nie? Tak, to jest super. Spoko. Kim bardziej się czujesz? Rozważny strateg czy zwinny wojownik? Rozważny strateg. Dobra. No trudne to było. To było proste, wiem. Sam mogłem na to odpowiedzieć za ciebie. Czy w firmie wolałbyś mieć właśnie rozważnych strategów, zwinnych wojowników? Jakąś proporcję? Proporcje. Myślę, że więcej tych wojowników. Okej. Rozważnych strategów jest bardzo niewielu potrzebnych. Wystarczy jeden. Wystarczy jeden, no. Okay. Znaczy to jest kontrproduktywne, nie? No bo jak masz... Znaczy inaczej, to może być tak, że jako konsultant na przykład dobry jest drugi, trzeci rozważny strateg albo jako jakaś tam rada nadzorcza. Jako kontra. Tak, żeby się zderzyć z myślami. Natomiast rozmyślania i analizowanie trwa za długo, nie? Po prostu biznesowo to trzeba szybko różne rzeczy wziąć i zrobić, nie? Ja się tego nauczyłem i ja to robię, natomiast dla mnie to nie jest natywne, nie? I są potrzebni ludzie, którzy to mają natywnie i którzy, jeśli to ćwiczą, tak, a propos właśnie tych talentów i tak dalej, nie? Jeśli ktoś ma to natywnie, że właśnie szybko działa, szybko myśli, szybko podejmie decyzje i to ćwiczy, to naprawdę jest nie do osiągnięcia ten poziom dla takich ludzi jak ja. Okej, czyli ta szybkość podejmowania decyzji jest też twoim zdaniem kluczowa. Tak. Tu mi się Franek Georgiew przypomina i od niego bardzo mocno wchłonąłem to, że on powiedział takie zdanie tutaj na fotelu, że jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia i gdzieś czuję w bebechach, że ona będzie taka czy taka, no to kurde, czekanie działa na twoją niekorzyść każda sekunda. Nie ma sensu tego przeciągać. I się tym zgadzam, natomiast właśnie ja nie jestem taką osobą, która by potrafiła w taki sposób działać. Nie? Mimo, że wiem, że tak logicznie, że tak to jest uzasadnione. Nie?
Dobra, ale czy to jest tak, że czujesz, że w tych momentach, w których się jednak wstrzymujesz z podjęciem tej decyzji, to dajesz sobie bufor, że może podejmiesz lepszą? Czy to jest tak, że czy to jest tak, że po prostu się wstrzymujesz, bo coś cię Znaczy powstrzymuje? wiesz co, ja znam teorię po prostu No. i często jest tak, że no bardzo, bardzo prosty model, który mogę ci pokazać, jak u mnie działa na przykład, nie? No. Który wynika z przemyślenia i z logiki, a nie z tego, jaki jest naturalny, Okej, nie? no. Zastanawiasz się nad 2 decyzjami, tak? I trwa to o pół sekundy za długo, tak? Czy ułamek chwili za długo, tak? Natychmiast diagnozujesz tą sytuację jako bez znaczenia, tak? Bo jeśli się nad czymś długo zastanawiasz nad 2 opcjami, zakładam, że opcje są dosyć proste, nie? To znaczy, że nie ma znaczenia, którą wybierzesz, tak? Jeśli one są ekstremalnie różne, no to generalnie wiesz, w którą stronę pójść, tak? Natomiast okej, jeśli one są czyli dosyć blisko siebie, tak, no to nie ma znaczenia tak naprawdę, nie? I szybko podejmujesz decyzję, tak? I ja to robię, tak? No bo to jest logiczne po prostu, nie? Także ja mam wyuczone takie swoje schematy, gdzie, żeby właśnie szybko podejmować decyzję, kiedy jest to konieczne, natomiast nie jest to dla mnie natywne, nie? I osoby, które mają to natywnie, Czyli tak? musisz się do tego zmuszać trochę, Muszę się ale do tego logicznie zmuszać. to Tak, muszę się do rozwalasz. tego zmuszać, mój organizm tego nie Okej. chce, nie lubi tego. Mój organizm lubi sobie rozkminić, nie? Okej, czuję. Dowódcą liniowym byłbym masakryczny. Boże, ilu ludzi by zginęło przeze mnie. Czuję, Dramat. rozumiem. No, ale rozkminiać na temat tego właśnie, jak zejść z tego problemu właśnie bomby atomowej między Stanami a Związkiem Radzieckim, Okej. to już bym chciał, nie? Okej, dobra, już rozumiem, gdzie łapiesz przyjemność w tym. Dobra. Jeszcze słyszałem taki schemat, że fajnie jest podejmować właśnie szybko decyzje tam, gdzie one są odwracalne, bo właśnie one nie mają Tak, znaczenia, tak tak, jak tak, mówisz, i że tak. to jest jest kolejna rzecz, no. fajny framework, nie? Tak. Że tam, tak jak mówisz, nie ma znaczenia, a nie ma znaczenia tam, gdzie da się to łatwo cofnąć. To już w ogóle Tak. no-brainer, nie? Tak, znaczy no i Coin teraz... flip i naprawdę można rzucić Tak. monetą, nie? No, dokładnie tak. Dokładnie. Dobra, okej, fajne. No i stąd właśnie też to moje nastawienie na strategię, no bo decyzje strategiczne, no to właśnie tak w rozumieniu właśnie tym takim tych nauk społecznych, bez tej ścisłej definicji, którą wcześniej podałem w teorii gier, to decyzje strategiczne no to są te trudno odwracalne, tak? Tak, gdzie podejmujemy właśnie decyzję, czy wchodzić na nowy rynek, czy zacząć produkować, czy wejść z jakimś nowym produktem, ofertą i tak dalej, nie? Tak, one są drogie po prostu. Nie? One są drogie, długo trwają, tak, stosunkowo długo trwają, wymagają właśnie głębszej analizy, tak, no to i w tym się czuję dobrze, nie? Natomiast bezwzględnie jakby niesamowitą umiejętnością i niesamowicie cenną jest właśnie umiejętność podejmowania też takich decyzji szybko, sprawnie, tak? No to jest coś, co ja bardzo szanuję, tak? No ale w sumie wierzę, że da się tego nauczyć, nie? Po prostu wszystkiego da się nauczyć, tak? Tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, no jeśli jesteś wysokim Nigeryjczykiem, no to dużo lepiej ci będzie szło bieganie niż Eskimosowi, tak? Tak, podobno. Czy ty jesteś w stanie zarysować tak jakbyś miał nazwać, jakie cechy powinna mieć firma, żeby rosnąć, żeby się rozwijać, a jakie cechy są, nie wiem, według ciebie negatywne? Nie chcę tam dawać żadnego kwantu, ale no trochę rozkminiasz te rzeczy, tak, więc... Tak. Znaczy no tutaj mam trochę przemyśleń na ten temat. Ciągłe doskonalenie. Okay. Tak, ja bardzo mocno wyrosłem z takiej kultury Toyoty właśnie, nie? Tak, właśnie to podejście Lean Kaizen, tak, właśnie z ciągłe szukanie, gdzie można się usprawniać, właśnie zbudowanie tej całej kultury organizacyjnej wokół tego, że wszyscy są odpowiedzialni za rozwój, tak, że jak są błędy, to je zgłaszamy, że wspólnie te błędy rozwiązujemy, tak, że wychodzimy z założenia, że nikt do pracy nie przychodzi sabotować firmy, tylko przychodzi
przychodzić do pracy, żeby pracować i robić dobrze swoją robotę i ludzie są poważni, odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeśli to uda się zapiąć w organizacji, no to mamy pierwszy krok do tego, żeby ta organizacja się rozwijała, tak? Czyli właśnie umiejętność rozwiązywania problemów przez organizację, dobra współpraca, dobre zgranie organizacji. No i teraz wystarczy dać do tego dobry leadership, tak? Żeby poprowadził właśnie tą organizację, sprawną maszynę, tak? Żeby poprowadził do zwycięstwa, nie? A jaki to jest dobry leadership? No to nie ma znowuż jednoznacznej odpowiedzi. No w różnych firmach będzie różny, nie? Strzelajmy. W różnych firmach będzie różny. Jaki to jest dobry lider, twoim zdaniem? No na pewno taki, który jest godny zaufania, tak? Któremu ludzie ufają, który, no tak jak mówiłem o tym Mieszku I, tak? Dowozi. Dowodzi, po prostu dowodzi, tak? No ludzie mogą mu ufać, tak? W taki czy inny sposób, ale mogą mu ufać. No to jest jakby taki fundament, który chyba po prostu musi być, nie? Znaczy w sensie ten zysk, który ludzie widzą ze współpracy z tą osobą, tak, musi być wystarczająco atrakcyjny, żeby za tą osobą podążać, nie? Okej, dobra, czyli... Bo to może być albo bardzo wysoki zysk z pewnym ryzykiem, tak? No są jacyś tacy charyzmatyczni liderzy, którzy czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie, ale generalnie jak wyjdzie, to jest taki strzał, taka bomba, że ludzie właśnie też tacy powiedzmy ambitni, bardziej niestabilni, powiedzmy chaotyczni, chętnie za tym pójdą. Albo właśnie to dowożenie miesiąc w miesiąc, tydzień w tydzień, tak? Z chociaż drobnych kroków i budowanie tej stabilności, nie? No, zależy kto co lubi. No to jest taka fundamentalna kwestia według mnie. Okej, czyli ciągłe doskonalenie, dobry leadership i to twoim zdaniem wystarczy, tak? Żeby firma dobrze działała. No oczywiście... Nie. Nie? Dobra. Znaczy ile rzeczy musi się złożyć, tak? No, ja widziałem... No wiadomo, że jeszcze jakieś kultura i tak dalej, tak? Cała otoczka, ale gdzie jest rdzeń? Rdzenie raczej w tym by był, nie? Raczej tak, no bo te wszystkie koncepcje takie właśnie, nie wiem, organizacja ucząca się na przykład, tak, czy tam ta piąta, co tam było, nie pamiętam już, piąta dyscyplina, nie? A tu nie znam tego. No to właśnie wszystko krąży wokół tej kultury organizacyjnej, podejścia do pracy, współpracy, zarządzania wiedzą i tak dalej, nie? No to w trochę różny sposób, dosyć podobne rzeczy tak naprawdę z mojej perspektywy nazwane, nie? Ale fajne, podobają mi się te dwie rzeczy. Rzeczywiście czuję, że to mógłby być rdzeń. No z Alkiem tak na bazie scaling upu bardziej tak mamy te 4 podstawowe elementy złapane, tak, że tam ludzie, procesy, technologie i strategia, nie? No to tak można to przedstawić. No tylko właśnie rzecz jest w tym, że w tych naukach społecznych to można udowodnić prawie wszystko, no, znaczy w sensie w różny sposób, tak? No, dlaczego ludzie, procesy, technologia i strategia, a nie na przykład tam, nie wiem, no, odpowiedzialność, chęć rozwoju i jakieś ambicje, nie? No tak, Alek też wspominał, że ten scaling up jest u niego bardzo wysoko w głowie, jeżeli chodzi o frameworki. Tak, znaczy to jest dobre narzędzie, nie? Ja sobie to wysoko cenię. Spoko. Procesy. Co procesować twoim zdaniem, czego nie procesować? Wiem, że to jest jakby bardzo mocno dziedzina Alka, ale zakładam, że ty też masz bardzo mocno wyrobione zdanie na ten temat. Jak w ogóle podejść do procesowania firmy? Czy robić to od samego początku, czy nie? Czy gdzie zostawić chaos? Gdzie procesować? Jak do tego podchodzisz? Okej. Bardzo praktyczne pytanie. Tak. Na początku... Po tym, czy wierzysz w Boga? Tak. Nagle do procesu. Chociaż w religii masz dużo rzeczy uprocesowanych, oczywiście. Zestandaryzowane bezwzględnie, tak? Dlaczego akurat 10 różańca, a nie 11 różańca, nie? Oczywiście. Także to jest jeden z najlepiej zrobionych systemów ogólnie, nie? No tak, no ale wykuty
właśnie tam powiedzmy empirycznie, nie? No, schematy, które się sprawdzały, przetrwały, tak no, ewolucyjnie, nie? W memetykę możemy wejść. Tak, bo to Ale to też bardzo dobry oparte na teorii gier, nie? Dobra, procesy. Zejdź na ziemię, Jacek. No, na początkowym etapie to jest często tak, że mamy ten taki system trochę wodzowski, to znaczy właśnie charyzmatyczny lider i zebranych wokół niego grupa ludzi, którzy wierzą, że z tym liderem osiągną sukces, tak? I tam zazwyczaj nie ma, jest bardziej podział odpowiedzialności, a nie procesy sensu stricte, nie? I to jest okej, tak? Natomiast jeśli zaczyna być pewna powtarzalność, no to procesujemy, tak? No to bezwzględnie jakby to robimy. No, dobra, jeszcze jedna rzecz, pewnie byśmy musieli tutaj rozróżnić sam proces a standard, nie? Bo proces to faktycznie jest techniczne jakby spisanie, co się dzieje, tak, jaka jest sekwencja ruchów, tak, czy związek przyczynowo-skutkowy między jedną czynnością a drugą czynnością. No ale nie wszystko musi być procesem, tak? Mamy też projekty i tam potem już różne metodyki mówią o projektoprocesach, tak? Czy procesach R&D na przykład, nie? Które wszystkie mają swoją specyfikę i tam w różny sposób się tym zarządza. Natomiast bardziej generalnym dla mnie sformułowaniem jest standard, gdzie określamy sobie te rzeczy, które w zależności od danej sytuacji po prostu muszą być zrealizowane, tak? Czy postępujemy w dany sposób, w jaki standard mówi, tak? I ja akurat trochę też z tego wyrosłem, bo ta moja droga do podejścia strategicznego wiodła od operacji. Ja trochę specjalnie tą karierę sobie budowałem, żeby też zobaczyć właśnie na dole operacyjnie, jak firmy funkcjonują. Także tam na początku robiłem takie certyfikaty jak Lean Kaizen, tak? No to jest gdzieś tam z background, który mam z tych pierwszych lat mojego konsultingu. I o standaryzacji ja mogę powiedzieć tyle, że standaryzacja nam służy do tego właśnie, żeby się doskonalić, tak? Że nie jest to sposób na zamrażanie jakichś, nie wiem, czynności czy usztywnianie, tylko to jest przejaw najwyższego profesjonalizmu, tak? Ja podaję tutaj jako przykłady astronautów, czy komandosów, czy strażaków, tak? To są dla mnie dobrze zestandaryzowane zawody, nie? Żeby ktoś sobie nie wyobrażał, tak jak wchodzimy do firmy i nad procesami pracujemy, tak żeby ktoś sobie nie wyobrażał, że standard to jest spisany tam w segregatorze, postawiony na półkę i tyle go widzieliśmy, nie? A i tak działamy po swojemu, nie? Że praca nad standardem to jest właśnie jakaś tam praca z konsultantem, która zaraz zostanie odłożona na półkę, nie? Standard, najlepsze standardy to są właśnie w tych grupach, które wymieniłem, to czy na przykład lotnictwo, nie? To jest typowa praca standaryzowana, tak? Tam, gdzie nie wiemy, co się stanie, tam, gdzie mamy mnóstwo zagrożeń, tam, gdzie mamy najwyższą stawkę, o którą walczymy, tak? To tam mamy konkretne standardy, tak? Żołnierze gromu ćwiczą bardzo konkretne rzeczy, nie? W jaki sposób jeden za drugim przechodzi, w jaki sposób wchodzą do budynku, tak? Mają taktykę tam, nie wiem, niebieską, czarną, zieloną i tak dalej, nie? I to są zestandaryzowane zawody, nie? Nie nie wiem, z księgowość na przykład, tak? Czy tam ludzie sobie wyobrażają naprawdę jakieś takie właśnie, że w tej fabryce tam Forda, tak, każdy po kolei wykonuje pół obrotu śrubki i to jest standard, przed którym wszyscy uciekają, nie? No to jeśli tak rozumiemy standardy, no to jasne, nie? To też mi się nie podoba, tak? Ale jeśli rozumiemy to jako ciągłe doskonalenie właśnie w tych elementów, które są najpotrzebniejsze do tego, żeby wspólnie jako zespół wykonywać najtrudniejsze, najbardziej złożone operacje, to rozumiem, tak? To jest dla mnie standard, nie? Ja muszę być pewny, jako tak, jak idę na przodzie, to muszę być pewny, że za mną wiedzą po pierwsze, co ja zrobię, po drugie, ja wiem, co oni zrobią, tak. Nie? Nie muszę patrzeć, nie muszę tego weryfikować, nie? Tak. Jak ja odpadnę, tak, jako lider, to wiem, że zaraz za mną zastąpi mnie zastępca dowódcy, nie? Tak. No, zgadzam się, jak stawką jest życie, no to No to tam właśnie standardy są, że tak powiem, muszą być bezwzględnie wykonywane, tak? No i właśnie te przykłady, tak, z tym astronautą, tak, z tymi żołnierzami gromu, z lotnictwem, tak, no to są wszystko prace, które właśnie na tych standardach bazują, nie? No dobra, no to kiedy zacząć pracę na procesach i powiedziałeś o standardzie, kiedy standard, kiedy proces?
No to jeszcze raz, znaczy No. proces może być elementem standardu, Okej, nie? dobra, okej. Standard niekoniecznie musi dotyczyć procesu, tylko A, może okej, na dobra, przykład to może projektu. być większe. Mhm. Tak, no Dobra, jest dobra, bardziej, dobra. bardziej ogólny, nie? Dobra. I w standardzie możemy mieć spisane na przykład takie rzeczy, że znaczy te powtarzalne, tak? Że jeśli stanie się coś, no to robimy coś, tak? Też to w pewien sposób zwalnia trochę z odpowiedzialności osoby, znaczy zwalnia. Pomaga podjąć decyzję osobom, które w danym momencie muszą podjąć tą decyzję, tak? No dobra, Że, to czym ten standard różni się od procesu? Jakbyś miał to... Proces to jest sekwencja czynności, tak? Czy ciąg przyczynowo-skutkowy między jedną czynnością a kolejną czynnością. Tak, no to jest technicznie spisanie po prostu właśnie ciągu czynności, powtarzalnych czynności. Tak? A standard może dotyczyć właśnie projektu, tak? Pod tytułem, że no nie wiem, no, odnosząc się do tych żołnierzy gromu, tak, że w taktyce czarnej wchodząc do budynku ustawiamy się w taki sposób, tak, pierwszy jedzie ten, po tam nie wiem, wyważeniu drzwi rozchodzimy się w taki, a nie inny sposób. No okej, ale właśnie się zastanawiam, dlaczego to nie może być proces, nie? W sensie, że jakby... No bo masz wielowariantowość tego. Nie? A, okej, dobra. No, i to może się zdarzyć, a nie musi się zdarzyć. Znaczy to jest miękkie, tak? No znowu Jasne. tutaj pewnie będzie dużo ludzi, którzy będą twierdzili, że a przecież to tak wcale nie wygląda, no ale to w zależności od tego, jak tak, bo w Kaizenie ktoś tam tak powiedział, a w takiej książce ktoś tam tak napisał, tak? Prawda jest taka, że bazując na tych relacjach międzyludzkich i w naukach społecznych, to musimy najpierw zdefiniować, co mamy na myśli. O czym rozmawiamy. O czym rozmawiamy, dokładnie. tak? No i w moim rozumieniu standard to jest po prostu coś, Okej. tak, to jest moja definicja, Dobra, to nie jest uniwersalne i nikt nic uniwersalnego tutaj nie wymyśli, nie? Okej, czyli no dobrze, że to zaznaczyłeś. Dobra, jak mamy firmę, która jest małą firmą, ma powiedzmy, nie wiem, no na razie początkową jakąś grubą hipotezę, którą chce udowodnić, idzie na rynek, zaczynają trenować. Kiedy twoim zdaniem dobrze jest zacząć już spisywać te procesy? No jeśli mają jakąś tam powtarzalność, nie? No tak jak powiedziałem, nie? No w tym pierwszym... Czyli to jest wyznacznik, tak? Jeżeli coś się powtarza, Znaczy, to już to standaryzować, tak? Tak, powtarzalność, rozwijanie się o kolejne osoby na przykład, tak, gdzie już możemy właśnie kolejną osobę na tym samym stanowisku zatrudnić, tam gdzie mamy styk na przykład z zewnętrznymi dostawcami, znaczy z zewnętrznymi podmiotami, tak, przyjeżdża do nas dostawa, czy podwykonawca wykonuje jakiś tam fragment usługi, tak, no to dobrze mieć to zestandaryzowane, no, tak naprawdę często to jest stosowane w formie umowy, nie? Ale to jest znacznie więcej niż tylko zapis prawny, tylko zastanówmy się, jak to faktycznie sobie tą współpracę ułożyć, nie? Te elementy potem będą powodowały, że to się stanie naszą siłą, a nie słabością, nie? Tam, gdzie coś tam się może wysypać, to... Okej, dobra. Czuję, że to może być klucz też a propos tego, że no, procesy, podkreślmy to, mają pomagać, nie? Tak, no tak. Znaczy, no i teraz właśnie też z sztuką tego standaryzowania jest to, że wokół tego cały czas pracujemy, nie? I to też o tyle dobrze właśnie w małej firmie to zaczynać, żeby budować tą kulturę, nie? Że żeby ludzie, pracownicy, zarząd wiedzieli, że jakby wobec problemów jesteśmy sobie równi i wspólnie te problemy rozwiązujemy jakimiś nawet, mówię, najprostszymi metodami typu 5Y, tak? Ale ja jestem wielkim zwolennikiem jakichś takich spotkań doskonalących typu koła jakości na przykład, nie? Żeby raz w tygodniu czy tam raz w miesiącu na godzinę poświęcić, żeby wziąć na tapet jakiś konkretny problem, tak? Coś konkretnego, co się stało w danym miesiącu i wspólnie się zastanowić, z czego to się wzięło i w jaki sposób to naprawić, tak? Znaczy w sensie w jaki sposób to naprawić i w jaki sposób systemowo rozwiązać, tak? No bo naprawić to często już jest naprawione, tak? Jak raz na miesiąc się spotykamy, tak? Ale w jaki sposób systemowo rozwiązać, żeby to się nie powtarzało, nie? Okej, dobra. Czyli próbujesz tak... Rozumiem, że próbujesz tak jakby ludzi do tego przyzwyczaić, że rzeczywiście rozmawiamy o problemach tak. i
próbujemy się zastanowić nad rozwiązaniem. Tak, I to jest ciągłe doskonalenie, to jest ciągłe budowanie doskonalenie, tak. Znaczy, kultury, tak? Tak, ciągłe doskonale. No, kultura trochę szerzej, nie? No jasne, ale to jest jeden z element, elementów to jest budowania kultury, tak? Dokładnie tak. No i teraz ciągłe doskonalenie składa się przede wszystkim właśnie z rozwiązywania problemów, wspólnym rozwiązywaniem problemów i ze zgłaszania usprawnień, tak? No bo to niekoniecznie musi być w odpowiedzi na coś, co się złego stało, ale też może ktoś mieć super pomysł, nie? Tak. No i to jest wtedy właśnie budowanie tego od podstaw, tak? Że faktycznie potem nowi ludzie przychodzą do tej organizacji, patrzą, że raz w tygodniu czy raz w miesiącu się spotykamy, tak? Rozmawiamy o tych problemach i na przykład to nawet się do tego przygotują, nie? No się do tego przygotują, wchodzą po prostu w tą kulturę i sami tą kulturę budują, nie? No jak dyrektor sprzedaży opowie o swoim problemie, że on właśnie, nie wiem, coś sprzedał i ten projekt został zawalony, ale nie jest tak, że ma pretensje do dyrektora produkcji, tylko obiektywnie, tak, no, termin został przekroczony i tak dalej, tak, i jeśli wtedy wspólnie dyrektor sprzedaży z dyrektorem produkcji i z magazynierem usiądą do tego problemu i sobie przeanalizują, że kurczę, jednak może przez to, że było takie ciśnięcie na wynik sprzedażowy w tym miesiącu i została podana nierealna data, tak? A to wynikało z tego, że na przykład, nie wiem, w zeszłym miesiącu nie wyrobiliśmy odpowiednio tam, nie wiem, z odpowiedniej produkcji i tak dalej, no to wszyscy widzą jakby te ciągi przyczynowo-skutkowe, tak? I widzą, jak ich praca jest ważna, tak? Magazynier rozumie, że to, czy on dowiezie ze środy na czwartek swoją robotę, tak? To potem może mieć skutek w procesie sprzedażowym za 2 tygodnie, nie? No, czuję. No i to właśnie, żeby to zbudować na takie właśnie naprawdę, nie chcę powiedzieć pozytywnej, żeby to też nie zabrzmiało jakoś tak bambistycznie, nie? Ale na takiej szczerej, obiektywnej takiej właśnie w takiej szczerej, obiektywnej współpracy i bazując na zaufaniu do siebie, nie? Tak, no czuję, że to też jest, że to może być clue, nie? Żeby rzeczywiście stworzyć miejsce, w którym ludzie będą czuli się bezpiecznie, mówiąc właśnie o błędach i tak dalej, no bo nie oni są obwiniani, tylko proces i Dokładnie. to może działać fajnie. Wymieniłbyś jakieś jeszcze takie właśnie praktyczne rzeczy, które mogłyby wspomagać budowanie takiej kultury, które wy na przykład macie u siebie, albo które ty polecasz innym firmom? Ja polecam zawsze najprostsze. Firmy dużo, znaczy czasami to bazuje na jakiejś takiej charyzmie właściciela, że on daje pozwolenie właśnie na popełnianie błędów, że ma takie racjonalne po prostu spojrzenie na te kwestie. I czasami to działa bez specjalnego frameworku, tak, czy bez tam wielkich teorii, nie? Okej. Ale zazwyczaj jeśli czegoś takiego nie ma, no to ja proponuję najprostsze narzędzie, nie? Żeby zacząć stosować najprostsze narzędzie, nie? Żeby spotykać się właśnie raz w tygodniu, raz w miesiącu, tak zrobić sobie taką rutynę, żeby nauczyć się tego 5Why'a. To wbrew pozorom nie jest takie proste narzędzie, znaczy w sensie jest najprostsze możliwe, ale wymaga jednak pewnego przygotowania i to nie, żebym tam straszył, że ktoś może tego nie ogarnąć, bo każdy to ostatecznie każdy przeciętny, inteligentny człowiek to ostatecznie ogarnie, ale pierwsze spotkania są takie, że jest po prostu trudne. No, są trudne, tak? No człowiek tam nie wiem, z produkcji czy z obsługi klienta ma wyjść przed tam kilkanaście osób, stanąć przy tablicy i na bieżąco opisać, tak? A zawsze są jakieś tam podśmiechujki, jakieś tam No tak, no i szkoła w nas wgrała jeszcze to, że to będzie oceniane i tak dalej. Tak. No to są naprawdę, to są te bariery, które są jakby pierwszą barierą, która nie pozwala firmom się rozwijać, wielu firmom się rozwijać. Firmom, które mają duży potencjał, tak? No bo mamy dosyć sporo tych takich właśnie małych, produkcyjnych firm na przykład, nie? Takie tam, nie wiem, po 15, 20, 50 osób, nie? Które mają kompetencje, których naprawdę na zachodzie już nie ma, nie? No są tam, nie wiem, wielkie elektrownie jądrowe, są producenci samochodów, producenci samolotów i wahadłowców, okej, ale dużo z tych firm właśnie typu tam
tam, nie wiem, spawacz, jakiś producent właśnie jakichś takich drobniejszych elementów, to po prostu nie chcą już sobie brudzić rąk, nie? My to mamy, tak? I teraz jeśli byśmy faktycznie, właściciele tych firm, tak? Jeśli by postawili właśnie na tą elastyczność, ciągłe doskonalenie, uczenie się, dorzucili do tego szczyptę ambicji, to często według mnie są w stanie naprawdę zawojować ten rynek europejski. Ogromny To biznes. już, kurczę, ten rynek europejski naprawdę to nie jest wyzwanie dla nas, nie? No, czuję. Czuję, co chcesz powiedzieć. Wierzysz w to, że da się tak zorganizować wewnętrznie zespoły, żeby to one tworzyły i te procesy, i modyfikowały je, i je rozwijały? Znaczy, nie wierzę, tylko wiem. Tak. Znaczy, do tego są potrzebni odpowiedni ludzie na pewno, nie? Bo Dobra. Wierzę w to, że nie da się wszystkich tego nauczyć, tak jak mówiliśmy na początku, nie? I takich trzeba się po prostu pozbywać. Okej. No, ale jak są ludzie, którzy są, znaczy w sensie tam nie ma dużo takich ludzi, nie? To bardziej jest kwestia czasami tej kultury organizacyjnej, nie? Tam też jako konsultant mam takie doświadczenie, że na przykład tam w rejonach Polski, które są oddalone od większych miast, to tam, nie wiem, 100 kilometrów, tak, 150 kilometrów, kilku większych pracodawców i tam ta kultura w firmie produkcyjnej jest niska, po prostu niska, nie? Bo i to się nie zmieni zbyt szybko, bo tam wszyscy jakby wszyscy tam się wymieniają jakby i wszystkie firmy i całe to zagłębie jakby w tej kulturze funkcjonuje, nie? I to jest mega ciężkie, tak? No ale zgaduję, że gdyby jedna firma dobrze to podłapała i miała bardzo pewnie świadomego tak, ownera, to mogłaby tak, dużo wygrać, nie? tak, W takim tak. ośrodku, bo wciągnęłaby najlepszych ludzi i jeszcze by ich rozwijała i tak dalej, nie? Tak, przy czym właśnie problemem tej kultury folwarku, no w ogóle kultury, tak, jest to, że to są procesy długotrwałe, nie? I teraz to nie jest wina, w ogóle to nie jest niczyja wina, no to tak jak mówiłem wcześniej, tak, no to po prostu procesy historyczne u nas spowodowały, że taką, a nie inną, że taka, a nie inna kultura u nas występuje, tak, bo może, znaczy jest raczej dominująca, tak, ale nie wszędzie ją obserwujemy, ale w konsekwencji tego, że taka kultura właśnie u nas występuje, no to i właściciele czy menadżerowie stawiają się w takiej roli, ale pracownicy też się stawiają w takiej roli, nie? I to nie jest tak, że przyjdzie światły pracodawca właśnie, no to trochę ten mój błąd, o którym mówiłem na samym początku, nie? Że przyjdzie światły pracodawca i powie, dobra, to teraz ja otwieram firmę taką, która będzie właśnie w zupełnie innej kulturze i na pewno dzięki temu wygram, tylko no prawdopodobnie jakby w takim zagłębiu, tym mikrootoczeniu zostanie wciągnięty po prostu przez pracowników, nie? Z powrotem jakby w tą kulturę. Nie? Czuję to. To jest długotrwały proces po prostu. Tak. Nie? Znaczy w sensie nie mówię, że nigdy się jakby z tego nie wyjdzie. Bardziej trzeba mieć tego świadomość, tak, no znowu z analizy strategicznej, nie? Trzeba znać swoje mocne i słabe strony, tak? Trzeba znać szanse i zagrożenia, nie? Po prostu trzeba przyjąć, że w wielu przypadkach trwało. tak jest, tak, że taka kultura co do zasady w większości znaczy jest u nas dominująca. No i trzeba spróbować to obrócić na swoją korzyść. Znowu nie kopiować właśnie w tępy sposób rozwiązań, które działają w innych firmach, tylko pomyśleć, w jaki sposób używać tego w naszym kontekście kulturowym. Czuję to. Z jakimi problemami klienci myślą, że do was przychodzą? A czego potrzebują naprawdę? Czy w ogóle jest tak, że... Przychodzą po technologię, a wychodzą z konsultingiem. Okej, dobra. A w jakich obszarach wy macie najmocniejsze przełożenie? Czy są w ogóle takie obszary? W sensie Można to zgeneralizować? konkretnie, czy tam, nie wiem, czy w obsłudze klienta, czy Na przykład, księgowości. Ja wiem, no wszędzie, gdzie występują Po prostu dokumenty, przekazywanie informacji, przekazywanie danych, taki workflow, tak, no to czy ogarnianie dużej ilości danych na przykład, nie, no to wtedy właśnie
systemy, które my budujemy, czy właśnie automatyzację, integrację, jakieś tam właśnie systemy streszczające jakieś treści, tak, czy tam prezentujące w jakiś tam logiczniejszy sposób, czy bardziej ludzki sposób, tak, no nie logiczniejszy, ale bardziej ludzki sposób, to wszędzie tam. Czy to jest tak, że używacie w większości tych workflowów w którymś miejscu AI-a, czy nie? Czy da się w ogóle to zgeneralizować? Czy to zależy? No wiem, że to zależy, ale jak byś to ocenił w ogóle procentowo? Znaczy nie wiem, czy da się procentowo, nie? Ale jakbyś w ogóle się wypowiedział na ten temat. Czy to jest tak, że to się twoim zdaniem staje powszechne już w większości procesów i czy tak będzie i w którym moment będzie taki, że rzeczywiście większość tych procesów będzie mogła być stabilna i z użyciem AI? No bo wiadomo, że niektóre dzisiaj elementy da się zrobić, niektóre myślimy, że się da, a tak naprawdę wychodzi jakaś kupa. Wiele gotowych rozwiązań, takich powiedzmy pudełkowych, tak już ma zaszyte w sobie różne rozwiązania AI-owe, więc siłą rzeczy on jest praktycznie powszechny. Tak, te się używa, nie? No ale pytanie, czy wiesz, czy to jest tak, że jak klient... Dobra, inaczej. Jak klient do was przyjdzie, czy to jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś w tym całym workflow automatyzacji będzie AI? Ile procent naszych klientów ma rozwiązanie zbudowane na AI-u? Bym powiedział, że 30-40%, tak? Jeśli o to pytam. No, są tacy klienci z Autentyk, tak? Wydawało mi się, że to są tylko takie historie pisane właśnie na LinkedInie, czy tam jako opowiastki przedsiębiorców na networkingach, ale jest faktycznie dosyć spora liczba firm, które przychodzą, że muszą mieć coś z AI-em, tak? A mówimy, no ale to nie jest rozwiązanie dla sztucznej inteligencji, to jest po prostu prosty algorytm, który jesteśmy w stanie to napisać i proszę, działa, tak? No to jest właśnie po prostu tam jakaś optymalizacja. Ale to w sensie decyzji. mentalnie i w ich głowach jest tak, że muszą wdrożyć AI, bo chcą inni być wdrażają? modni, albo bo inni wdrażają, albo szef kazał, nie? No to się powtarzają takie tematy, nie? Że albo że na przykład z korporacją pracują i muszą pokazać, że coś jest AI-owe, nie? Znaczy wiesz, jakoś mnie to bardzo nie dziwi, nie? Bo istnieją takie, nie chcę mówić konkretnie, ale no istnieją takie modele na przykład reklamowe, że reklamuje się gdzieś, bo ktoś inny się już zareklamował i to nie ma żadnego znaczenia, to jest tylko tak naprawdę, żeby można było z nim pogadać, o, ja też tam jestem, nie? No tak, w rozmowach, tak, nie? Tak. Więc no rozumiem to. Jest to ciekawe. No dobra, co wtedy robicie? W ogóle z takimi klientami rozmawiacie? Czy próbujecie rozmawiamy, ale próbujecie ich wyedukować, tak? Tak, pokazujemy, że jesteśmy w stanie zrobić to zwykłym jakimś tam customowym rozwiązaniem, tam w PHP coś tam napisać i to działa, nie? Okej, fair enough. Ostatnio mieliśmy bardzo fajny przypadek, gdzie klient się zgłosił, tam miał, nie wiem, 5 czy 7 propozycji automatyzacyjnych. Spotkaliśmy się na godzinę z naszym leadem techniczym. No i w zasadzie wyszło, że wszystkie te punkty zostały ogarnięte systemami, które już posiadali, tak? A to WhatsAppem, a to G Suite'em. Spoko. Nie, no, po prostu, tak? No, czyli nie trzeba było wdrażać nawet nowych. Nie trzeba było wdrażać nic nowego. Potem była taka krótka dyskusja. Kurczę, no przecież mogliśmy mu powiedzieć, żeby coś tam jednak, że coś trzeba zbudować, nie? No ale to tak za każdym razem powtarzamy. Jesteśmy uczciwą firmą, jak widzimy, że da się zbudować coś właśnie, czy osiągnąć cel biznesowy za pomocą tańszych, łatwiejszych narzędzi, no to tak doradzamy klientowi. Tak? Znaczy i znowuż, tak? No tutaj można to przełożyć, że tą walutą jest wiarygodność, tak? Jeśli my jako firma konsultingowa mamy być wiarygodni, no to musimy doradzić zgodnie z interesem klienta, tak? Tak. A nie dlatego, że nasz komponent technologiczny, ta noga technologiczna potrzebuje roboty, nie? No tak, no to chyba zależy od tego, jak właśnie long-termowo się patrzy na biznes. No,
widzę, że ty patrzysz dosyć długim horyzontem, więc czuję, że takie wybory u was rzeczywiście padają, a nie jest to tylko deklaratywne. Jakie obawy mają wasi klienci, jak do was przychodzą? No bo zakładam, że często też opiekują jakiś strach. Tak, no czy to będzie działało? To jest, znaczy... To jest grube, to ja też czuję, że to byłoby Tak, gruby strach, czy to będzie działało, no to zwłaszcza właśnie w tych rozwiązaniach AI-owych, nie? No to trochę to jest B plus R, nie? Za każdym razem, tak? No bo Tak. tam jednak trzeba wytrenować ten system, tak? I sprawić, żeby osiągał ten cel biznesowy. On nigdy nie będzie, no to ja do końca może nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać, ale Na pewno jednak, nie jest często dzisiaj. tak często będzie właśnie, że on nie zaopiekuje 100%, tylko na przykład 95 albo może nawet 80. Nie? Tak. Albo w ogóle na razie będzie proof of concept obok tego procesu, nie? Tak na dobrą sprawę. Dobra. Ja też czuję, że to jest w ogóle duży problem, ale w ogóle nawet w samej automatyzacji. Ja mam gdzieś takie wewnętrzne poczucie, że kurde, te automatyzacje będą chodzić pod spodem, wszystko będzie się dziać, ale fajnie by było mieć taki dashboard, który sprawdza, czy one działają, bo kurczę, masz takie wrażenie, ja cały czas czuję, że coś pod spodem może się wyłożyć, bo tam jest bardzo dużo punktów styku, zmiennych i tak dalej. Opiekujecie to jakoś? Zakładam, że technologicznie myślicie o tym, tak? Tak, też podchodzimy w ten sposób do naszych projektów, że jeśli jest taka potrzeba, no to chcemy je utrzymywać i po prostu być przy rozwoju tych projektów, nie? No nie każdy ma jakby taką specyfikę, tak? No bo tam umówmy się, jakieś tam małe projekty, no to zazwyczaj są po prostu wdrażane i tak długo jak klient do nas nie wróci z czymś następnym, no to przerosłoby to właśnie, znaczy w tym wzorze na ROI za duży byłby ten mianownik po prostu. Tak. No, rozumiem to, kiedy to jest postawione na jakichś sasowych rozwiązaniach, które po prostu rzeczywiście działają, ale jeżeli macie dobudowywany jakiś custom do klienta, no to musi działać, nie? Tak, znaczy no i wtedy mamy tą usługę taką utrzymaniowo-rozwojową, tak, że faktycznie jest system aktualizowany i jeśli jest potrzeba właśnie, to są wgrywane jakieś tam czy aktualizacje, czy po prostu jest to serwisowane na bieżąco, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Jak jest potrzeba rozbudowywania, no to też jest krótka ścieżka jakby dotarcia do nas i szybko to opiekujemy. Spoko. Z różnych rozmów, które już miałem i z Alkiem, i z tobą, wiem, że cenicie sobie mocno ownership w zespołach, jeżeli chodzi o ludzi. I fajnie się o tym mówi i fajnie mieć takich ludzi, tylko pytanie, jak to wzmacniać w zespole, żeby ludzie brali na siebie taki ownership od praktycznej strony? Od praktycznej strony to jest przede wszystkim pokazywanie ludziom tego, że mają sprawczość. I wydaje mi się, że jesteśmy w tym dosyć dobrzy, że faktycznie to u nas nie są puste hasła, tak? Że tak jak ludzie zadecydują, tak menadżerowie z tego powiedzmy średniego szczebla w taki sposób jak zadecydują, to tak będzie po prostu, nie? Nikt im się nie będzie wcinał w te decyzje. I często ludzie tego nie chcą nawet, nie? Często jednak właśnie jednak przychodzą i się pytają, tak, czy w jaki sposób postąpić, tak, bo jednak lepiej mieć tą podkładkę od członka zarządu, że taka decyzja została podjęta, ale do tego z kolei są właśnie potrzebne te standardy, nie? Że jeśli w standardzie masz wpisane, tak, że w takiej sytuacji ty możesz podejmować decyzję, tak, i możesz ją podjąć w takim i takim zakresie, no to jesteś krytym tak naprawdę, nie? Przed członkiem zarządu, czyli przede mną na przykład, nie? Spoko. Czy to jest tak, że wierzysz w to, że istnieją ludzie, którzy naturalnie przejmują ten ownership i tacy, którzy nie? Tak jest. Tak? No są różni ludzie, nie? Dobra. Są osoby, które faktycznie
Ale to jest, Mhm. to jest spektrum, nie? W Tak, sensie tak, takie, tak, że tak, niektórzy tak, mają oczywiście. mocniejszy, niektórzy Mhm. mniejszy i tak jak mówisz, niektórzy się boją go, zakładam, na pewnych poziomach, a na pewnych nie, tak? Tak, już też w Mhm, karierze obserwowałem wiele różnych postaw. mhm. A one E, się zmieniały w czasie? Tak, one się zmieniały w Okej, czasie, dobra. bo na przykład osoby, które były dosyć nieśmiałe i wielu rzeczy, no po prostu jako świeżaki, że tak powiem, w firmie mieli problemy z takimi rzeczami, to jak zdobywali kompetencje domenowe, tak, jak się stawali lepszymi deweloperami, tak i no, specjalistami znaczącymi w firmie, to Mhm. jednocześnie właśnie dużo łatwiej im zaczynało być, zdobywali tą pewność siebie, tak i łatwiej im przychodzi im teraz podejmowanie niektórych decyzji, nie? Nie Okej. mówię o decyzjach menedżerskich, tak? Mhm. Nie chodzi o kierowanie zespołem, ale właśnie decyzję, co zrobić z danym klientem, nie? Mhm. To spokojnie jest spora grupa ludzi, tak no większość bym powiedział, bo wciąż nie wszyscy, nie? Ale jest, znaczy może tak, na poziomie good enough wszyscy, tak? Okej. To mogę powiedzieć tak spokojnie, że wszyscy potrafią podjąć decyzję, co zrobić w danej sytuacji, właśnie na przykład tam z klientem jakiejś tam sytuacji, tam nie wiem, czy konfliktowej, czy wymagającej podjęcia jakichś tam decyzji niestandardowych, tak? Natomiast jest ten poziom wyżej, właśnie tych seniorów, czy menadżerów średniego stopnia, to naprawdę mamy ludzi takich, którzy potrafią na wysokim poziomie już jakby realizować to. Okej. Czy da się twoim zdaniem jakoś tak przetransferować właśnie jakiś taki framework decyzyjny na ludzi wewnątrz organizacji, tak żeby to właśnie prawie, nie mówię o tych Mhm. głównych strategicznych decyzjach, ale żeby większość tych, które dzieją się na co dzień operacyjnych, nie zmieniających kierunku misyjnego firmy, żeby Mhm. oni podejmowali? Tak. Tak? Mhm. Tak. Spoko. Znaczy tak mniej więcej to w Mhm. dużej części wygląda, tak, no mamy trochę tych Ale pracujecie biznesów, nad tym ale świadomie. tak, pracujemy Mhm. nad tym świadomie. Z mojej perspektywy, tam gdzie ja zazwyczaj jestem zaangażowany właśnie tak operacyjnie, no to są kwestie na przykład właśnie tych negocjacji, nie? Negocjacje Okej. umów, tak, jakieś tam zmiany Mhm. ze strony klientów, które wymagają właśnie autoryzacji ze strony zarządu, no to faktycznie to są gdzieś tam takie elementy, które no gdzie czasami bywam wołany operacyjnie, nie? Super, fajnie. W czym ty się nie zgadzasz z Alkiem? W czymś się nie zgadzam z Alkiem. Chodzi mi o takie trochę wierzenie w to, jak właśnie powinna wyglądać organizacja, gdzie czujesz, że gdzieś, nie wiem, czy w przyszłości, czy gdzieś, może być jakieś, wiesz, źródło tego, że któryś z was będzie musiał trochę zmienić zdanie? Nie wiem. Jeśli chodzi o te działalności takie właśnie, nie wiem, operacyjne, czy wdrażanie strategii, która jest nakreślona przez Alka, ja się podporządkowuję temu, co tak no w myśl jakby swojej filozofii, Okej. nie? Ja Czyli dałem, nawet jak tam się momentami nie zgadzasz, to po prostu no idziecie i tak. jeśli ja się zadeklarowałem, że Mhm. Alek jest prezesem i on podejmuje decyzje w Okej. danym zakresie, no to ja mogę wtedy pełnić tylko i wyłącznie rolę doradczą. Okej. Nie? I to no w zasadzie tak we wszystkich tych naszych biznesach tak jest, Okej. że jeśli jest taka deklaracja z mojej strony, no ja się tylko ściśle trzymam. Nawet mieliśmy taką sytuację też no już pewnie z dobrych parę lat temu, gdzie dosyć mocno jechaliśmy na ścianę i do samego końca zachowałem to, że ta moja rola właśnie ograniczała się do tego, żeby tylko i wyłącznie doradzać, mówić jak ja bym postąpił, ale nie wchodzić jakby w paradę, nie? Spoko, fajne. Podoba mi się. Czy twoim zdaniem firma powinna dążyć do tego, żeby docelowo być poukładana procesowo praktycznie w każdym aspekcie? Czy jesteś zwolennikiem teorii, że jeśli coś działa w pewnych obszarach, to się tego nie rusza? Co byś o tym powiedział? Nie, znaczy ja jestem zwolennikiem standaryzowania możliwie wielu obszarów. Okej.
jest takie okno Kaizen to się nazywa, tak? Jeśli się dzieje coś, no, prosta macierz, 2 na 2, nie? Jeśli się dzieje coś złego, to się w pierwszej kolejności sprawdza, czy istnieje standard i czy on jest znany, nie? Okej. No i teraz mogą już mieć sytuacje takie, że standard jest znany, no to znaczy, a mimo wszystko zadziało się coś złego, no to standard musisz poprawić razem z zespołem, tak? Bo znaczy, że standard jest źle spisany albo źle działa. Może być tak, że standard jest, ale nie jest znany, no to wtedy musisz, tak, i wtedy zastosowanie tego standardu by sprawiło, że ta niezgodność by nie zaistniała, więc musisz przeszkolić zespół. Może być tak, że standardu nie ma i nie jest znany, siłą rzeczy wtedy, tak? No to znaczy, że z zespołem musisz ten standard stworzyć, a może być tak, że standard jest znany, a go nie ma. To jest tak? Dobra. No i co to oznacza? To oznacza to, że wszyscy wiedzą, w jaki sposób postępować, tak? I to jest tak zwany standard nieformalny, nie? Że on po prostu nie został spisany i teraz na przykład przyszedł ktoś na zastępstwo i on nie wiedział, że akurat tak się robi, a wszyscy w pokoju wiedzą, nie? No to wtedy trzeba ten standard spisać i zespół z tego przeszkolić, nie? Spoko. Czy to jest tak, że twoim zdaniem te procesy powinny powstawać w firmie oddolnie właśnie przez ludzi, czy jednak ten kręgosłup powinien być zarysowany gdzieś Wspólnie. Wspólnie to powinno powstawać. Dobra. Znaczy z umiejętnością, czy taką jedną z kluczowych umiejętności do tego, żeby rozwijać biznes jest właśnie kaskadowanie z poziomu strategii, tam no, możemy jeszcze sobie dać poziom taktyki do operacji, tak, żeby dzień w praca wykonywana prowadziła nas do tego, co chcemy osiągnąć tam, nie wiem, za 5-10-15 lat. Tak, żeby nie tylko przenosić te cegły, ale żeby ostatecznie tą katedrę zbudować. Więc to jest ta umiejętność ze strony zarządu, tak? Taka skala kapowa właśnie to jest ta umiejętność. No to jest, tak się bardzo dobrze łączą te pojęcia. Natomiast ze strony pracowników, pracownicy operacyjni najlepiej wiedzą, jak daną czynność realizować, tak? No przecież prezes nie siedzi tam, nie wiem, na hali produkcyjnej, czy nie wisi na słuchawce telefonu i to nie on jest specjalistą od tego, żeby w jaki sposób ten proces powinien być realizowany, nie? Także ten proces powinien być klepnięty, no też zależy od poziomu oczywiście, nie? Ale większość procesów w takiej firmie, tam powiedzmy małej, średniej, powinna być klepnięta przez zarząd, że faktycznie tak to powinno wyglądać, tak? Zarząd powinien aktywnie brać w tym udział, tak? Że na przykład tak może chciałby sprawdzić gdzieś na którymś etapie, czy to działa, tak? Zmierzyć ten proces, zmierzyć tam, nie wiem, satysfakcję klienta na odpowiednim etapie, czyli dodać coś, co jest w sumie nieproduktywne z punktu widzenia realizacji procesu, ale jest potrzebne dla niego do celów zarządczych, ale samo zbudowanie procesów musi być zrealizowane przez ludzi, dlatego że to oni to potem realizują, nie? No tak. Żeby nikt nie powiedział, że ktoś przyniósł gotowy proces, który jest nie do wykonania, nie? Czuję to. Wierzę w to, że każda firma ma w każdym momencie najważniejszy jakiś jeden problem do rozwiązania. Wierzysz też w coś takiego? No to jest teoria ograniczeń, nie? Okej, dobra. To jest teoria ograniczeń. Nie, tak nie jest. No, dobra. Tak nie jest. Ja studiowałem teorię ograniczeń i chciałem z tego robić doktorat, ale doszedłem do wniosku, że tak nie jest, że to jest błędna teoria. Matematycznie znowu to mogę uzasadnić. W prostym jakby liniowym modelu to się zgadza. Tak jak mamy łańcuch, i to jest często podawany przykład w teorii ograniczeń, jak mamy łańcuch, no to jego wytrzymałość zależy tylko od jednego elementu, tak, od najsłabszego ogniwa. I faktycznie, tak, i wtedy całą naszą energię musimy skupić tylko i wyłącznie na tym ogniwie, no bo jeśli wzmocnimy dowolne inne ogniwo, to zmarnowaliśmy po prostu czas i energię, tak? I to jest prawda, tak? I to się sprawdza, jak na przykład, nie wiem, mamy powódź i rzeka płynie korytem, albo mamy autostradę i jakieś zwężenie, tak? No to czy mamy produkcję liniową i dokładną sekwencję ruchów, gdzie jest powtarzana czynność za czynnością,
każda kolejna czynność wynika z poprzedniej czynności, tak, no to tam się doskonale sprawdza teoria ograniczeń, nie? Masz jedno ograniczenie i to jest, to jakby tutaj nie ma dyskusji nawet, nie? Tak, Masz jedno ograniczenie, które determinuje całą linię, nie? Jeśli masz przepustowość poszczególnych elementów, to nie wiem, 10, 10, 5, 20, 30, tak, no to... Tak, patrząc na lejek na przykład, nie? No tak, no. nigdzie nie jesteś w stanie jakby zwiększyć efektywności linii poza tym jednym klocuszkiem, nie? Więc to się zgadza. Ale życie jest dużo bardziej skomplikowane, nie? Masz przestrzeń wielowymiarową, tak? Czy w samochodzie masz zawsze jedną kluczową wadę, która determinuje poruszanie się samochodu? Nie, z tym, że... Możesz mieć, ale nie musisz. Tak, z tym, że też pytanie zależy, jak to nazwiesz, nie? Bo oczywiście może być... Zależy od poziomu, moim zdaniem, grupowania tego problemu. No bo okej, ja rozumiem to, że może być problem w skrzyni biegów taki, że nie wiem, jeden ząb w jakiejś zębatce nie działa. Tak. Może być ich tam 5, Tak. ale jeżeli nałożysz odpowiednią grupę, no to problemem jest skrzynia biegów, nawet jeżeli tam jest 5 problemów. Nie? Więc w tym kontekście myślę, że dałoby się, nie wiem, strzelam, może nawet zawsze doprowadzić do tego, że tak, to jest jeden problem, jeżeli go nazwiemy po prostu, tak, znaczy nałożymy, wiesz, większe lustro, tak, nie? tak, Odzumujemy trochę. Tak, i dokładnie tak wydaje mi się, że skończył twórca teorii gier, dr Goldratt, fizyk, który przeszedł na stronę organizacji zarządzania właśnie, tak, inżynierii zarządzania, tak powiedzmy. Jego koncepcje były świetne do czasu, kiedy właśnie skupiał się na produkcji, zwłaszcza właśnie takiej liniowej. Natomiast potem, no według mnie już to się tak rozmyło, to jego podejście i ten jego świr na punkcie jednej rzeczy, jednego ograniczenia, że no stracił jakby kontakt z rzeczywistością, nie? Okay. Bo dokładnie tak potem zaczął wymyśleć, tak, no, że no dobra, no w linii produkcyjnej, tak, czy właśnie w tym strumieniu samochodów na autostradzie, czy w kolejce mamy jedno ograniczenie, zgoda, nie? No ale potem mamy bardziej skomplikowany system, tak? Do firmy wchodzą różne, tak, masz produkcję, która przechodzi przez różne linie i one się krzyżują i jeszcze wchodzą do tego poddostawcy, bla, bla, bla i tak dalej. To jest skomplikowany kompleks system. Złożony system, dynamiczny jeszcze w dodatku, tak? No to potem zaczął wymyślać takie rzeczy, że no ale to czasami nie, skoro nie jesteśmy w stanie złapać tego ograniczenia w środku, tak? Znaczy fizycznego, to te ograniczenia też mogą być w politykach na przykład, nie? Że głównym ograniczeniem twoim jest to, że na przykład tam, nie wiem, że wszyscy o godzinie 15 idą na przerwę, tak? A powinieneś to zmienić, bo i wtedy tam ci produkcja wzrośnie o 100%, nie? Potem w strategii zaczął właśnie szukać tych ograniczeń, nie? Czyli co, twoim zdaniem to jest ślepy zaułek, tak? Tak. Takie myślenie? Tak. Dobra. Tak, znaczy, no to przykładem, tak, znaczy to zostało świetnie sprzedane, on był świetnym mówcą, bardzo dobrze to prezentował, no i to jakby swoich podstaw ma świetne zastosowanie, nie? To ja nie podważam jakby skuteczności teorii ograniczeń właśnie w tych powiedzmy liniowych zależnościach, czy potem dużo rozwiązań, które on proponował ze złych przesłanek, no to znaczy właśnie, że nie ma czegoś takiego jak jedno ograniczenie w tak złożonym systemie jak firma. Ale oczywiście, że nie, bo to nie chodzi o to, że to jest jedno, tylko to jest jedno najważniejsze. No tak, tak, ale w mojej opinii, tak? No dobra, to jest moja opinia, nie? No. Wychodząc ze złych założeń i tak uzyskiwał dobry rezultat dzięki temu, że daje fokus, nie? I dla mnie ten fokus jest jakby istotny, tak? Że jeśli masz czyli to jest możliwość... złe założenie, ale rzeczywiście może dawać dobre wyniki. Tak, ale zazwyczaj daje dobre wyniki, nie? Dobra. I jakby prowadzone badania empiryczne na temat skuteczności różnych metod zarządzania, tam Lean, Six Sigma i teoria ograniczeń,
To już tam są dosyć stare badania, to chyba z lat 80. albo 90. w Australii chyba były robione w różnych firmach, czy w Stanach Zjednoczonych, nie, to były chyba w Stanach Zjednoczonych. To wyszło, że najskuteczniejsze jest właśnie połączenie teorii ograniczeń z dowolnym innym sposobem realizacji właśnie czy Six Sigma, czy Lean, to tam były bardzo małe różnice, nie? W każdym razie było tak, że Lean dawał tam jakiś poziom wzrostu, Six Sigma chyba nawet trochę niższy, że najpierw była Six Sigma, że tam dawała tam, nie wiem, 20% wzrostu efektywności, wymyślam liczbę, nie? Dobra. Dawała, ale chodzi mi o skalę, Jasne. nie? Że Six Sigma dawała tam 20% wzrostu efektywności, Lean dawał tam 27% wzrostu efektywności, a teoria ograniczeń z Lean albo Six Sigma dawała tam, nie wiem, 120 na przykład, nie? Okej, No, dobra. że to była skala... Przepaść. Tak. I zajebiście. ja się z tym... Znaczy, ja wierzę, że tak mogło być, że tak jest, no bo faktycznie, jeśli powiemy wszystkim ludziom, tak, no teraz zmieniamy się i wszystko wszędzie zmieniajcie, no to będzie To dużo... nie wyjdzie. No będzie dużo takich właśnie usprawnień, które nie mają żadnego znaczenia dla biznesu, nie? A stracimy tą koncentrację, nie? I teraz nawet jeśli źle przyjmiemy, że to wąskie gardło, tak, bo to mówimy o wąskim gardle, że nie złapiemy najważniejszego, tak, to nieważne, ale złapiemy ważne. Ale zrobimy ważne i nie robimy jeszcze się nic sfokusujemy. innego tak długo, aż tego problemu jakby nie rozwiążemy, nie? I to daje... Tak, i to daje dobry efekt, nie? Dobra, Super. Więc ja studiowałem teorię ograniczeń i Widzę. Z ciekawostek powiem, że to, co mnie, nie wiem, boli, może nie boli, ale to, co no mogę powiedzieć jako doktorant, o teorii możemy mówić, jeśli chodzi o teorię gier, bo tam są faktycznie teorie, tak, które są rozpisany jest problem, jest rozpisane rozwiązanie, jest udowodnione, tak? I to jest teoria. Tak. To jest teoria naukowa, tak? Natomiast jeśli chodzi o... I z tego mamy, nie wiem, z 10 Nobli, mniej więcej, tak, z tym Johnem Nashem, tak, którego ty przywołałeś z Pięknego Umysłu, jako chyba najbardziej rozpoznawalną akurat postacią, tak, nie? Ale zekranizowana. No zekranizowana, ale tych Nobli było, mówię, chyba tam, wydaje mi się, że około 10, nie? Z samej teorii gier. Natomiast teoria ograniczeń to jest fake, że to się nazywa teoria, tak? No bo to nie jest żadna teoria. Okay. To jest jakaś koncepcja właśnie doktora fizyki, tak? Koncepcja właśnie w tym wąskim zakresie słuszna, a w szerokim zakresie skuteczna, ale pozbawiona... Ale błędna. Znaczy skuteczna, tak, ale pozbawiona jakby tak. właśnie tego elementu, że zawsze tak się stanie, jeśli coś tam się stanie, tak? Okej, dobra. No. Wow, ale... I to nie jest teoria, po prostu to się nazywa teoria ograniczeń, ale to nie jest żadna teoria. Rozumiem. Tak samo jak Lean na przykład, nie? Lean tak samo, czy firmy, które stosują Lean, generalnie są lepsze na rynku niż inne, tak? Natomiast każda musi dostosować to stosowanie Leanu do swoich własnych potrzeb jakby, tak? Pod kątem właśnie swojej kultury, z tego jak firma działa, co robi, jakich ma partnerów, ludzi, no wszystkie elementy, nie? No tak jak cały czas mówię, nie da się zrobić kopii wklej, nie? To jest po prostu jakaś metoda postępowania, tak? I teoria ograniczeń też jest jakąś metodą postępowania, nie? Jedna i druga jest skuteczna, jedna i druga może doprowadzić do dobrych wyników, jedna i druga może być neutralna dla wyników, jedna i druga może doprowadzić do złych wyników, nie? Czuję totalnie, ale mi rozszerzyłeś głowę, jeżeli tak? o to chodzi. No, nie, no mega, bardzo się cieszę, że ten temat w ogóle padł, bo trochę mnie naprostowałeś i już wiem, co dalej będę musiał poczytać. I ci jeszcze powiem, że ja w tą teorię ograniczeń bardzo mocno wierzyłem na początku. I wymagało to ode mnie naprawdę przekroczenia, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, wyjścia ze strefy komfortu. No, ja zainwestowałem w to ładnych parę lat. Nie? Rozumiem. Dlatego właśnie chcę z tobą o takich rzeczach rozmawiać, bo ja wierzę w to, że jeżeli ktoś przestudiował coś parę lat i mówi, że tak jest, no to ja nie chcę powiedzieć, że ślepo ci wierzę, ale tak, totalnie kupuję to, co powiedziałeś i widzę, że ty naprawdę masz taką ekspertyzę na poziomie jednym z najgłębszych, jaki można w tym aspekcie. No nie wiem, czy aż tak, ale czuję to, jak to mówisz, nie? Że wiesz doskonale, o czym mówisz.
Tak, no i teraz tylko właśnie samokrytykę muszę złożyć, tak, znaczy w sensie, żebyś zrozumiał moją sytuację. Ja przez dobrych kilka lat właśnie te teorie ograniczeń wdrażałem, tak? Znaczy Rozumiem, no. i wciąż twierdzę, że zrobiłem kupę dobrej roboty. No takiej, tak, bo ona jest pomogą. skuteczna. Tak, bo no. jest skuteczna. Mhm, Natomiast wymagało to ode mnie naprawdę zaprzeczenia samemu sobie. Właśnie Dużej pokory. bo mówiliśmy o tym Chrystusie i staniu ci w prawdzie, tak? Że musiałem samemu sobie zaprzeczyć, żeby samemu przed sobą przyznać, że to nie jest teoria, no po prostu, że No rozumiem. nie ma dalej. No ale to świadczy o samoświadomości, przepracowanym ego i pewnych innych twoich cechach. Kurde, Jacek, super. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że o tym porozmawialiśmy. Zadałbym ci jeszcze 1000 pytań, ale czas nam się trochę kurczy. Więc staram się zostawić taki moment każdemu mojemu gościowi, taką przestrzeń. Wiem, że trochę jej miałeś tutaj, ale chciałbym, żebyś wykorzystał tą przestrzeń tak, jak chcesz, żebyś przekazał ludziom nie odpowiedź na jakieś moje pytanie, tylko to, co rzeczywiście chciałbyś przekazać ludziom. A nie mogłeś mi wcześniej powiedzieć, że będę miał taką przestrzeń. To przygotował jakąś taką przemowę, wiesz. Właśnie wiesz co, ja czuję, że najlepsze jest to, kiedy nie wiesz, że taką przestrzeń dostaniesz. No i już powoli mi się buduje gdzieś tam z tyłu głowy. Ostatnio miałem, no już trochę czasu minęło, ale jakiś czas temu miałem wykład w Akademii Muzycznej odnośnie właśnie matematyki, tego jaki świat jest matematyczny i trochę chciałem zainspirować studentów właśnie Akademii Muzycznej do tego, żeby spojrzeli właśnie w taki sposób matematyczny. Tam pokazywałem fraktale, tak jak świat natury jest ułożony, kilka przykładów właśnie takiej analizy matematycznych utworów z najwybitniejszych kompozytorów. I ten wykład skończyłem z taką myślą i z takim apelem, żebyśmy robili swoje i siebie wspierali, tak, z różnych działalności, z różnymi talentami. To jest kolejne bardzo chrześcijańskie przesłanie. Tak, żebyśmy pielęgnowali te nasze talenty, żebyśmy wykorzystywali maksymalnie te nasze talenty, brali na siebie odpowiedzialność, brali ambitne rzeczy do zrobienia, nie bali się, nie lękajcie się, kolejne, i żebyśmy siebie nawzajem wspierali, tak, bo ja wracam na Politechnikę, żeby pracować nad modelami matematycznymi, które pomogą nam lepiej zarządzać organizacjami, żebyśmy byli w stanie budować właśnie te statki kosmiczne i eksplorować kosmos i osiągać największe możliwe czy najbardziej ambitne cele cywilizacyjne, ale potrzebujemy do tego inspiracji ze sztuki, tak? Potrzebujemy do tego, żeby polecieć w ten kosmos przy dźwiękach Chopina, czy Mozarta, czy Beethovena. I mój gorący apel do tych studentów z Akademii Muzycznej był taki, żeby tworzyli rzeczy, które będą inspirowały. I to może byłoby takie wykorzystanie tej mojej przestrzeni, tak? Dbajcie Ekstra. o swoje talenty, pielęgnujcie swoje talenty, rozwijajcie swoje talenty, walczcie odważnie, tak, o ambitne cele i jako społeczność siebie wspierajmy, żebyśmy mogli te cele wspólnie osiągać jak największe. Cele, które przerastają nas. Bardzo, to jest piękna myśl. Teraz. Podpisuję się pod tym totalnie i to jest, Super. patrząc na to, że bardzo dużo pozytywów tutaj w ogóle padło i kurde, ja chciałbym, żeby świat tak wyglądał, jak trochę właśnie opisałeś i matematyka rzeczywiście czuję, że może w tym właśnie pomóc, bo to wszystko jest sumarycznie pozytywne. Głupio by było, znaczy inaczej, tak po prostu jest, więc można domniemywać sobie piękną myślą, że świat jest pozytywny i nawet matematyka to pokazuje, że powinniśmy być dla siebie wsparciem, a nie wrogami. I tutaj nie ma co z tym dyskutować, no bo pokazuje to matematyka, nie? Więc jakby to jest
ultra pozytywna myśl. Wydaje mi się, że w ogóle dużo pozytywnych myśli dzisiaj puściliśmy w świat. Jacku, bardzo Ci dziękuję za Twoją otwartość i no, mi rozszerzyłeś w głowę. Myślę, że wielu ludzi. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawi się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.